Dzień dobry, proszę Państwa. Nim zaczniemy naszą konferencję, chciałam zaprosić do bardzo ciekawej lotniczej rozmowy z przedstawicielem Grupy Żelazny. Panie Krzysztofie, witamy. Bardzo się cieszymy, że jest Pan z nami. Zapraszam. Proszę bardzo. Może tak sobie usiądziemy. Proszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Państwo są najbardziej znaną w Polsce grupą akrobacyjną, działacie już od wielu lat, ale proszę powiedzieć, skąd taki pomysł i jak się zaczęła Pana przygoda z lotnictwem? Witam Państwa, szczególnie o tak wczesnej porze. 9:00, sobota, Warszawa, to jest dosyć duże ryzyko, ale nie przypuszczałem, że ktokolwiek przyjdzie o tej 9:00 rano. Tutaj pani Joanna wyrwała mnie w zasadzie z Wrocławia w trybie natychmiastowym, Tak alarmowym, gdyż ja myślałem, że później będziemy, tak dalej. Generalnie miło Państwa widzieć, a tym bardziej, że jesteśmy w gronie ludzi troszeczkę radosnych z tego spotkania. Co do pytania, które pani Joanna zadała, a czy musimy tak sobie pani Joanno mówić, czy możemy tak już jak normalniej, pani Joanno? Może być Asia. Okej, bo tak ustaliliśmy w drodze komunikacji telefonicznej, to jest ciekawe, nasza pierwsza łączność nacechowana była tym, że mieliśmy duży problem łącznościowy, ale szybko jakoś tam złapaliśmy porozumienie, efekt jest tak jaki jest. No więc o Żelaznym można by dużo gadać, czy opowiadać, ale generalnie Państwo jesteście z lotnictwa, więc chyba generalnie wiecie, że Żelazny to już teraz będzie 24. sezon latania na polskim, nie tylko polskim niebie. Grupa akrobacyjna Żelazny, bo tak się wtedy jeszcze nazywała, powstała w Zielonej Górze na lotnisku w Przylepie z pomysłu Lecha Marchelewskiego, wczesnego dyrektora, Wojtka Krupy, który latał jeszcze w wojsku, obecnego lidera prowadzącego zespół, oraz pana Kraszewskiego, który był wiceprezesem Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Powstał pomysł utworzenia pierwszej cywilnej latającej grupy pokazowej. No i z tego pomysłu, jak widzimy, to już 23 sezony za nami. Przez pierwsze 20 sezonów lataliśmy pod nazwą Grupa Akrobacyjna Żelazny, a po tych 20 latach ktoś gdzieś tam zauważył widocznie, że te nasze barwy biało-czerwone i to, co ktoś niedawno powiedział, jakaś pewna taka solidność tego, co się na niebie, nie tylko na niebie dzieje, spowodowała, że zostaliśmy wciągnięci do Orlen Teamu i teraz nazywamy się Orlen Grupa Akrobacyjna Żelazny, co też nam umożliwia troszeczkę bardziej perspektywiczne spojrzenie w przyszłość, tworzenie nowych pomysłów, o których pewno zaraz powiemy, szkolenie nowych ludzi. No więc to był jakby początek, to było lotnisko w Przylepie, Zielona Góra. A powiedz, Krzysztof, czy każdy może być pilotem akrobacyjnym? Jakie trzeba mieć cechy, żeby osiągać sukcesy w zawodach, w których ty też uczestniczysz i twoja grupa? I jakie predyspozycje pilot wykonujący akrobację powinien posiadać? No na pewno pilot akrobacyjny to musi mieć pewne dozę zdrowia do tej konkurencji, czyli do tej dyscypliny, przepraszam, gdyż musi cechować się też dużą odpornością na przeciążenia, dużą perfekcją wykonywania lotów, bo te loty akrobacyjne, gdzie na zawodach są zawodnicy oceniani za dokładność wykonania figur przy warunkach tak naprawdę dużego obciążenia psychofizycznego. No więc tutaj jakby myślę nie ma co do końca robić akurat z pilotów akrobacyjnych nadludzi, bo każdy w zasadzie może zostać każdy ma drogę otwartą do tego, żeby zostać akrobatą. Tak jak każdy człowiek ma drogę otwartą do tego, żeby zostać pilotem, czy na przykład Lewandowskim. Także myślę, że tutaj, ale pewne cechy trzeba mieć specjalne, to prawda, a już do latania zespołowego to już jest kompletnie jeszcze troszeczkę inna jakby kategoria, czy też może pewne inne jeszcze predyspozycje. Ja chciałam zapytać, jak wspieracie młodzież i co robicie, żeby wychodzić z waszym sportem do ludzi spoza lotnictwa, żeby też rekrutować osoby, które no, nie są w naszym sektorze, nie mają szansy i możliwości, żeby dowiedzieć się właśnie o takim sporcie, jaki wy uprawiacie. W jaki sposób możecie wspierać takich młodych ludzi? Szanowni Państwo, to jest tak, że jak w każdym sporcie potrzebny jest pewien zasób jakby umiejętności organizacyjnych, szkoleniowych, zasób finansowy oraz ten człowiek, który ma predyspozycję do danej dziedziny.
I dawniej to wiemy o tym, że w aeroklubach były dosyć mocno rozwinięte różne sekcje lotnicze, w tym akrobacji. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda i jeśli chodzi o Żelaznego akurat, czy dawniej Grupę Akrobacyjną Żelazny, czy teraz Orlen Grupę Akrobacyjną Żelazny, to tak nie można do końca przyjść z ulicy, zapukać, hej, ja tutaj chcę być żelaznym, bo to tak troszeczkę nie działa. Do tej pory mieliśmy w zasadzie wśród naszych kolegów, którzy w żelaznym batali, wychowanków Aeroklubu Poznańskiego, głównie Aeroklubu Poznańskiego, chłopaków, którzy rozpoczynali w wieku 16 lat latać na szybowcach, potem licencja pilota samolotowego. Obserwowaliśmy, potem akrobacja, potem akrobacja zespołowa. Natomiast tutaj, no nie ukrywam, dzięki temu, że troszeczkę, tak jak powiedziałem wcześniej, jest nam łatwiej patrzeć w przyszłość, bo mamy troszeczkę tego sponsora głównego w postaci PKN Orlen. Powstał 2 lata temu, czy teraz jest druga edycja, pomysł i ten pomysł to jest jakby autorstwo Wojtka Krupy, którego dzisiaj tu jeszcze na razie nie ma, wielokrotnego mistrza Polski w akrobacji, jednego z najlepszych akrobatów jakby w tej części Europy, no jak powiedziałem, lidera prowadzącego zespół żelazny i współtwórcę. I Wojtek wymyślił, mówi do mnie, słuchaj, mam taki pomysł, żeby troszeczkę tą akrobację pobudzić, ożywić, jakąś piramidę zacząć budować, nie wchodzić może w rolę ruchu polskiego, ale tak troszeczkę, żebyśmy byli, żeby coś jeszcze po sobie zostawić. Jakby to ubrać? No i tam po wspólnych dyskusjach wymyśliliśmy tak zwany projekt Żelazna Akrobata, który polega na tym, że w tej chwili jesteśmy w fazie drugiej. Ja przepraszam, tak cały czas nie patrzę się na ciebie, tylko tutaj Nie na ma państwa, problemu. bo chcę też kontakt, jakby tutaj z naszymi słuchaczami je utrzymywać. Nadrobimy na gali. Jasne. Okej. Trzymam za słowo. Więc wybiła mnie z rytmu. No. Więc projekt Żelazna Akrobata. Polega to na tym, teraz jest druga edycja, jesteśmy w połowie drugiej edycji, że ogłosiliśmy na portalach społecznościowych lotniczych nabór do projektu Żelazna Akrobata. I celem naszym nie było to, żeby ten produkt, brzydko mówiąc, został u nas w zespole latający zespołowo. To gdzieś w oddali, bo tak powiedziałem wcześniej Państwu, tutaj troszeczkę jest to inna para kaloszy, tutaj wszyscy ufają wszystkim w tym lataniu zespołowym, a nam chodziło o to, żeby umożliwić zdobycie wpisu do licencji pilota wybranym osobom wpisu akrobacja. I w pierwszej edycji zgłosiło nam się 69 osób. Określiliśmy pewne kryteria lotnicze, uprawnienia, w zasadzie wymogi ITPL, instruktor, dobrze było wskazane jakieś tam loty na szybowcach, tylne kółko w samolocie i tym podobne. I zgłosiły się 3 dziewczyny i to był pierwszy etap, czyli jakby przejrzenie dokumentacji lotnej, po czym jest kolejny etap, czyli selekcja około połowy osób. Zaprosiliśmy do ośrodka szkolenia poligonowego GROM w Czerwonym Borze, gdzie troszeczkę, i tutaj Państwo z lotnictwa powiedzą, ale po co teraz nagle pilotom, niektórym liniowym, po co to jakaś przygoda związana z wojskowością? Otóż chodziło też o to, żeby troszeczkę tych ludzi sprawdzić w tych warunkach troszeczkę trudniejszych psychofizycznych. Czyli nauczyliśmy podstaw strzelania z 3 rodzajów broni, topografii w lesie, troszeczkę tam po nocy pogoniliśmy ludzi po lasach, następnie dnia następnego wczesna pobudka i wyjście na tak zwaną pętlę taktyczną, 9 podpunktów w różnych specjalnościach, instruktorzy, którzy oceniali i potem omawialiśmy tych poszczególnych kandydatów. Muszę Państwu powiedzieć, że dla tych ludzi wyjeżdżających trochę zmęczonych, oczywiście byli przebrani w mundury, spali na łóżkach polowych i tak dalej, ale brzuchy mieli pełne i ciepło w nogi generalnie nie było. Wyjeżdżali z Czerwonego Boru bardzo zadowoleni, bo tego typu przygody nigdy w życiu by nie przeżyli. I właśnie z tej populacji, która była w Czerwonym Borze, też połowa osób i około 12 osób zawsze zapraszamy już na szkolenie teoretyczne z akrobacji, 2-3-dniowe oraz zapoznanie się z 3 rodzajami samolotów akrobacyjnych, czyli z LIN 526F, z LIN 50 i Extra 330. I każda z tych osób otrzymała jakby pakiet 3 lotów selekcyjnych, akrobacja podstawowa, średnia i wyższa. Oczywiście loty w załodze 2-osobowej z instruktorem i instruktorzy też oceniali poszczególnych tych naszych kandydatów. I muszę Państwu powiedzieć, co ciekawego, że na tych podpunktach w Czerwonym Borze opinie o poszczególnych kandydatach wszystkich instruktorów się pokrywały i później tych pilotów, bo to wszyscy byli piloci i panie pilot, opinie o tych latających osobach, wszystkich instruktorów, którzy prowadzili loty selekcyjne, były o tych osobach też takie samo. I z tej grupy wyłoniliśmy 4 osoby, które wyszkoliliśmy w zeszłym roku do wpisu akrobacja lotnicza
w tym jedna dziewczyna, jedna pani pilot. A w tym roku jesteśmy w fazie drugiej jakby edycji. Zgłosiło się ponad 50 osób w tym terminie takim zgodnym, więc tutaj troszeczkę my w ten sposób, jakby bo się rozwinąłem, nie chcemy wchodzić jakby w rolę aeroklubów regionalnych, aeroklubu polskiego, tylko my z siebie jako żelaźni chcemy dać coś, żeby zostało troszeczkę w tej akrobacji. A jeszcze oczywiście nie jest wymogiem takim, że ktoś to uzyska wpis akrobacja. Żelazny aerobatik, czyli jakby ta nasza ekipa, posiadamy licencję Aeroklubu Polskiego do organizacji oraz uczestnictwa w rywalizacji sportowej. Już jeden z zawodników, Tomek Chodyra, występował na Mistrzostwach Polski i zdobył tytuł wicemistrza Polski w najniższej klasie oczywiście akrobacyjnej. I nie stawiamy wymogu, że ktoś, kto przejdzie przez nasze ręce, nagle musi stać się członkiem Żelazny Aerobatik, mieć licencję sportową naszą. Może mieć Aeroklubu Warszawskiego, nie wiem, Mazowieckiego, jakokolwiek. Takiego wymogu nie stawiamy. Czyli nie ma jako takiej lojalki, że ktoś musi tutaj z nami być na całe życie. Ja tu pilnuję czasu i jeszcze chciałam Ci zadać 3 pytania, także mamy jeszcze 10 minut. Chciałam Cię skłonić do takich prywatnych zwierzeń w kontekście akrobacji. Ja osobiście raz leciałam w locie akrobacyjnym w aeroklubie w Radomiu i to było jedno z najpiękniejszych moich przeżyć. Natomiast chciałam Ciebie zapytać, co tak naprawdę w tej akrobacji Cię urzekło, że stało się to dla Ciebie sposobem na życie i co jest takiego najfajniejszego? No to muszę Państwu powiedzieć, że moja droga jakby do latania to najpierw wiodła przez spadochroniarstwo. Najpierw gdzieś miałem tam parę tysięcy skoków wykonane, czy mam, i potem gdzieś tak się wydarzyło, że zaczęło się to latanie. Jasne, że chciałby się jeszcze więcej latać, jeszcze więcej, nie wiem, zdobywać różnych możliwości, natomiast troszeczkę też moja rola teraz jest lekko inna, gdyż pełniąc funkcję tam tego prezesa, czy żelaznego aerobatik, czy menadżera i tam tego organizacyjnego człowieka do żelaznego, powoduje to, że niestety troszeczkę ja już mam mniej czasu na to fruwanie, ale co jest też ciekawe, że mnie niesamowicie cieszy to, że po nas pozostają następcy. I gdzieś tam ewentualnie ten trud organizacyjny, czy chociażby to szybka jazda samochodem w środku nocy, żeby z Państwem się rano spotkać, powoduje to, że to daje też radość, taką napęd do tego, żeby nowe projekty tworzyć, żeby stwarzać warunki do latania tego cudownego, bo faktycznie, tak powiedziałaś, latanie na akrobacji jest kompletnie innym wymiarem lotnictwa. To jest jak, nie wiem, nurkowanie w wielkim oceanie. To jest po prostu coś wspaniałego i myślę, że jak Państwo będziecie mieli możliwość, proszę skorzystać z możliwości latania głową w dół, bo jest to piękne. A jakie figury najczęściej sprawiają trudność młodym ludziom, jak się zaczyna? Co dla Ciebie było najtrudniejsze, jak byłeś na starcie? Ja myślę, jak byłem na starcie, to wszystko dla mnie było trudne i tak naprawdę w tym lotnictwie to jest tak, że coś lepiej wychodzi, coś może gorzej wychodzi, na przykład ktoś tam woli beczkę w lewo kręcić, ktoś bardziej w prawo powoli kręcić. Ja myślę, że tutaj też trzeba wspomnieć o tak zwanej pokorze lotniczej, bo to, że gdzieś tam ktoś lata akrobacyjnie, to nie znaczy wcale, że nie podlega tym prawom fizyki, nie podlega tym prawom losu, bo lotnictwo jest cudowne, wspaniałe, ale jest też i perfidne, jak generalnie wiemy. Tak, więc tutaj o tym wczoraj rozmawialiśmy. Tak, więc tutaj jakby my nie zapominamy też o tej pokorze i dla nas w żelaznym jest niesamowicie ważna dyscyplina. Każdego dnia, każdego treningu, na każdych pokazach nie robimy nic przypadkowego, nic nieprzemyślanego. Jest to wszystko wyuczone, wytrenowane, przemyślane, przegadane, więc o tym staramy się pamiętać i myślę, że będziemy zawsze pamiętać. Także pokora lotnicza w nas jest bardzo, bardzo wielka i być może ktoś powie tam z boku, że ten żelazny to jest taki żelazny, a też, bo co ciekawe, ci wszyscy uczestnicy tego programu Żelazna Akrobata, oni powtarzali, że byliśmy dla nich jacyś tacy jakby nie do dotknięcia, jakby nie bardzo odlegli, a okazało się, że w tym kontakcie bezpośrednim my jesteśmy całkiem fajni faceci. Tak, potwierdzam i Ty też swoją postawą, zaangażowaniem też to potwierdzasz. Krzysztof, na jakie imprezy lotnicze chciałbyś zaprosić uczestników dzisiejszej konferencji i gdzie w tym roku będzie można podziwiać Wasze występy? No podejrzewam, że na wszystkich największych pokazach lotniczych w Polsce będziemy w tym roku tradycyjnie.
Aktualnie to jest właśnie fajny teraz czas, bo w tym luty, marzec to się tworzą kalendarze jakby tam nasze i zaczyna się właśnie już ta masa telefonów, kolegów różnych, których znamy, organizatorów, słuchaj, może byście byli, może byście przylecieli, więc to już tak naprawdę myślę, że gdzieś coś w maju już mam jakiś pokaz, zdaje się pierwszy. Tak, 3 maja, no teraz zapomniałem gdzie, ale to zakładam, że będzie, Państwa zapraszamy wszędzie. I zawsze jakiś tam nasz namiot do żelaznego mamy rozbity, zawsze po pokazie podchodzimy do publiczności, podpisujemy plakaty, robimy sobie wspólne zdjęcia dla wybitnych znajomych, choćby stąd. Zapraszamy do naszych samolotów, jeśli ktoś chce. Można wejść do samolotu, poprowadzimy, można usiąść, sobie zdjęcia porobić, także zapraszamy serdecznie na wszystkie pokazy, na których będziemy. A będziemy na pewno, myślę, w zeszłym roku podliczyliśmy, lataliśmy 25 pokazów mieliśmy zorganizowanych w sensie dokumentacji, papierologii i tak dalej. 23 odbyliśmy, 2 pokazy tylko nie odbyły się z powodu pogody. Także też Państwo macie skalę, w ilu imprezach my bierzemy udział i myślę, że w tym roku niewykluczone, że do 3 nawet polecimy też na jakieś pokazy. Także rok jest dynamiczny, się zapowiada, jak to zwykle w tym naszym życiu. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę o oklaski dla mojego gościa. Dziękuję bardzo. Te oklaski należą się moim kolegom, których dzisiaj tutaj nie ma. Zespół, obecny nas jest 7 pilotów, 3 mechaników. Zespół pokazowy zeszłoroczny to Wojtek Krupa, prowadzący lewoskrzydłowy Dominik Donouczak, prawoskrzydłowy Wojtek Grzechowiak. A ja Pani Joanno też dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia o tak wczesnej porze. Jednak warto było w tej nocy do Warszawy jechać. Dzięki wielkie, do zobaczenia Bardzo Państwu na dziękujemy. pokazach. Bardzo dziękuję. A teraz, proszę Państwa, na scenę zapraszam Panią Joannę Białą. To jest nasza druga rozmowa o zachęcaniu młodzieży i zachęcaniu ludzi do przygody z lotnictwem. Pani Joasia zaprezentuje usługę zwaną Lot Kids i opowie, w jaki sposób zachęca młodzież do lotniczej przygody. Asia, the floor is yours. Tak jak już pani Joanna wspomniała, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat edukacji lotniczej dzieci, młodzieży, a nawet i dorosłych. Polskie linie lotnicze LOT organizują, to się niby nazywa wycieczka LOT Kids, ale tak naprawdę głównym celem to jest cel edukacyjny. Uczymy dzieci, zaraz pokażę właśnie, bezpieczeństwo w lotnictwie, program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. I to jest podstawa. Jaki jest cel edukacji? Kiedyś, jak leciałam samolotem, zauważyłam, że dzieci nie potrafią zapinać pasów. Dorośli nie wiedzą, jak się tak naprawdę trzeba spakować, gdzie włożyć komputer, do której walizki. Zastanowiło mnie też, ile osób obserwuje tak naprawdę demo i ile osób trzymało w rękach maseczkę tlenową, czy też kamizelkę ratunkową. I po przemyśleniu tego wszystkiego stwierdziłam, że trzeba zacząć tego uczyć. Bo wedle zasady, czego się Jaś nauczy, to Jan będzie umiał. Mam nadzieję, że nie będzie możliwości, żeby korzystać z tej nauki, ale fajnie by było, żeby po prostu to wszystko wiedzieć. I tak jak jeden z kapitanów powiedział, chcesz zostać pilotem, najpierw naucz się latać szybowcem, a później samolotem. I właśnie to jest podstawa. Jak przychodzą dzieci do polskich linii lotniczych LOT do biurowca i pytamy, jak myślicie, co tam jest u góry powieszone? Dzieci mówią samolot. I to też jest pierwszy krok, gdzie uczymy rozróżniać szybownictwo od latania na szybowcach, od latania na samolotach. Dzieci muszą wiedzieć, że jak wygląda szybowiec, a jak wygląda samolot. Znają metody startu po takiej wycieczce, wiedzą, kto jest mistrzem świata w szybownictwie. Pozdrowienia dla Sebastiana Kawy. Także tego też uczymy. I tak jak już wspomniałam, na naszych warsztatach LOT Kids dzieci nauczymy, jak należy prawidłowo pakować bagaż i dlaczego jest to ważne w aspekcie bezpieczeństwa lotniczego. Jak wygląda kamizelka ratunkowa i kiedy należy jej użyć. Dlaczego służy maseczka tlenowa i robimy symulację zakładania maseczki w sali, gdzie odbywają się zajęcia.
Mam fotele lotnicze, gdzie każde dziecko musi usiąść, nauczyć się zapiąć pasy, ponieważ inaczej nie dostanie certyfikatu, oraz sadzamy panią, nauczycielkę obok dziecko i symulujemy wypadanie maseczek. Uczymy najpierw oczywiście kto komu najpierw zakłada, wiadomo, że najpierw osoba dorosła sobie, później dzieciom, a przede wszystkim też tłumaczymy, bo to jest podstawa, żeby dziecko zrozumiało, dlaczego tak jest. I według właśnie cytatu, jak coś usłyszysz, zapomnij, jak coś ujrzysz, zapamiętasz, jak sam zrobisz, zrozumiesz. Dlatego stawiamy na to, żeby dzieci nie tylko słuchały, tylko zmuszamy je do myślenia podczas tych zajęć, do dialogu, no i przede wszystkim do tego, żeby każdą czynność wykonały. Pokazujemy, tak jak już wspomniałam, kamizelki ratunkowe. Dziecko może dotknąć tą kamizelkę, jeżeli jest potrzeba założyć kamizelkę, omawiamy kamizelki i myślę, że jakby trzeba było w przyszłości, nie daj Bóg oczywiście, założyć taką kamizelkę, na pewno wiedziałoby, gdzie należy ją odpalić i wypełnić powietrzem. Jeżeli się za mocno wypełni, gdzie należy upuścić to powietrze i nie byłoby to dla takiej osoby zaskoczeniem i niespodzianką. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy na warsztaty edukacyjne Lotki dzieci ze szkół. Pozdrawiamy. No. Bardzo, Asiu, za świetną prezentację i przybliżenie tego, czym się na co dzień zajmujesz w locie. Proszę Państwa, ja teraz po tej części takiej dla pasjonatów i po naszych rozmowach lotniczych chciałabym otworzyć naszą konferencję. Przede wszystkim chciałam podziękować partnerom, czyli Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Państwowym Portom Lotniczym, firmie Embraer, firmie Permits to Fly, firmie Airfor, Szkole Lotniczej Atos Gliwic. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Będziemy rozmawiać o biznesie lotniczym szeroko pojętym. Będą tematy związane z liniami lotniczymi, z portami lotniczymi, ze spółkami technologicznymi, które działają w kierunku digitalizacji sektora lotniczego, nie tylko w kokpicie, ale także w ofisie, o czym Państwo usłyszą na prezentacji pani Eweliny Szawlis z Permits to Fly. Będziemy również rozmawiać na temat biznesu dronowego, legislacji dronowej. Mamy wielu gości z Europy. Panią Julie Garland. Hello Julie, thank you for coming. Mamy również online pana Yves Morier, który przygotował całą legislację unijną wraz ze swoim teamem pod kątem dronów. Mamy również w naszych panelach przedstawicieli PWC, którzy doradzają w różnych projektach dronowych na całym globie i chcą się z nami również podzielić swoim doświadczeniem. Także bardzo dziękuję za przybycie i chciałam nadmienić, iż niektóre panele będą po angielsku, niektóre po polsku. Wynika to z tego, że mamy bardzo zróżnicowanych speakerów i tak sobie to dzisiaj ułożyliśmy. Ladies and gentlemen, I would like to begin our conference. First of all, I would like to say a big thank you to our partners. We have Civil Aviation Authority Partnership Agreement for this conference. We have partners like Polish State Airport Enterprise, Lot Polish Airlines, Embraer, Permits to Fly, also PwC Consulting Group, also Farada Group, and many others. We are very happy that you joined for our conference. We will talk about aviation fuel, about airport business, about digitalization, about modernization of airlines, and I hope you will enjoy our discussions. Right now, I would like to invite to the stage my first panelist to the Digital Era panel. So, Julie Garland, welcome. Michał Nowak, firma Embraer.
Zapraszam, I would like to welcome on the stage Mr. Mateusz Dzikowski from LOT Polish Airlines, also Ewelina Szawlis from Permits to Fly. I am looking at the stage, I am looking in audience because I am looking for one speaker, but she did not arrive yet. So if anyone is on this panel, but I didn't mention your name, please don't be shy and join our team. Cześć Ewelina. Cześć, hello. 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 Oh, I didn't see you, that's why. Okay, so I am very happy that we gathered here to talk about a very important subject, which is digitalization of the aviation sector. I guess it's one of the most interesting, but on the other hand, the most difficult subjects. And I guess we can talk about digitalization of an airline, of an airport, of a cockpit. And today I would like to maybe start with Mateusz, who can talk about electronic flight bag and how you are implementing electronic flight bag in LOT Polish Airlines. Just few words from your side. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie od organizatorów. Electronic flight bag, bardzo potężny temat. Informatyczno-lotniczo-administracyjny. Tak naprawdę era Electronic Flight Bag w locie zaczęła się wraz z pojawieniem się Dreamlinera w 2012 roku. W tym samolocie mieliśmy zainstalowane stacjonarne EFB, do którego były systemy nawigacyjne oraz dokumentacja. Był to samolot, który zapoczątkował tą erę w locie. I następnie 2017, 2018 i 2019 rok to była era wdrożenia EFB w postaci Pilot Attached, czyli każdy pilot otrzymał wtedy na sam koniec po certyfikacji operacyjnej tablet EFB, w którym posiadał swój tak naprawdę kufer lotniczy z pakietem dokumentacji oraz systemów nawigacyjnych oraz kontaktu między biurem, narzędzi do kontaktu między biurem a samolotem. I tak naprawdę na tej bazie stworzonej wtedy przez naszych kolegów w 2019 roku i potem tak naprawdę w 2021 podjęliśmy decyzję o zmianie nowej generacji, wprowadzeniu nowej generacji po zamortyzowaniu się aktualnych systemów, wprowadzeniu jeszcze nowej, tak naprawdę najnowszej generacji systemów EFB do naszej firmy. Wraz z wprowadzeniem nowej generacji urządzeń wyświetlających chcemy tak naprawdę zmienić również system łączności internetowej, zunifikować systemy mocujące, które będą pozwalały nam rozwijać systemy dalej na przyszłość oraz tak zminimalizować obciążenie załóg pod kątem wypełniania aplikacji EFB, żeby to było jeszcze jak najmniej obciążające z punktu widzenia pilota. Później z Leszkiem Tejwanem, który wprowadza potężną zmianę w dokumentacji technicznej, opowiemy więcej na ten temat, natomiast na sam początek chcę powiedzieć, jaka to jest skala w ogóle oszczędności czasu, pieniędzy, ale co najważniejsze, jaka to jest skala pod kątem środowiska. Spekulujemy, że to są oszczędności rzędu 5 ton papieru rocznie przy tej ilości operacji, którą aktualnie wykonujemy naszymi samolotami. Także jest to potężna skala i myślę, że jest o co tutaj walczyć.
Tak jak wspominałem, więcej na ten temat wspólnie powiemy razem z Leszkiem w następnym panelu. So actually the conclusion is that electronic flight bag, it's also connected with the eco approach to flying operations, because if you make something digital, you make it eco on the other hand. So maybe we will talk about it later in the next panel devoted to electronic flight bag. And now I would like to move to Embraer and ask Mr. Vice President Michał Nowak how Embraer is digitalizing the cockpits of your aircrafts. You mentioned in our discussion that you are working on a new system for landing and rotation that will be automated. Just a few comments about it, if you can share with our audience. Yeah, let me take a step back. Maybe English, yes? Yes, Okay. better, yeah. When I saw the topic of the panel, it's, I mean, the topic is so broad. Digitalization has so many meanings, and aviation has so many faces, from production, designing, operating the aircraft, and yeah, the intersection between digital world and aviation is so many points that yeah, half an hour is very difficult to decide what to zoom in. Definitely for us, digitalization has completely revolutionized the way you design the aircraft. Yeah, probably somewhere in the 80s and 90s, we moved from the paper designing to electronic designing, and this opened up to completely new possibilities. One good example for us is when we were designing the E2, our latest family of aircraft. It is the first family of commercial aircraft that has the dedicated wing for each of the member of the family, like with the 320s or 737s, typically the larger, bigger members of the family share the same wing. We have dedicated wings, and this is possible, among others, thanks to digitalization. In process of designing, I think we have virtually designed around 15,000 different shapes of wing. We've been managed to test them virtually, select, I think, around 15 of best candidates, only then with those candidates to go to wind tunnel testing, and finally to end up with the most optimized shape for the size and the shape of the fuselage that we started with. So this is one benefit of digitalization. You mentioned how digital world is creeping into the cockpit, or in general the systems. I think, yeah, there are two systems that we're particularly proud of. One of them is fly-by-wire. Fly-by-wire, the whole magic around fly-by-wire is basically in software, the way that you compute and calculate the control laws. But the main challenge within our industry is how to integrate the software into the design and the hardware, so to say. So whereas whenever you talk about fly-by-wire, I think the first company that comes into people's mind is Airbus, because it was the first manufacturer to really put this technology into wider use. But to be honest, the application of fly-by-wire at Airbus is quite limited, at least at Airbus 320, because fly-by-wire can have probably three main objectives. It can reduce pilot's workload in a first instance. The second application probably is around protecting the envelope of the aircraft and avoid any potential mistakes on human errors. But the third, and I think most important application, is when you start using fly-by-wire to optimize performance of the aircraft. And this integration between software and hardware is only possible when you design clean sheet brand new aircraft. Because Embraer is, I think we have designed and certified the highest number of aircraft among any manufacturer in the world. We certified, I think, 21 aircraft only in 21st century. Almost every year we develop a platform and certify it. And we work with a common pool of engineers across all of the projects, be it in executive aviation, military, or commercial aviation. So what we are using currently on our Embraers, we call this 4th generation fly-by-wire, because we had opportunity to design it, implement it, learn, redesign it, implement it, learn, and currently E2, thanks to having this advanced software fully integrated into design, we were able to
move the position of the wings so that wings and center of lift and center of gravity are very, very closely aligned. This has some disadvantages, but we can compensate them through the digital loss within the fly-by-wire systems. We've been able to significantly reduce the size of empennage and all controlling surfaces. This brings savings in weight, fuel burn, and CO2 emissions, but it's possible only thanks to the fly-by-wire systems. We've been able to reduce the approach speeds and hence improve the performance of the aircraft in terms of landing distances. I think this loop between hardware and software is something very, very interesting, and that moves the boundaries of aviation forward. I mentioned not about landing, but the takeoff system. One of the projects that we are developing, not yet certified, but something that will be brand new in commercial aviation, is the system for auto takeoff. We expect, I think, to certify it next year or within 18 months. This will be the system that optimizes the rotation, the moment of rotation and the angle, so that on the most challenging airports like London City, Florence, San Sebastian, where the takeoff distance is limited or there are any obstacles, using this system can give us another ton or ton and a half of payload, which means more passengers, more cargo, more money to the operators from those. So, as I said, this is only two of probably 1,000 different examples how digitalization is helping to move the aviation forward. But thank you for this great contribution. I really enjoyed this input, and we have learned a lot about your current projects and ideas for the future. So maybe now I would like to move to Julie Garland. Thank you, Julie, for coming to Poland. Welcome in Warsaw. You are one of the women who are shaping the drone industry, but you come from the manned industry. You are also an airline pilot, so for me, you are like a role model in the women's world, how to be successful in aviation. I would like to ask you, how do you digitalize your world? How do you connect manned aviation with unmanned? And what are your main services? What are your main plans for the future? Sure. Thanks, Joanna, and thank you so much for having me here. I really appreciate it. It's great to see the drone industry, the general aviation industry, and the airline industry all under one roof and discussing the same issues. So, again, I would really agree with digitalization. It's such a broad subject that we can touch on so many areas. In the drone industry, it's critical to the success of the industry because we can't use the traditional methods that we've used in manned aviation to have prolific drone operations and to keep the skies safe at the same time. So one of the areas that I'll just talk about, because as I say, there is so many different areas, but it's a CESAR project that we're involved in, and that's really looking at the integration of the skies and ultimately leading towards the integration of manned and unmanned aviation. So the CESAR project that we're involved with, my company is AvTrain, and we do the training and certification of drone pilots and operators. And we also do a lot of consultancy around the grant of operational authorizations and LUCs, and it's really pushing the boundaries. And we've done beyond visual line of sight flights in controlled airspace, fully integrated with manned aviation. So that's pretty unique in Europe, what we've achieved at our base at Future Mobility Campus Ireland down in Shannon. The CESAR project that we've been awarded, it's a €5.5 million project. It's 50% funded by CESAR, which is the Single European Skies Advanced Research Fund at Europe. And a big part of that is looking at the lower airspace management, U-space. So on the 26th of January, we got our U-space regulations, which allow for the management and control of lower airspace. So the airspace that traditionally manned aviation hasn't been using, the airspace below 500 feet, unless they're in an airport environment. Obviously, critically, there are other aircraft that use that airspace, such as general aviation aircraft taking off and landing at maybe at airports that aren't licensed airports. Also, military aircraft, search and rescue, police. So we have all of this traffic management that needs to take place. So the idea of the CESAR project, it's the project that we've been awarded is called ALU Air. And it's ourselves, it's AvTrain, so Future Mobility Campus Ireland, Shannon Airport Group,
and Collins Aerospace. In Ireland. It's in Ireland. It's based at Shannon Airport, and we have Collins Aerospace involved, which is one of the main partners, and also then Deep Blue, who are looking at the societal acceptance of unmanned aircraft, which is, I think, really a critical part of what we want to do, both from a societal point of view, but also from a manned aviation point of view. And really what we're looking at is various different use cases and how do we digitize the skies below 500 feet. That's ultimately what we want to achieve. As I say, the traditional methods of manned aviation, you can't have an air traffic controller giving instructions to a pilot that's not on board an aircraft. Yeah. So you have to have this system where you have the interoperability between machines, and you have, you're using every part of a technology that's available to you, whether it's detect and avoid systems, whether it's the actual airspace itself, whether it's detectability of the aircraft, conspicuity. And it's the combination of all of these coming together that allows for the safe management of lower airspace. We have use cases. We've set it up it's a 3-year project, and there's 3 digital sky demonstrators that were awarded funding. 2 of the others, one of them is a very large project. It has over 51 companies involved over, I think it's 5 member states. And then the other one is in the Benelux region. And the idea is we have 5 use cases, and we really start off from beyond visual line of sight flights in controlled, and looking then to move from controlled airspace into uncontrolled airspace, possibly into military regions, restricted airspace. How do we manage that transition from one type of airspace to another? Do we set up corridors? We don't really want to end up in corridors. We don't just want to be channeled into airways. We want to be, with drones, the idea is that you're low level and you want to move from one place to the other as efficiently as possible. And our use cases go all the way from that relatively simple, which we've already achieved, beyond visual line of sight flights, right the way through to cross-border operations. And if you think of Ireland and following Brexit, our cross-border operations now bring us into a non-EU member state. So it's really interesting to look at the structure of the ASA regulations that we have, and then flying an unmanned aircraft from that jurisdiction into another jurisdiction that's a non-EU jurisdiction. So we're certainly setting ourselves challenges over the next 3 years. Do you think that EASA law and the regulations that we have in place right now are sufficient to move this project forward? Yes, I do. But what we do need to do now is implement them, and we're taking baby steps. We were at the ASA conference, which we're going to talk about later on, but it was suggested by, I think it was Antonio Marchetti, that said the baby that we're growing, which is the industry, is about to take its first steps, and I really think we're at that stage within this industry and within the regulation. So the regulatory structure is there. What we need now is we need the AMCs, we need the guidance material, we need use cases, though we also need to push the boundaries of the regulatory structure that are there and actually implement it to its fullest extent, and really get into the nitty-gritty of how that regulation can be applied, and particularly applied safely across with manned aviation and involving manned aviation in it, and really properly integrating the systems that we're going to look at. We can't have this just completely segregate one from the other, and because it won't work and it won't allow either industry to really flourish properly. Thank you, Julie, for your contribution. We will talk about digitalization of drones with other airspace users later on, because we have Janusz Janiszewski, former CEO of Polish Air Navigation Service Agency, and he will talk about Polish solutions, Pansa UTM system. So we will compare 2 systems and 2 approaches, and I guess it will be a great discussion between 2 of you in the next panels. So I'm looking forward to it. Right now, from the digital cockpit, I would like to move to the digital office. We have Ewelina Szawlis with us. Ewelina is CEO and founder of Permits to Fly company. And Ewelina, can you tell us how do you plan to digitalize the office of the airlines? Good morning. Thanks, Julia, for saying about the... before I start to talk about our tools, I would like to thank Julia for saying about the digital sky. Yes, because it is not only cockpit, it is not only pilots and the tool to prepare the takeoff and landing. Yes, the environment is more wider than we think. I like to speak, when I speak about our tools, that on the ground we have a lot of invisible heroes. They are people who are
dealing with a lot of problems on the ground, and they prepare all to take off as scheduled was. And for me, this is very important because, as colleagues said, that could say about the digitalization of aircraft and cockpit a lot, we couldn't talk the same about the office. I think that we have only a system for watching the aircraft and the tools to flight planning. That's all. When I start prepare permits to fly, my system, really nobody believed me that this part of this work is still prepared manually, that all documents are filled in and just we take a copy and send to civil aviation authorities. If you go out and you may see our stand, permits to fly, and you can see the paper at the front. This is amount of paper that we have to send by email to different countries if you would like to get permission for landing for the fleet 80 or aircraft only in 5 cities. It is a lot of documentation attached to the application, and please believe me that I like to think about this. Like in Polish, we have saying that sometimes we have a lot of work that we have the wheelbarrow that is empty, and just we are running with this wheelbarrow because we don't have enough time to put something to this wheelbarrow. Just trying to do something. And I can share my job because I worked 5 years as a person who was responsible for obtaining these permits. Please believe me that you have so many work that you have to do as scheduled because you have twice in the year to obtain permission for all your airports, for all destination, that if in this moment somebody from the operational center will tell you about some kind of ad hoc that you have do something because some of the aircraft stuck at the end of the world, you don't know what you have to do. The first to run with this aircraft or to send your application because your airlines would like to fly in the next season to destination. So definitely we need tools. And permits to fly, the main is automating the most repetitive and routine task that the people do, to give them time to solve other solution where people are not replaceable. They have to do this. Any system will not do this. Thank you, Ewelina, for your contribution. So I am sure that your tool will facilitate a lot of paperwork for airlines, and permits departments will have your software. So instead of working hard and doing activities manually, they will have the software and they will concentrate on other activities and the growth of the airline in different fields. So I'm keeping my fingers crossed for your tool. I will come back to you later, but now I would like to give voice to airport perspective and Andrzej Gniatkowski. Andrzej is the head of strategy at Lotnisko Chopina and Polish Airport Enterprise. And today he will talk about digitalization processes at the airport. Yes, thank you very much, Joanna, for inviting me. At the beginning, it is clearly seen that I'm not digital. I have notes, and sorry for this. It's improper. We forgive you this time. Thank you very much. And
Don't worry, I will not read all of this just because it's too much. So I read it last night. I have written more, so don't worry. But just to comment, just a few comments. We are as well a part of Caesar family, and maybe we will have a time to discuss it, but I don't think so. But maybe in corridors or something. And as to comment that actually we are about the topics, few topics that we are searching, for example, for digital tools for lowering noise. It could be interesting. It could be interesting. And as well, we have a lot of paper, documents in paper, in Polish airports, in the back office, and we are working on it, obviously. But to be honest, to talk about digital era at the airport, I decided to talk about people in our company, because it is consistent with our strategy that the people are the most important, and we think that they will be important even in the digital era. So let me explain what our ideas are through the people we have. I saw that we will have a panel about women in the aviation industry. Actually, I'm happy and proud to say that digital era at the Chopin airport and the Polish airports have a woman face, because a part of Grzegorz Zajączkowski, our CDO, I will tell you about 4 girls, women, that are in charge of the most important projects in the Polish airports. So we done it. It's not a problem in Polish airports that there is no woman in charge of real important parts. I will take a look at my notes to try to be as brief as possible. You mentioned also the noise policy, because we will talk about aviation noise when it comes to continuous descent approach in London and in Heathrow. We will talk about a reduction of noise. So I think your airport also has some digital tools when it comes to this policy. Yes, but I'm not expert in this part, so I wouldn't want to talk to. I would like to hear about it, actually, not talk. But about it will be in the fuel panel. Yes. I will start from the CDO, because maybe not everybody knows what does it mean, even because it's quite new new role in the company's CDO. This means Chief Data Officer. And if you don't know what is it, you're probably not following the digital era trends. But his role is to understand what kind of data we have, in general, let's say, what kind of data we have, how to keep them safe, and how to manage them to earn more money. This is okay. It could sounds very sophisticated, but it's a real job in our company. And to say it in easier way, his job is to understand what is going on in the industry, in the managing data industry in this world, and to tell us what to do, actually, and how to improve our data managing. Okay, I have not too much time, so I will try to make it as brief as possible. So I have to mention Kamila Pendik, that is leader of our digital transformation at all. She's leader of a program
we have a lot of projects. For example, one of this project is paperless. So we want to turn from the paper to the digital at all. And I have to mention Małgorzata Biorum, that is head of cybersecurity. You can imagine that she has a lot to do, especially after 24th of February, when the war started. It's obvious that there is a lot of Russian attack in our industry. And I need to say about Ola Stycul, that is head of analysis department at Chopin Airport. She analyzed passenger flow, and not only passenger flow. She analyzed the capacity problems at the airport with, of course, digital tools. And for example, passenger flow, where could be problems and how to solve them. And I have to say about Magdalena Lipińska, that is head of airport operation plan, that we are creating with several airports. We have a project with several airports around Europe to create the digital tours for Airport Operations Center. Airport Operations Center is actually new part of airport, that we gather all services in one place, from police, from border guard, from firefighters, in one room to operate better the airport. And now we are preparing better digital tools for them. Okay, I know that I took a lot of time, but I think it could give you the outlook, how it looks, how are the biggest problems in our industry, I mean airports. Thank you for this contribution, and I would like to move to aircrafts one more time. So my next question is to Mr. Michał. Please elaborate how the digital era landed in Embraer. Was it more revolution or evolution? How did it happen? Can you take us through some years of the history? I'm probably too young to tell you how exactly it happened, but also I think it was a process so long that for sure it wasn't a revolution. I think it would be surprising to me if anyone could really point to the year or date when that digital crept in. But I think it's particularly interesting for me to think of history of Embraer in the context of digitalization. Embraer is a company that was established 53 years ago in the very, very early 70s. And we tend to say that back then Brazil was an economy that wasn't even able to put together a bicycle. Yet somehow there was a visionary that set an ambition to build this industry basically from scratch. This person named Osiris Silva, he believed that if you want to build an aircraft, you have to invest in education, and Embraer started actually around the university, the school for engineers, civil aviation engineers. Within this school, the project of first commuter aircraft was developed, and around commercialization of this aircraft, Embraer was founded. And since then, every single decade, we have pushed the boundaries from 9-seater to 19-seater, from then introducing the pressurized aircraft, then jets, regional jets, and I think this is when Embraer went global through E-jets, where we started to attacking the international markets, and now E2s, the biggest aircraft that we have ever done. And none of those steps would be possible without adopting the digital tools and processes that we talked about. Yeah, I think there's a journey along digitalization. Changing the topic a little bit, one thing I wanted to mention towards the end of the panel also, because all of us seem to be talking about digitalization and digital tools as a solution to the certain challenges, as a kind of a positive contribution to aviation. When I was thinking about this panel, one thing that crossed my mind was
is there a flip side, and how digitalization may be a little bit of a risk to our aviation? Because for us, our sales and our business is directly connected to the demand for passenger services. We tend to closely monitor and analyze the trends, and for many years people were asking how the technologies such as Skype, Zoom, or other video conferencing systems that represent new technologies and digitalization, can they affect our business? Just to illustrate it, I think in the middle of COVID, the market capitalization of Zoom was bigger than market capitalization of Boeing, Airbus, and Embraer combined. So it's not purely theoretical risk. I would leave this question probably open to debate on another panel, but I think we don't have to worry. Our business is not dying, but we definitely see that post-pandemic there are structural changes in the demand, and especially in the business traveler behaviors. So yeah, digitalization can be a double-edged sword for aviation in a way. Yeah, I fully agree, and there are also benefits and challenges and also some dangers. So we need to make it in a moderate way in order to make it profitable for our sector. We still have 10 minutes because we are starting our drone panel at 10:20. So I have 2 questions to our 2 charming ladies. I will give you the voice because I know you are trying to say something. Yeah, but maybe I can sum up my previous speech in English because I started in Polish language, so maybe I can sum up my previous speech in English. Okay, so if you can do it, go ahead. Yes, as I told that we started the digitalization process together with Boeing 787 in 2012 in a lot of Polish airlines, and pilot attached era with electronic flight back in 2017. But with regard to Evelina's speech, previously Evelina told about the permits from Operation Control Center side. Now we are finishing the project of the electronic version of the paper electronic flight plan. Now we are finalizing the certification process, and I would like to tell how it will shorten the path from the Operation Control Center and also the cockpit crew, because it was also very big problems. For example, when you release this ID switch from ID1 operation plan, and the crew is already prepared for the flight, and it was, last minute change with documentation, for example, with zero fuel weight before departure, which caused need of the release of new flight plan, and then you have to wait to when you start in the Operation Control Center. You are sending the documentation package, new documentation, big package, to the handling company, which is, for example, on another side of the world. And then this handling department have to deliver this documentation to the aircraft. And now when we have an electronic version of the papers inside our electronic flight plan, electronic flight bag with the connection, you can shorten to the minutes because new ID version of the flight plans can be delivered to the cockpit in the minutes instead of 10-15 minutes, which cause very big, sometimes, delays with departure around the world. I remember when I worked as a ground handling coordinator, and we were waiting on some aircraft for the flight plan, yes, because something was changed. So it was about the 40 minutes, yes, this delivery. So it is a lot of time lost for everyone, for passengers, for crew, for airlines, yes. Yeah, so all that tools like SATCOM, etc., and internet connection on the ground in the cockpit is very helpful to shorten the time between the Operation Control Center and the other responsible offices in headquarters and the cockpit side of the aircraft.
Yes, you said about the 40 minutes to 2 minutes, yes. I will tell you about the hour save timing because we could make this time shorter about the 30 hours per day if in office work 5 person and they work 8 hours and generally they prepare these documents and it is about the 80% of their time and they will prepare about the 5, 6 depend of complication of application with all documents. We could do this by 3 clicks. It is 5 minutes per person, per application. This means that we save 30 hours with this team per one day. And you said that you asked about is it digitalization of evolution or revolution? I think that for organization, for sure this is evolution. But for people who many years worked with paper, this is completely revolution. And they are afraid. And what we concentrate with our system, that this system has to be very simple, useful, and it doesn't matter if your employee has 20 years or 50 plus. Because we had in office a lot of people 50 plus, and they afraid tools just, and we are concentrate to help them. Yeah, it's a very good conclusion that actually people are afraid of new technologies because they think they will lose jobs. But I guess all the high-tech companies, including IBM, for instance, have this policy to save a workforce and to save workplaces. Ginny Rometty, my favorite CEO of IT company from US, she's right now retired chairman and CEO of IBM. She says that she's trying to create new jobs for her workforce because she doesn't want people to lose jobs due to AI and machine learning processes. So I guess all new tech companies have to think about employees, current employees of airlines, airports, to save working places. But I guess, as Andrzej said... I would say that, if anything, the only problem in aviation is now shortage of people to work, so be it on the pilot side, ground handling staff, so I think we still need a little bit more technologies than to resolve the problem of shortage. Yeah, I fully agree. So because our panel has 6 more minutes, I have a question about eVTOLs to Julie, because we talk about eVTOLs a lot in Europe, and I would like to ask you what is your standing point on air taxis and eVTOLs, and also how can this help the digitalization processes? Sure. So I suppose when we look towards the eVTOL industry and we take the unmanned industry as it is now is the building blocks and the foundation stones for what we're going to have in a couple of years' time with the, this advanced air mobility, whether it's urban air mobility, innovative air mobility, as it's now being called under the new EASA regulations that are being introduced. And that can't exist without the digitization, both the digitization of the skies, of processes, of the automation within the aircraft, so that the pilots that we're using to fly these aircraft are, they're in virtually autonomous aircraft. So we won't be taking pilots, we can't take pilots from the manned aviation industry. There's already a shortage there. So these are new pilots, but it'll be the level of automation and the level of digitization within the roles, but also within all of the processes. That's the only way that the industry can work, is by the day-to-day human element being reduced to a process where they have oversight of the industry rather than being involved at micromanaging every single step of the way within the industry. So when we look towards the eVTOL industry, we have all of these OEMs like racing towards certification and still using the manual processes that we use for certifying an aircraft, which takes years and years to get to an aircraft from a design stage on a table to actually even through the test flight program. Like the test flight programs that we're going through now with the OEMs are very complex because we're traditionally using
test flight areas that are a desert environment. And now we want to go and test fly these aircraft. You know, we don't need to bring them to a desert environment to go and test fly them. So one of the things we're looking at, and we're building out of Shannon, is a proper test site for not starting now with what we can do right immediately because we have the regulatory structure, and that's with using drones, but also then pushing up through in the specific category. We have what's called SAIL levels, which are the specific assurance and integrity levels. And what that means is how robust are the mitigations that you put in place in order to maintain exactly the same standards and level of safety as we have in manned aviation. So as we move up through the risk, we have to put greater mitigations in place. So therefore, if we want to go and test fly and do an R&D project with these aircraft, we have to fly them in a remote area. We're pretty fortunate in Ireland that we have the west coast of Ireland and we have the Atlantic Ocean right beside us. So we have an area where we can really put forward and allow for this industry to be really safely developed. And to grow in an environment that we can then start introducing it more and more and increasing that risk, you know, bringing it to Shannon Airport and bringing it into controlled airspace and interacting with manned aviation and then bringing it across all of Europe. So, but all of that relies, and it's back to the processes, even the certification process we have. For the unmanned aircraft now, we have a design verification process, which is similar to a Part 21 you know, design organization process where or certification process, should I say, for our worthiness, for initial and continuing our worthiness. But the design verification process is still a manual process. It's still producing pieces of paper. And we heard at the EASA conference, which again I know we're going to talk about, but that they're talking about 30,000 flight hours for a VTOL aircraft. Like we can't, you know, we just no way that we can have a 30,000-hour flight test program to get these aircraft into the skies. And that's even looking towards within the design verification process for smaller unmanned aircraft, having a 30,000-hour flight test program. It's just completely undoable. So I know we're going to talk about SORA and SORA 2.5, so I'll talk about that a little bit more when we're discussing that, because there is it's available for comment. Yeah. So I think people really need to look at, you know, the realistic application of the rules and regulations as we are now. We have to keep our 10 to the minus 9, and we have to keep the equivalent level of safety as manned aviation. We can never dip below that, but we do have to look at the processes that allow us to get to that point safely, but also, you know, in an efficient way and in a realistic way. Yeah, of course. I think sometimes the regulations are just going too far, and they are really a real barrier to develop the market. However, I guess thanks to companies like yours, we have people who actually come from the manned aviation, so they understand the processes and they understand the flying operations and they know how to influence regulation. So I'm very happy that you are working on it, and I know that we will fly eVTOLs one day. Can I just make one other point as well? And it goes back to what we talked about the you know, the risks involved with the digitization of what we do as well. And I really think that we have seen over the last couple of years, particularly, the massive increase in cyber attacks that are taking place. And if we want to really properly digitize the industry, we also have to significantly ramp up the cybersecurity and the processes that we put in place and the protection of those digital systems as we move on and become more and more reliant. We've seen I know Aer Lingus themselves had a 2-day shutdown recently because of a systems failure. It wasn't a cyber attack, it was just a systems failure. So we can't have that an industry has to stop. We have to have redundancies built in to the digitization and cybersecurity. So protect it from itself and protect it from external influences. Thank you, Julie, for this last conclusion, and big bravo for my guests. So Julie, you stay with us for the drone panel, and Ewelina, big thank you for your contribution. Michał, big thank you. Dziękuję. Dziękuję, Andrzej. So ladies and gentlemen, now we will talk about drone regulation. I see Alexander is getting ready for the panel, and Janusz as well. Alexander, please take a seat. One more time, thank you. One more time, thank you. Janusz, thank you.
And I have two experts online. I would like to ask Paweł whether my experts online are ready, Mr. Yves Morier and Anne-Marie Huet. Perhaps they will join us virtually. So no one is joining us virtually so far, but let's give it a try later on. I would like to ask Janusz, who is the former CEO of PANSA, our Polish air navigation agency. How do you see the U-Space developing right now? Good morning, everybody, and thank you very much for the invitation. And I hope that I will manage as the first person in this panel, because I was the CEO, but also the active ADCO until the end of my career. So for almost 25 years, I was the ADCO on En-route Center in Warsaw here. And about the U-Space regulation, first of all, I would like to say that I'm a great fan of that, because we talk about the digitalization, about the infrastructure, about the technology which is in the aviation, and I must admit that because I'm in the aviation not only since the beginning of my career, but whole life. My own father was a pilot, and I see how it's changed. And I must admit that most of the cockpit now are like the space rocket shuttles, comparing to the aircraft which I was flying as a kid. So I see the changes, but as my colleagues previously said, the digitalization is not in place everywhere in the aviation we're supposed to be. So the U-Space regulations gives us the opportunity to really, from the back door, to introduce the digitalization in the lower airspace. I'm not saying about the eVTOLs only, because eVTOLs is the future, because we need to have a proper attitude as the community, as the people, as the persons who will be involved and who will be traveling that kind of means of transportation. But I anticipate that the technology which will be in place and which is forced by the regulation 664 and the United States regulation, because I would say that they are very comparable. There are some difference, but will force us to introduce a proper technology which will allow us to track, to monitor, and to separate all this traffic within the air, which we are now doing manually, despite that I have the radar, secondary radar, or the other systems which are supporting in every action of the ATCOs or the managers, aviation managers. So the U-Space regulation I see as the leverage to introduce more digital solution, more automated solutions, are more autonomous. So I'm very happy that from the 26th of January we have that regulation in place, and I'm very keen that the industry will push not only the FAA, not only the EASA, really to make much easier to introduce that and to put the technology, to introduce the proper technology. So I'm very, very curious what's going to happen within just the next coming 2 years. And as I said, very happy that that regulation is, despite it is very complex, especially the means of compliance, the guidelines which are together with the regulation. But nevertheless, I hope this is the good beginning of the journey, especially that we have the framework now. Thank you so much, Janusz. I like to talk with Janusz about airspace because he's also air traffic controller. So he sees 2 perspectives as Julie from the manned world and also unmanned, which is what we want to do. We want to combine 2 aviation universes. So it's always great to have someone who has knowledge, big knowledge about the 2 universes. So Julie, please tell me, you were participating in this amazing conference of EASA lately on SORA. What are the developments on SORA, and what are the new improvements for the drone community? As many people complain that SORA is too complex and it's not adaptable to the market, it's not really fostering the market, and it's a great barrier. Do you give us some hope that it will be better? Sure. I think that SORA, just to give maybe the origins of SORA and where it came from, first of all. So
SORA is Specific Operations Risk Assessment is what SORA stands for, and it's been developed by JARIS, who are the Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems. So JARIS is a global body made up mainly of aviation regulators from around the world, and then it also has an industry stakeholders board. I actually just started on the steering committee of the industry stakeholders board as of last week. But so it takes all of its information from regulators, but it also takes significant input from the industry. And what they did was they built a tool for risk management. And the tool for risk management allows for everything from the simplest operation, or should I say anything that falls outside of kind of the hobby category, outside of the open category. So slightly higher risk operations from Sail 1 operations right the way through to operating large aircraft unmanned in the specific category. And so it's a very flexible tool that allows for all of this. What it does, it first of all looks at the ground risk. So how many people are you affecting, uninvolved people on the ground, whether they're sheltered or not. And then it looks towards the air risk, which is where we need the really significant changes. SORA 2.0 looked at just looked at completely controlled ground area. So where you had no uninvolved people and the entire flight would take place within that controlled ground area. And then moved on to what's a sparsely populated area, which was somewhat around 250 persons or less per square kilometre. And then it moved to just anything above that was a populated area, and then you had assemblies of people. So you really went from this, rural to everything else, and there was no differentiation between them. So the big change in SORA 2.5, which has just been introduced, is much more quantification and actual analysis, both static and dynamic population densities. So what we'll look at is how many people are actually at risk from the operation that's taking place, rather than purely a population density if you're flying over a city environment. Because even if you are flying in a city environment, the chances are a lot of those people are actually working in offices or are indoors during the daytime. So it's looking at the actual amount of people. So that's probably the biggest change with SORA 2.0 to SORA 2.5 is taking into account what they call sheltered people. So you don't have to include them as part of your calculations for your density and your population, as long as you can stand over those figures that you're presenting. So that's the biggest change. SORA 2.5 does not address any change in the air risk. And I really think that's actually quite sensible, because we need to do this. What JARIS, when the SRM working group sat down to look at SORA 2.0, they said, where are the really big things that are causing people problems? And the biggest issue was the density of the population. How do you quantify that? How do you manage it? And how do you allow for graduated risk profiles? So they've prepared this SORA 2.5, and they really look towards M2 mitigations, which are, if you not only, first of all, you protect and you look at reducing the amount of people that you're exposing to risk through an unmanned aircraft operation, but then M2 mitigations are where you look to how do you reduce the impact dynamic. So if there is a failure of the aircraft, how do you reduce the lethality of that failure? So do you put something like a parachute on board the aircraft or any other means of reducing impact dynamics? So they're the two really significant changes. They've also split out what are called the M1 mitigations, and they really look towards the sheltered option, first of all, but also then reducing the actual people at risk. So it's well worthwhile. If anybody is, I know we've got lots of people online as well, so please take a look at the JARIS website. It's published, it's open for consultation. We really have an opportunity to shape the future of the unmanned aircraft industry through the consultation process that's going on. The consultation process that's going on is open until the 6th of March. Now, I think it's a 288-page document, so you'd want to start looking at it today to really make an effective contribution, because it's a lot to get through, and you really need to kind of understand SORA 2.0 and then move on to SORA 2.5. But it's really of value to make a contribution, and I'd appeal to anybody who's involved in the industry, both in the manned aviation industry and the unmanned industry, to make comments on it, or as people who are just interested, because these things are going to be flying over your head. So I think everybody has an interest in what this risk management tool is going to allow for in the future. But it's a really progressive step that we're making. And SORA 3.0, the reason it's called 2.5 is because the air risk hasn't been addressed. And I think that's
again, just one more point on it, it is actually really positive because we have the use-based implementation date was only the 26th of January. So we need to let that start to develop as well before we really start significantly changing the air risk. We only have 4 categories of air risk at the moment. And that goes from category A being an atypical airspace where you've completely segregated the airspace and there's no possibility of an aircraft being there, to actual airport operations being Class D. So again, we just chop it up into 4 pieces at the moment, and we need much more differentiation between the different air risk classifications. So that's about as quickly as I can give you the breakdown, but I would really appeal to people to take a look at the document, have a look at it, review it, see what the changes that are coming, particularly, as I say, in the ground risk classification. And if you're actually in the industry, it's critical because it's the future of the industry. Thank you, Julie, for that. We will come back to Sora later, but I see that Anne-Marie is getting ready for our discussion. Bonjour. Hello, Anne-Marie. Do you hear us? Yes, hello everybody. Great to have you here in the panel. I hope the voice will be just perfect for the discussion. Anne-Marie Huet, she's a CEO and founder of Pilgrim Technologies, a great drone company that I had a pleasure to visit 1 year ago in Nantes, in the north of France. And she's also vice president of ADIF, so the Drone Manufacturers Association. And I would like to ask you, Anne-Marie, what kind of facilitation are you working on for the drone producers? I know that you issued, as ADIF, white paper some weeks ago. Can you tell us what was it about and what challenges drone producers have on the French market? So we lost them. Okay, so I hope they will come back. We are sorry about this poor connection. I'm sorry, Anne-Marie, about this poor connection. I was just asking you about the white paper of ADIF, because I'm your fan on LinkedIn. I'm also a fan of Julie, so I am following you too. And I know that ADIF has produced a white paper some time ago. It was, I guess, focused on drone manufacturers. Can you tell us what activities do you undertake in order to facilitate life of drone producers on the French market? Yes, thank you. Hope it will not freeze again. First of all, I really would like to warmly thank you, Joanna, for your implication and all the energy in the services of drone you put. And I think you're really a kind of beautiful social link between all of us in Europe. So thank you for your passion. Thank you so much. In France, I'm a drone and robot manufacturer since more than 12 years. And actually, I'm part of an association of manufacturers named ADIF. So it's the Association of French Drone Manufacturers. We have grouped together because we know that in order to climb the ladder of drone certification, we are going to need to have collective intelligence to share good practice, but also to above all to work with the notified body of tests and trials to obtain the marking on our drones. It's something that a bit afraid for us because we are not ready for that. We said we are manufacturer, but we are not industrial. Actually, we are on-craft manufacturer, and the step is very, very high to become an industry, a real industry. And one of our worries, something that it's quite a lot of worries for us, is the implementation schedule of the legislation. Writing the standards take time, okay, it's normal, and I even find it quite reassuring that we are in a real time for debate. It's so important to discuss of that and to take time to write the legislation.
But in other hand, we saw some transformation, like the ISD-STAN work group that became a CNEN work group, and we don't really understand how it will help us. Not sure that it will allow us to go faster. On the contrary, these administrative constraints make us lose even more time. So we didn't see how it will help us for that thing. Then we are a bit worried about that part, and then we really like to find a solution to help all the work. And to find a way to go faster on the way that we know exactly what happened in these work groups. I see the date when all operational drones will have to be marked coming up quickly, and a drip feed of the text. In our part, as a manufacturer, we know that we need time to analyze, understand, redesign, produce drone that will meet these standards. And I think it really could be so interesting to set up a sort of technical information meeting, something like that, at least twice a year, which will present the work of the groups to manufacturers, to exchange the views and the direction taken by all these work groups, and help us to move in the right direction for our R&D, and perhaps motivate some of us to join the work groups too. um, as French manufacturer, actually, if I have just one message to pass on, it will be something that we are quite worried about the schedule for the release of the standards. And we would like to have a better vision of the progress of the work, and that goes along in order to move forward. Thank you, Anne-Marie. If you can stay with us, it will be great. We have 30 more minutes to go in this panel. Before I will go to Yves, I would like to ask Alexander about his view on legislation. Which areas of the globe have the most convenient drone law for the drone companies to foster, to make some drone business? Where do you have your clients as PwC, and where do you find the legislation the most convenient for our industry? Sure, thanks for this question, and hello everyone. My name is Aleksander Buczkowski, and I'm a director leading PwC Global Center of Excellence in Drone Technologies. So indeed, I do not represent European drone perspective, but rather global drone perspective. And maybe a first comment is that I look at drone regulations in a little bit different way than probably most of you here, because I don't have any relation to aviation. I'm an engineer focused on geospatial data. So for me, drones are in fact platforms that are carrying a sensor to solve business problems of different organizations and companies, governments around the world. And what the new European regulations are bringing is, first of all, a hope for return on investment for the users of drone technologies, because flying within visual line of sight basically means that you are not using the technology effectively and efficiently, especially for large linear projects or basically any large drone operations. Basically the numbers don't add up. With now the vision and already first implementations of large-scale BVLOS flights,
we are seeing this this return on investment finally as an important decision parameters of companies actually adopting the technology, which is a great first step. And looking at the global perspective, maybe I would like to also mention something that I've noticed is that the role of regulations is not only to regulations and regulators. It's not only to regulate, to enable things that are or operations that are not allowed currently, but it's also to facilitate and to really work towards the adoption of the technology. And we can see some of the examples. For example, Switzerland is a great example where FOCA is really fostering the adoption of the technology. And we can see this progressive approach to performance-based regulations where you basically evaluate every operation or every set of operations on its own, and you just don't really cut it because it's not meeting the requirements. And we can see that all across the world. There are some notable examples. For example, Ghana, which is an interesting case. You might have heard about Zipline, the company that implemented in Ghana and Rwanda, and now Nigeria and a couple of other regions in Africa and around the world, large-scale drone delivery missions of medical goods and blood. And there you could see an open approach from regulators to actually discuss and find a solution to implement some innovative approach to solving important social issues. And right now, when a lot of people think about Rwanda or Ghana, they do not think about poor African country. They think about drone delivery. Right, so this really turned around the way that people think about a given country. Unfortunately, when we look around the world, besides developed countries, we don't see too much capacity within regulators or air navigation service providers to work with companies, but they are open to. We work a lot in Latin America, so in Latin America they are very much open to these discussions, but very often lacking of resources to actually to take it to the next level. But I think that the whole work is looking at Europe and is looking at the US. Europe is now probably leading the charge. US will try to follow up. So I think that I envision 2023 as the kind of a breaking year where we'll finally see mass adoption of technologies like drone delivery and much more BVLOS flights. So this will be really a turning point in how we perceive the barrier that regulators are putting at the industry that is finally unleashed. Thank you, Alexander, for your contribution. Now I move to Yves Morier, who is already ready to give us some insights about the evolution of the drone law. Yves was one of the first experts, who was involved in shaping of the regulatory framework for our industry. Yves, could you tell us a bit about your contribution to the drone legislation? Well, thank you, Joanna. Good morning, everybody. Thank you for having invited me. I'm obviously glad to be here.
What I can say, well, I certainly contributed. I was part of a team. What I can say is that Europe certainly has made quite a big effort in order to develop the rules. We have now adopted the rule for technical approval of drones, adopted rules for operation of drones using the three categories: open, scientific, and certified. We have adopted a use space regulatory framework, which is now complemented by a set of advisory material in order to help to comply it. So certainly in Europe we have quite a robust set. Now it is very important to make that set evolve, taking into account experience. I was attending yesterday and the day before yesterday a workshop organized by EASA on the change of the methodology to use in the specific category to make the risk assessment. So that's another good example, I would say, of progress being made. And I would certainly encourage everybody to comment on the JARUS side, because JARUS has, I would say, published that regulation, that methodology for comments. I would certainly encourage everyone to comment in order that this methodology, which is a key of the specific category, could be adapted and be fully appropriate to what it is supposed to do. Thank you. Thank you so much. Julie, you wanted to add something? Yeah, I just wanted to comment on the performance-based, performance-based regulation and risk-based oversight, which was just mentioned. And, I think that because we have such an innovative industry, we actually have to have performance-based regulation. We can't have prescriptive regulation. And I think certainly Eve will agree, and I think Eve is one of the very strongly proponent of performance-based regulation, and then risk-based oversight as well. Mm-hmm. So when you look at operators and you look at the structure that they're operating in, the risk their operation is, the frequency of operations, that they're the people who are looked at, because it gives the regulators then examples to start looking towards the regulation of the industry. And the other thing is just to comment from the global perspective, JARUS and SORA 2.0 is a global standard. It's been introduced from, JARUS is made up of global regulators. It's not a European instrument. It was adopted into the European regulations, and SORA 2.5, we're very fortunate that EASA are looking to JARUS and will accept the stakeholder consultation that JARUS have carried out. So rather than carrying out an additional stakeholders consultation, this is where this conference came from, is they really want to promote this consultation period, because that is the EASA consultation period as well. So if you want to make your comments, you need to make them now. There's not going to be a second round of consultation when this gets implemented. It will be directly implemented into the EASA regulations, into 947. With small amendments to it, obviously, to take it from a global standard to a European standard. So, for example, it might say the competent authority, whereas now it will say EASA or your National Aviation Authority. But they're very minor changes. They're editorial changes, if anything. And the other thing is just on the global standard, is that SORA has been accepted all across the globe, and it's seen as a standard that has been used, has been implemented, and is effective. And unfortunately, even though the FAA were very, very involved in the development of SORA, they didn't adopt it. They went down the Part 107 and waiver route rather than using SORA. But hopefully we'll get them back on board at some point, and and actually have it truly as a global standard. But I would see say your role in it. Definitely.
Okay, thank you, Julie. And tell me, do you see some drone companies approaching you in order to help them shape the comments? Because many companies, they want to comment, but you know, to make it in a professional way, it's really challenging. I see a lot of drone organizations, for instance, Drone Alliance Europe, which I'm also helping. They try to help its members to shape the comments. But I see that this is a big challenge because there is so many things to change, to modify, to go through again. Do you help, Sure. or any Irish associations are helping to make comments? So, so Avtrain, so my own company, we will be making our own comments, but it's made around the basis of the impact that it has on us and on the future of how we go about pilot training, particularly operator authorizations, operations manuals, predefined risk SORA risk assessments. How do we, where's the barrier, where's the step over from a predefined risk assessment into a SORA? So, like personally, I have a very strong opinion about quite a number of aspects of it. But I'm also the vice chair of the Unmanned Aircraft and the founder of the Unmanned Aircraft Association in Ireland. And that has a very different approach to how this, you know, what the comments should be. So I'll be helping them write the comments in response, but they will be quite different to what my personal comments are going to be. And then as part of the Unmanned Aircraft Association, I sit on JEDA, which is the Joint European Drone Associations. And JEDA, we set up last year, and it's really carrying some influence in Europe now, which has been really positive because it's an association of associations. So it's really taking the you know, the voice from the ground, the voice from actual operators in individual member states, and then bringing them together. And I know Drone Alliance, Drone Alliance Europe is very much looking at operators and looking at people who are actively involved. And I suppose whereas JEDA is very complementary to that because it's looking at associations, you know, an association of associations. And then as part of JEDA, then I sit on JARIS, on the Industry Stakeholders Board, also on Working Group 1, and also now somewhat involved in SRM as well. So there's so many different facets to this, and then we also help individual companies as well. So we would talk to individual companies where we've prepared either their operational authorization, or we're currently working with 3 individual airlines who are looking for LUCs, for this Light Unmanned Aircraft Systems Operator certification, which is the equivalent of a drone AOC. And so we have 3 airlines going through that process at the moment, and their comments are going to be very different to what an association might be, or to what we would be as a certification body. So there's so many different facets, and it's trying to put yourself into that operator's shoes, or the pilot's shoes, or the operator's shoes, or the association's shoes, or the organization as well, because it will have an impact on how organizations are structured as well. So yes, is the short answer. For sure, we really are, but it's also being able to have that diversity of thought, to be able to look at it from so many different aspects and from so many different angles. And you'll know as a lawyer that that's what it's about. It's about being able to put yourself in somebody else's shoes and being able to see it from their point of view and apply the law to that, and how the law will ultimately affect them, and the changes in the law particularly. Yeah, that's true. Thank you for your contribution. I really like your answer, because it shows that all the stakeholders involved in the drone sector need to cooperate, and it doesn't matter which company or which association is providing comments. We are working for our own well-being in the future and the well-being of our industry. So it's a collective work, and we need to stay together. We have a new word, which is co-opetition. And you know, and I like it. I really think that in this industry, we you know, particularly in the unmanned aircraft industry, where we look at what we're doing, stepping into the realm of the manned aviation world, you know, co-opetition. There's so much business out there for everybody. We all need to actually cooperate with each other at this point to make sure that the industry as a whole moves forward. So co-opetition is our new buzzword. Thank you, Julie. I have a few minutes more, and I would like to go back to Janusz. Janusz is one of the best U-Space experts in Poland, and I would like to get his insights on what's on about U-Space in our country.
Okay, thank you for that kind introduction. Yeah, but that's true, because I will comment a little bit what was said just previously, a few minutes ago. First of all, because you asked about the different approaches in different countries and openness to the introduction of unmanned aviation, I must say that until 2019, Poland was, I would say, a major player and most advanced in the legislation. I must admit, when we introduced first and only in one certified UTM system in Europe, because Poland is having that UTM system, which was Operational, which was deployed 220. on February 2020, as far as I remember, when I was the CEO of BANSA. So that was the first UTM system, and we had to downgrade the system because of the legislation and the framework. I'm not saying that legislation is bad, but I'm saying that sometimes legislation is not following or not is spinning together with the business, and that's the normal, natural way. Of course, we need to have the legislation, we need to have the consultation process, and I'm very favor in that, but we have to understand each other, because I see, and this is what I recognized recently, that the stakeholders are not understanding each other, because drone users, drone operators, they want to fly freely, but they forgot about one thing, that the drone is treated according to the law the same as the Airbus 320, Boeing 737, or Airbus 380, or 747, the last one, especially the 800, which was just launched recently, just a few days ago. So this is the same, and it is even stated in the legal framework that this is the unmanned aircraft, the same as the other aircraft. So it has to be treated like a normal aircraft, but unmanned aircraft under special circumstances and conditions which we want to fly within the airspace. But U-space regulation, what gives us? Gives us the opportunity. First of all, give us the framework, the fundamentals of the future shape of the lower airspace and the trajectories, missions which will be fulfilled within that lower airspace, and give us the opportunity to enter the business inside the aviation, because I'm always saying that the aviation is very closed group of people who is developing. But this example, I would like, I'm always showing that example. Do you remember when we started to use the text messages in our phones? It was the 90s, as far as I remember. And do you know when we introduced in the aviation, the manned aviation, the technology which allows us to send text messages to the pilots, to the cockpits? It was exactly 2018, 2019 in Poland. We introduced so-called CPDLC in February 2019. It took 20 years in the aviation, really, to fulfill the requirements or to put the technology inside which allows us to send text messages from the ground. So can you imagine how inertial system it is? I understand why, because we need to have a safety, but U-space regulations gives us the opportunity to really enter the technology, to really enter the business, because all the U-space providers can be, from the market. It can be everybody, even me as the Janusz Jańszewski, who will just file, the proper papers to the CAA and say, I want to be a U-space provider. First of all, I have to fulfill 6 services, which are needed according to the regulation. But nevertheless, it gives us the opportunity really to enter the big technology, to enter the business, but we have to understand each other and we have to know what is our role and what will be the future role. That's why I like that so much, the U-space regulation. And as I said at the beginning, I hope that until the end of 2024, the aviation world will change totally. I'm not saying about the eVTOLs, but I'm saying about the UAVs, because I just spoke recently, a few days ago, with one big parcel company in Poland, and the parcel company which delivers every day, for example, in Warsaw, more than 180,000 parcels packages, and they said, we want to use drones. So even if we, for example,
take 30% of the daily deliveries, it means that we would have to handle within the 30 up to 50,000 BVLOS operation within one day. So you see the perspective, you see the chances which are in front of us. Only what we need to do, we need to have the technology, we need to have the digital solution, AI solutions, and we need to have the proper law, legal framework. Yeah, that's right. Thank you, Janusz, for this contribution. I guess that, as you said, statistics show that we need to have moderate law, and we need to really work on the legislator to improve the moderate vision of our sector, because sometimes in many European countries or in US, the vision of the safety of regulator is just too overwhelming, and it refrains business from developing. So I guess here in Europe we are doing everything we can to accelerate the business, and Poland, France, Germany, also Ireland are great examples of the countries where civil aviation authorities are really working closely with the stakeholders and trying to provide the best law possible. However, it is still a big challenge, and there are many discrepancies in the legal system. I hope we will all contribute to the good drone law. I would just add one thing. We're forgetting about just one part of the world, which is now speeding up very much and is very close to the Europe, or even sometimes I anticipate that they overheaded us. It is Middle East. We are forgetting about them, because if we take into consideration United Arab Emirates, and especially Dubai, they are very well prepared to the UTM and the whole U-space concept. Yeah, but they are also using European technology. I know that big European players are based there, and they have an amazing help from Europe. So I hope that our industry will move faster than Middle East, and we are here to make it happen. Just to finish our panel, I would like to ask Anne-Marie to comment about the French U-Space. Anne, you have 2 minutes because we are finalizing this panel, but I would like to find out how the French sector is shaped by Nicolas Marcoux, Antoine Martin, who are working on the U-Space regulation. And is it true that in France, USSP's number is the largest in Europe? Yes. Hope you can hear me again. Yes, our CAA do an amazing work, be part of Juris 2, and the work they made is really amazing to help us to test new possibilities with drone. They have a very nice team that work together with operating companies or manufacturer to drive us in the right direction. And then actually last year they allowed something like more than 80 SORA in France. So it's a very massive work they do to help us to implement those SORA. Actually, it's quite difficult to answer to SORA. The methodology is here, but not really clear for user. There is a massive work to do to meet the need of the manufacturer to be helped to understand the SORA and to be able to answer to SORA. So we really are lucky in France to have Nicolas Marcoux and all his team that really the best help we can imagine to
to help us to work in the Sora and the other scenario, because we also have the ST1 and STS1 and STS2 that we can use in France, but we still can use our scenario, local scenario. Actually it's really easy to find new solution with drone and to implement new tests and new try to develop the drone business. So Thank you so much. we only can thank them for that. Thank you so much. Thank you, Yves. Thank you, Anne-Marie. Thank you, Julie, Alexander, and Janusz. We have another drone panel at 2:30, so please stay tuned. We will have the same speakers and some additional ones. So I invite everyone to continue this drone talks, and big thank you and big bravo. Thanks, Joanna. Thank you so much. Thank you so much. Dzięki, Aleksander. Janusz, super, dzięki wielkie. Thank you, Yves. Thank you, Anne-Marie, and see you soon. Now I would like to introduce my speakers from EFB panel. I would like to welcome Leszek Tejwan from LOT Polish Airlines and his team. Mateusz, you are also welcome on stage. I would like to welcome Garmin team, and also Joanna Kaczanowska from Permits to Fly. She will be attending online. Cześć, Leszku. Hello. Hi, Joanna. Hello again. So please take a seat. We have Joanna with us. Hello. But there is no voice. Can we improve that? I hear you. Gdzie masz prezentację? To zanieś tam. Hi, Joanna. So maybe we will start with Joanna or maybe Garmin, who wants to talk first about EFB. Maybe Mateusz. Okay. I think I will ask Fabian to introduce newest Garmin products, which are not electronic flight bag, but they are combined in a cockpit for pilots to be a part of newest solution of not having a paper in the cockpit, the charts, but the paperless charts. So Fabian, if you may us, on behalf of Garmin Aviation, introduce a little bit the solutions which we have in the glass cockpits. Yes, good morning everyone, and thank you for having me this morning. My name is Fabian. I'm looking after the Garmin Aviation business for central part of Europe, Eastern Europe, Central Asia. I'm with the company for 9 years now, and I'm pilot myself, fly a 182 with a full glass cockpit. And EFB is a quite interesting subject because, I mean, if you look into what an electronic flight bag is from an operational or also from a certification requirement, it's slightly different from the main application in the general aviation of paperless cockpit, of flight planning, of the convenience of having your personal device like an iPhone or an iPad or any other tablet computer being connected with your avionics. So it depends on from which angle you're looking into the EFB discussion and the EFB question. I understand that someone from a commercial operator has different requirements than the private owner. So yeah, I'm interested for the discussion and the questions. I mean, Garmin is probably well known for our extensive, broad range of solutions we have for everything that flies, almost. So yeah, thank you for the opportunity to be here today. So curious about the thoughts and the ideas. So first of all, I would like to say that LOT Polish Airlines, as we heard before, is implementing EFBs on all the types of the aircrafts. And this team here, Leszek and Mateusz, are responsible for the implementation. They have been working on EFB implementation for many years. But I guess they prepared a presentation today. You can say it in Polish if you want, because we discussed that maybe the wording is in Polish. As you wish. You
have the possibility to use two languages. So the floor is yours. Yeah, so I can switch between Polish and English language. So maybe I can show my presentation, our presentation, on the main screen, or it's not possible to show to the others. Okay, so please hold a second. Next chyba. Wiesz co, nie wiem jak jest pod... Okay, so maybe I will start because I am from the beginning of EFB project at LOT Polish Airlines. I mean about portable EFB. So I many times presented how our EFB, what is the history of our EFB. In fact, LOT Polish Airlines has started EFB project in 2012. And this EFB, it was installed EFB on our Boeing 787 Dreamliners. And of course, in 2012, we received those aircrafts with special equipment as installed EFB. So it was, of course, a part of the aircrafts, but the full process of certification was needed. So after certification, we moved from paper on 787 to electronic documentation. So there on those aircrafts, we had a Jeppesen navigation system and also some part of critical documentation, operational documentation. But of course, Dreamliners, they were only part of our fleet. So in 2017, we have started project of portable EFB, and we started from the smallest fleet. It means the Boeing 737 Classics. As you remember, in 2018 we still flew on 787 Classics aircraft. But we had 3 aircraft, so we started from those 3 aircraft because we should start from something. Of course, if we start from a small number of aircraft, it's much easier than started from Embraers, which were over 16 or 17 those days. From 2018 to 2020, we have a whole process of implementation on whole fleets. 737 Embraer -Q400 and also Boeing 787, because the installed EFB on Boeing 787, it was not enough. So we also installed portable EFB on our Dreamliners. How the process looked like. So the certification process was really difficult because all types and subtypes should be certified separately. So it means Boeing 737 800 and Maxes should be certified separately. So a lot of work together with our CAA. It means ULZ. And there was our short story. From 2021 until now, we have started to rebuild our EFB solution. Mateusz will give you much more information about this process in a couple of minutes. But we can show you a couple of facts from our history. Why we switched to EFB? Because look at this screen on the left. There is the pack of documents on 2 Embraers, completely new Embraers. Yeah, and you can imagine that one of that package contains a navigation database, which should be reviewed all the time by the person who was responsible for reviewing and keeping it up to date. And on whole flights, the crew had to bring that back and choose the charts for the flight. And in case of normal flights, the problem not existed. So
But in case of any abnormal situation like diversion, etc., when one of the pilot had to go to that bag and choose and review another airport, it was like, total mess and difficult for them. Now in one place, like electronic flight bag, it is like a one touch on the navigation system, and you can choose whatever you want, and it's just like that. Yeah, so this is not only paper and not only kilograms. This is, as Mateusz said, a whole process of updating system. Could you imagine so pilots and aviation enthusiasts should know that the interval of updating system, Japanese system, is weekly updates. So could you imagine that our team should replace some specific cards on Jepsen paper set of documentations, and it was made every week. And are mostly big time and money savings. Yeah, this is operational savings. Also, we didn't have this pack of paper on our aircraft, so we also have every flight we save a lot of money because of fuel consumption and payments of carbon dioxide emission. So, and furthermore, after 2 years of very hard work of a whole team of EFB, and not only the EFB but whole company, we are finishing implementing process of electronic flight plan. And as I told previously, yearly it's around 5 tons of paper. So you can imagine how big amount of paper it is. Now, especially the NOTAM's documentation for whole flight, it's like, one book of documents for only the NOTAM. not only one flight. Yeah, for only one flight. So after final implementation of our operational electronic flight plan, it will be very time and money savings for our company, especially from the ecological side. Yeah. So we also can see one of our historical documentation, because we didn't just implement software. We also rebuilt our aircraft, because we had couple of different configuration of our aircraft. So we should also rebuild our interiors or cockpit interiors to have the same EFB solution on whole fleet. So you can see that first we built some schemes, then we with our IMERO rebuilt our aircraft to have opportunity to use our tablet without any collision inside the cockpit. Of course, some of our aircrafts didn't have those kind of furniture, and this is why we should rebuild our aircrafts inside. This is a good example that it's not only putting tablets and just using it. Yeah, and now with that solid backgrounds which were implemented in 2017 till 2019, and with the knowledge after that years, could you put it back? Okay. Now we would like to implement new mounting devices for all our fleets, which will be the same for all, and will be able to work with a very wide amount of viewing devices for the future. So if we certify that types which we chosen, then it will be very wide range for now, for this viewing device which we implement now, but for the next years for another people who will change it more to another new generation of viewing devices in our company. So that's why we are going further with the technological side.
So I think this is now it's a step for motors because I moved to Camo department and now I am working on Camo mobility system, but Mateusz still pushing all of our improvement and development of EFB projects. So maybe a couple of words what we are doing now. Yeah, okay, so I will, maybe I can tell it in Polish and English to switch it between the languages, but I will tell about the team. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że to jest niesamowity wkład pracy całego zespołu EFB, naszych kolegów Jakuba Starucha, EFB administratora, jeśli chodzi o elektroniczny plan lotu, Dominika Cebuli oraz Czarka Wejny, którzy przez ostatnie 2 lata wnieśli niesamowitą pracę w rozwój tego systemu. Po tylu latach funkcjonowania lotu wprowadzamy nowy całkowicie system operacyjny dla systemów EFB, który właśnie obsługuje elektroniczny plan lotu. To nie tylko dokumentacja, to jest tak samo obsługa interaktywna map pogodowych, map signifikantowych, notamów, wszystkiego, co może być w ciągu kilku minut dostarczone przez dział operacyjny do załogi kokpitowej na wiele przed wykonaniem tego rejsu, o ile nam to ułatwia pracę. Ułatwia nam to pracę na tyle, że już na 2-3 godziny przed wykonaniem rejsu kompletną dokumentację na rejs operacyjną otrzymujemy od naszego działu operacyjnego. Będąc tutaj na przykład na miejscu u nas w biurowcu, możemy przygotować się skrupulatnie do rejsu, przeglądnąć pogody. Naszym zdaniem dodać również lotniska trasowe, które moglibyśmy na przykład awaryjnie wykorzystywać, które znamy. Możemy do nich mieć aktualny na dany dzień przegląd notamów pogód, prognoz pogodowych. Możemy przeglądnąć sobie również aktualne mapy wiatrowe, mapy pogodowe, zagrożenia pogodowe po trasie. Następnie możemy również uzgodnić wartości paliw. Okay, troszkę się rozgadałem. So okay, after that implementation process, after that 2 years, we are able to review the documentation from the meteorological side, informational side like the notice to airmen, NOTAMs to the flight crew, up to 2-3 hours before the flight. So the pilots are able to review the documentation, whole documentation digitally, and then make a decision with operational department with regard to the fuel, etc. Previously, it was very shortly before the flight when the briefing was in our headquarters in briefing department, or when the crew was abroad and received the documentation in the cockpit from the ground operations staff. I teraz, aby móc w to wszystko wykonać, zdecydowaliśmy się na zmianę całkowicie generacji urządzenia wyświetlającego około 2 lat temu. Wiedząc, że nasz sprzęt obecnie wprowadzony w 2017-2018 roku będzie się powoli amortyzować i na bazie tego doświadczenia zdecydowaliśmy się wraz z zespołem i ze zgodą naszego kierownictwa na rozeznanie rynku odnośnie nowego urządzenia wyświetlającego. Ten proces trwa już prawie 2 lata i naszym finalnym produktem, którym wybraliśmy, była najmocniejsza wersja Apple iPad dla naszych załóg. Jest to dla nas praktycznie całkowita zmiana systemu zarówno informatycznego, operacyjnego, jak i całego zaplecza od strony właśnie kokpitowej, certyfikacyjnej.
niesamowicie wiele ciekawych projektów w międzyczasie się urodziło. Możemy się pochwalić tym, że jako polskie linie lotnicze LOT, jako pierwsi w Europie stworzyliśmy program testów dekompresji dla urządzeń elektronicznych, który był wprowadzony wraz z konsultacjami z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dzięki naszym świetnym kolegom z Wojskowej Akademii Technicznej przygotowaliśmy taki program. Następnie przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości właśnie kolegów z Wojskowej Akademii Technicznej takie testy dekompresji, które przebiegły pomyślnie i które bardzo przyspieszyły nam proces gromadzenia dokumentacji dla certyfikacji nowego urządzenia wyświetlającego. W międzyczasie nastąpiła przebudowa aplikacji raportowej i aplikacji, dzięki której załogi mają komplet dokumentów na rejs oraz przygotowują potem zbiorczą dokumentację po takim rejsie. Mogą sobie Państwo zobaczyć, jak na załączonym slajdzie, jaka zmiana nastąpiła w ilości danych, które załoga musi aktualnie dostarczać do biura. W tym momencie kończymy przebudowę tej aplikacji wraz z wprowadzaniem nowego urządzenia wyświetlającego. Tak naprawdę z około 9-10 kafelków zmniejszyliśmy to do 5 w imię zasad takiego naprawdę minimalizmu, żeby załogi były jak najmniej obciążone pracą. After that implementation process, we decided to cut our softwares up to the minimum according to the EASA requirements, and this is what we need internally in our office. With this background which we had after the several years of our previously implemented EFB system. So the workload of our crews now is reduced up to minimum with the new softwares which will be delivered to our new version of viewing devices. Okay, so I'd like to also present you our last project, which comes from CAMO department, but it's a very complementary project and also touch the pilot work. So only 3 minutes for presentation. Currently, our whole CAMO processes are on paper, so we are connected to our IMERO LOTAMS facility, but of course by internet. But we have to make work orders. They printed those work orders. They built task cards and so on, and they are doing everything in paper. Then those paper are filled out by mechanics, then checked, scanned, checked again, came to LOT, LOT check it again, and so on. The process is so huge and time consuming that, in fact, we decided to work on e-mobility. So e-mobility, in fact, it's a electronic software for pilots, for MRO mechanics, also for supervisors. We have also another two software, so apps for cabin crews who can put defects and malfunctions to their applications, and also task control, which is not available here, which can help or which can switch paperwork to electronical work. Could you imagine that for one A-check, 3 mechanics spent on the 12 hours of their work, spent 6 hours or repairing our aircraft, and another 6 hours for filling out the papers. For instance, for 12 hours check, it's a 700 cards of job. So it's a very big amount of paper. Yeah.
And I would like to add also that the Flightman is our reporting solution, which I talked about the rebuild process previously. It is for our cockpit, for our flight crews, and because of our central database, we would like to switch the information between this what Leszek needs from technical side and between this what we can deliver from our cockpit side. That's why we are working on this very together from our operational side and the technical side, and that's why together with the new viewing device we are also implementing very stable internet connection around the world to be able to deal with that huge change in our operational department. So one thing, it's our very big process savings, much less cancelled flights and also delayed flights, but additionally we can save a lot of paper. Could you imagine that every year we spend for camo processes 5 tons of paper? This is almost the highest of Pałac Kultury i Nauki, but within next few years, until 2030, we can produce much more paper as Burj Khalifa. So this is what you can imagine, what we can do for our environment as well. Leszek, Mateusz, big thank you for this great presentation. I'm really impressed by all the team that LOT Polish Airlines team is doing connected to electronic flight bag and paperless cockpit. Please take a seat. I will have a few questions afterwards for you. And I would like to welcome Eric Langetin and invite him on stage. Eric just landed from Paris. He's working as a triple Boeing captain in Air France, and he was also participating in our last year's discussion about electronic flight bag in Kielce. Eric, you saw the presentation of LOT Polish Airlines. Would you add something more what your company is doing to make pilots' life easier and to make your cockpits paperless? So, well, I watched your presentation carefully and I see that we are very close from you. Perhaps not during history, perhaps we started earlier, but on the 777, when I was co-pilot, so many years ago, the only EFB we had was the aircraft moving map. And then after we started to integrate some new devices, and so now we are quite fully paperless cockpit. I can give you after if you want all the equipment we have, but we start to remove now the last paper that was mandatory in the plane as the flight log, where we have to record the fuel consumption times and fuel. And now we start to use application on pilot pad to fill this flight log. So now in all the planes are not completely equipped with this equipment, but I suppose in the end of the year there will be at least no more paper in the cockpit. So I can say that during the last 15 years, many improvement appears, and of course it's easier for work and, as you told, safer in non-normal operations because access to the document are quicker, and for both pilot too, because I remember when we were using paper maps for emergency situation, we had only one map for 2 pilots, so the situation was difficult. And now just with one touch on the screen, you have the maps for the approach, for example, to the closest airport. So in 2 minutes, you know exactly what you have to do. And in the past, you need
needed almost 10 minutes to have this information. Thank you so much. And you don't use Flightman application. You have something different. Sorry? You don't use Flightman application. You use something different. So we have different systems. I am just pilot, so not specialist of the company who produce this equipment, but actually we still have this aircraft moving map, so I suppose was from Boeing. But now we have the second EFB on the window where we have it's a pilot pad, so it's high pad for I suppose perhaps professional equipment. And on this tablet we have many different applications. So the first one is that is the maps. So comes from Lido, I suppose it's a Lufthansa system. And we have all the flight preparation on this, so every information, the flight log, as I told you, the NOTAMs, every information about the plane, about passenger list. And we also have possibility to make some performance calculation, but it's on the first EFB. But we also have the possibility to make second calculation on this iPad tablet. So everything, we can compare the calculation. We also have all the documentation, so we avoid to have kilograms on kilograms of papers. And the second thing that is very good is that it's always updated, because in the past with all these books we were never sure that the update was done correctly, mainly for maps. Now we are sure that we have everything updated. And the last application we have on the tablet is the weather system, name is EWAS. Mm-hmm. And it's a very wonderful system because we have all the prediction for the forecast for the weather, and we can also have access to situation at this time of the weather, and it's very important for us to know where, for example, when there is some thunderstorms, the CB is on the way. We can check this with the flight radar, but not more than 300 nautical miles. And with this system, we can know in 2 hours, 3 hours, what will be the situation. And we also have on this application the pilot reports, so about turbulence or the bad weather. And this system is always connected to the net by with the satellite. So it's really perhaps for me the best improvement in the flight safety. And all of this information can be updated. And something else with the flight log, as I told you, that we now using the flight log on the tablet. All the tablets in the planes are Bluetooth connected. So if one pilot makes some change on the tablet, on the time, on the fuel report, the second one will receive immediately on his tablet. So. Thank you, Eric, so much. We have a slight delay, so I need to move forward to Joanna. She is in Spain right now, and she's joining us online. Hi, Asia. How are you? I'm okay, thank you. Hello, everyone. Leszek and Mateusz show us... Go ahead. Okay. Leszek and Mateusz show us the paperless cockpit. Let's make next step and imagine paperless office. As I remember from my experience, one of my departments was responsible applying and obtaining permits for flight. It was very stressful, especially before each season. A lot of direction, a lot of paperwork, tons of documents, a lot of spreadsheets. Day by day changes, comparing schedule which we received against those we've sent.
Even though I like my job, sometimes it was a nightmare working under the constant pressure and time constraints. However, I'm happy to see that some of the airlines are waking up in terms of innovation and digitalization, not only cockpit but also office. And our product Permits to Fly is the world first automated system that applies for and obtain overflight and landing permits, as well as automating the whole process of creating application. Our system monitors and manage the flow of information, keeping operation department and not only the operation department constantly informed. So my version of paperless office is our application. Joanna, could you tell us a bit more about your software and what applications, what functionalities your software has? Okay. We are the forefront of the evolution from old, slow, costly and inefficient manual permits application process to innovate fast, cost-effective and automatic digital solution. Permits to Flight is a proprietary, innovate and flexible tool that we create based on national requirements and best practice of process management. As I mentioned, our product, Permits to Flight, is the automating process of creating that application. Our system monitors and manage the flow of information, keeping you constantly informed. That monitoring is helpful also to prioritization of everyday tasks, everyday work. So actually, the cooperation among many departments in airlines, the cooperation between scheduling department or permits department or charter department or cargo department will be much easier when airline will have your software and will be using your software. So within one airline, there could be many users of your product actually. Yeah, correct. Everyone which is involved in permits applications or permits process, as you mentioned, crew department, cargo department, will have a monitoring. Also, other department, cargo or charter department will have a easy way to check about requirements of, for example, charter from Poland to Brazil, and they will have country requirements, etc. So, as I told before, everyone can have easy access to requirements in our application. And of course, monitoring of application. Do you think, my last question, do you think that airlines are ready for your product, to implement your product and to use it? Do you think your colleagues, because you were a head of permit department in LOT Polish Airlines a few years ago, do you think from your perspective your colleagues would like to use such a tool in order to facilitate the everyday life processes as workers of an airline, as employees of an airline? I believe they are. I believe they are. It will be evolution for sure. Of course, my barrier could be some worries about job or losing potentially job. But our vision after years of experience is in the operation departments is to have a less stress, to have transparent monitoring and one base of all requirements that country has. It's an easy way to check the requirements application form and quick obtain permits for flight. So digital transformation so far was visible on board of the aircraft or in the cockpit. EFB, but my company is willing to change it. Our goal is to facilitate the life of internal airlines permits team easier. People are in office are very important for us.
because as we live, they are living now. Then the time passes by, but airlines stay very conservative, reluctant to changes. However, in order to foster the growth they need to move forward. Thank you, So I Asia. believe it will be evolution. I think that implementing electronic flight back in airlines proved that pilots did not lose their jobs. So Mateusz is flying on a Dreamliner, Eric is flying on 777. They are using EFB, so the new technological tool, and they are still there. So I guess it will be the same with the office employees. And your technology will just facilitate the work, which is quite difficult sometimes. Now I would like to conclude with Garmin. So after our discussion about paperless cockpit versus paperless office, what conclusions can you give us from perspective of your company? And of course, we will meet at the end of the day where you have presentation of your products. Yeah, so thank you very much. That was a very interesting and inspiring presentation. Thank you especially to the gentleman from LOT Airlines. Garmin itself, we are coming from a different angle in aviation, and we are more on the general aviation side, we are more on the business aviation side, and we are entering the commercial airlines and the regional airline business quite extensively, not only with our software solutions, but predominantly we are a hardware manufacturer. What I just learned in this 30 minutes panel is that general aviation is so much more advanced than the airline business, because everything you just demonstrated and showed as the capability of your EFBs using an iPad in a cockpit environment is so much for standard for the general aviation for many years. For every pilot in general aviation, for every student pilot, it is absolutely normal to have an EFB or an application, whether that's Garmin Pilot or any other moving map, performance calculation, weight and balance, fuel calculation. This is the standard already in general aviation, and that emphasizes how important it is to support the lower end of aviation to generate knowledge-based technologies that can be then, in a very complex certification, I assume it wasn't easy to get that certified, everything, to use that technology to learn to create new applications, new software that can become available to the commercial airline world. Because the commercial airline world definitely is more complex, more, slower in development. The development cycles are tremendous. And I would assume your EFB is not talking with your installed avionics. It's a standalone solution. Whilst in general aviation, it is almost like in a car environment that your personal device connects with your avionics. If you have that case of a diversion, you not only select the data, but you also select the charts, you select a flight plan rerouting to avoid weather or to avoid any other obstacles that might be in your way, and you transfer that to your avionics already. So the interconnection between the electronic flight bag and the avionics is way more seamless today in general aviation and in business aviation than it's in the airline world. And I think that's a really interesting thought, that we also should put the efforts in development in the general aviation, because this is where the technology comes from, is in the end. I mean, I'm not an airline pilot, so I don't know if it's true, but every year I do my IFR check, I do it with an airline pilot who is my examiner, and he's like, your aircraft is way more capable than my aircraft that I fly every day, in terms of avionics, in terms of performance calculations, in terms of everything. The general aviation aircraft, the modern small aeroplanes can do more than an Airbus or a Boeing. And I think that's something we need to really digest a little bit and see how we can benefit, how the industry can benefit in the future. We do have solutions, of course. It's not a certified EFB. It doesn't meet up probably to the standards of the requirements for an EFB, but it does what it's supposed to do. It helps me to do my flight planning, pre-flight planning, in-flight information, and post-flight debriefing, including flight parameters that are read out, engine information that is read out, that I can afterwards
bring to an analysis, and I have a really comprehensive picture of all my flight missions. And that's available in HEMS operations, in ambulance operations, in business aviation operations already. I think the last link is just the airline business. I think that's the conclusion from my side, from our industry, and I'm happy to have a further discussion. I know we ran out of time already. I cannot say anything about paperless cockpits, paperless offices, I'm sorry. Garmin is still kind of in a traditional way that, I mean, we have so many different departments and so many different markets we serve. We try to avoid paper as much as possible, but we use standard office applications like probably everyone. It's Oracle, it's SAP, it's Microsoft, that's it. Thank you very much. Thank you so much. So we will have a presentation about your products later on. I believe it's around 4 p.m. Correct. So I invite everyone for Garmin's presentation. I'm very thankful you are here with us. So we are very glad you attended our panel. And right now, I need to end this panel. A big bravo for my guests. Thank you. Dziękuję, Leszku. Dziękuję, Mateusz. Thank you, Eric. Mille fois merci. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Dzięki. And right now, we will go to Radom. I invite pani Monika Niewczas, who will deliver a presentation about a new airport in Poland. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezentacja jest, rozumiem, tak? Super. Jasne. Dzień dobry Państwu. Na początek postaramy się pokazać Państwu, jak dzisiaj wygląda lotnisko w Radomiu, o którym wszyscy już Państwo słyszeli, niektórzy nawet może kiedyś mieli okazję z niego polecieć. Natomiast na pewno nie wyglądało tak, jak wygląda w tej chwili. Jesteśmy po 3-letnich planach inwestycyjnych i realizacji inwestycji. Lotnisko zostało rozbudowane, przebudowane, także bardzo proszę o opuszczenie filmu. A, dzień dobry. No to... O, dzień dobry. Ciężko, ale dobrze. Tak, no. Dobrze. No. Dobra. Jasne, dobra, dziękuję. Czy mogę prosić? Wiesz co, nie wiem, zapytaj takiej pani Basi Sondej. Halo? Tak, dla panelistów też. Dzień dobry. Tak. Nie, ale siedź proszę na tym, bo jest mało ludzi, nie? Mega ci dziękuję. No. Muszę patrzeć, wiesz co się dzieje. Wiesz co, ja muszę pilnować czasu, bo już mamy straszne opóźnienie, wiesz? No, ale nie mogłam im przerwać, po prostu... No. Tak, wszystko super, wiesz? Wszystko super. Tylko wiesz, denerwuję się, bo oni są niepozbierani, ci goście. Mega są niepozbierani po prostu. Radom, wiesz? Lotnisko w Radomiu. No. Nie wiem co... Poczekaj. Krzysiu, już coś mówił?
Ale wszystkich mikrofonów? Cześć. Przepraszamy. Teraz? Tak. Biorąc pod uwagę całą budowę, tak? Po tym, co pani dyrektor już przeszła, to już nie ma nic, co mogło wyprowadzić tutaj. Oh, hi. How are you? Great to see you. Thank you for coming. Really great. 2:30. Hi. Cześć, nice to meet you. Tak, ale nie mogę go pożyczać. Great, but very difficult today. No, not stress, but no time to sleep. No dobrze. Jeszcze raz się z Państwem przywitam. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Niewczas. Jestem dyrektorem Biura Inwestycji, Techniki i Zarządzania Aktywami w portach lotniczych. To, co porty lotnicze realizowały w ciągu ostatnich kilku lat, to największą inwestycją, którą realizowały, to była rozbudowa portu lotniczego Warszawa-Radom, dawniej portu lotniczego Radom-Sadków. Przed chwilą zobaczyliście Państwo film i to był taki stosunkowo niedawno nagrany film w plenerii nawet zimowej, więc stąd widać, że to były zdjęcia dosyć niedawno nagrywane. Dzisiaj lotnisko jest w pełni rozbudowane, cała strona airside'owa posiada pozwolenie na użytkowanie. Jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji. Planujemy otworzyć lotnisko w kwietniu tego roku i wykonywać pierwsze operacje lotnicze. Także serdecznie Państwa zapraszamy na pierwsze loty już w tym roku. Poproszę o kolejny slajd. Gdzie? O, dziękuję. Będziesz robiła? Dziękuję. Dobrze. Jakie będzie lotnisko w Radomiu? Przede wszystkim odciąży Warszawę. Jak wiemy, przepustowość lotniska w Warszawie w 2019 roku doszła prawie do skraju możliwości. Rok, który się zakończył 2022 w pikach, również tą przepustowość nam praktycznie wyczerpywał. W związku z tym, jeśli lotnictwo ma się w Polsce rozwijać, a szczególnie w obrębie Mazowsza, potrzebne było dodatkowe lotnisko. Stąd też lotnisko Warszawa-Radom z pewnością odciąży nam Warszawę. W zakresie rejsów, myślimy, że będzie to w zakresie rejsów czarterowych i wypełni lukę, która obecnie była. Port na pewno będzie naturalnym wyborem dla mieszkańców województwa mazowieckiego, ale również części województwa świętokrzyskiego, ponieważ województwo świętokrzyskie nie posiada własnego lotniska. Mamy nadzieję również, że część mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego również będzie z niego korzystało. Oczywiście będzie oferowało bardzo szeroką ofertę touroperatorów, ale to za chwilkę o tym opowiem, ponieważ mamy już dzisiaj pozawieranych wiele umów z touroperatorami i dosyć szeroką ofertę, jeśli chodzi o możliwości lotów z Radomia. Na pewno w tej chwili jest to najnowocześniejszy port w Polsce ze względów, no przede wszystkim dlatego, że jest nowy, ale to nie jest podstawowy powód. Między innymi dlatego, że korzystaliśmy z najnowszych technologii. Jeśli chodzi w ogóle o projekt, sam projekt został zaprojektowany tak, aby odpowiadać dzisiejszym potrzebom. Nie wiem, co Państwu najbardziej przeszkadza na lotnisku, bo mnie na przykład przeszkadza, że jak idę z walizką, to ona strasznie terkocze, ponieważ podłoga chociażby zazwyczaj jest z płytek. Tak? My postaraliśmy się zapobiec temu, więc na lotnisku w Radomiu, jak będziecie Państwo szli, na pewno nie będzie Wam to przeszkadzało. Podłoga jest gładka i nie będzie się tam zaczepiała nigdzie ta walizka.
Postaraliśmy się wdrożyć wiele nowoczesnych innowacji, które pozwolą naszym klientom i pasażerom czuć się tam komfortowo i bezpiecznie, ale o tym będziemy jeszcze na pewno Państwu opowiadać i pokazywać w innych prezentacjach. Lotnisko zostało zaprojektowane, by obsłużyć 3 milionów pasażerów rocznie. Taki jest docelowa przepustowość lotniska. Natomiast na razie wiemy, że jakby zapotrzebowanie jest troszeczkę mniejsze. Mamy możliwości jeszcze rozbudowy tego lotniska, więc mam nadzieję, że będzie się ono rozwijało w sposób, w jaki zostało to przemyślane przez nas i wyliczone w naszych analizach. Lotnisko Warszawa-Radom jest lotniskiem i będzie lotniskiem komplementarnym zarówno dla lotniska Chopina, jak i w przyszłości dla CPK. To, co pewnie będzie wielkim ułatwieniem dla Państwa i jako pasażerów, mamy zaprojektowanych ponad 3,5 tysiąca miejsc parkingowych, obecnie wykonanych ponad 1000. Dodatkowo dworzec autobusowy dla wszystkich przyjezdnych, którzy chcieliby skorzystać z komunikacji ogólnej. W trakcie prac wykonywana jest też rozbudowa dworca PKP, natomiast niestety za tą inwestycję odpowiada miasto Radom i jest ona inwestycja odrobinkę opóźniona. Stąd też dojazd z pociągu do lotniska będzie zajmował nie 3 minuty, a 12, tak jak wstępnie wyliczyliśmy, komunikacją miejską. No, gdzie leży Radom, to pewnie wszyscy Państwo wiecie. Natomiast myślę, że każdy troszeczkę patrzy na niego przez pryzmat tego, jak się do niego dojeżdżało. W tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest na ukończeniu budowy odcinka Warszawa-Grójec. Ten odcinek ma być przyjezdny jeszcze pod koniec tego kwartału. W związku z tym czas dojazdu z Warszawy do Radomia powinien wynosić poniżej 1 godziny samochodem. To myślę, że każdemu z nas troszeczkę zmienia optykę, że to nie jest wcale tak daleko, jak się wszystkim wydawało. Dodatkowo planujemy i rozmawiamy z PKP, aby też pociągi, które jeżdżą na trasie Warszawa-Kraków, miały przystanek w Radomiu i żeby ten dojazd był dla podróżnych bardzo wygodny. Jeśli chodzi o lotnisko samo, jest zlokalizowane w bardzo dogodnym miejscu, jeśli chodzi o warunki pogodowe, ponieważ 96% czasu lotnisko może być obsługiwane bez pomocy dodatkowych, powiedziałem, pomocy, bez ILS-a tak naprawdę, nie występują tam mgły. Na początek teraz przy certyfikacji mamy ILS-a kategorii pierwszej, który dodaje nam dodatkowe 2,4%, czyli tak naprawdę w okolicach 98% dni w ciągu roku na lotnisku można będzie lądować bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o terminal, no to tak jak już Państwu mówiłam, jest zaprojektowany specjalnie, żeby pasażerom było wygodnie, bardzo intuicyjnie. Ścieżka pasażera została przemyślona w taki sposób, aby pasażer w każdym miejscu, gdzie stoi, jakby miał widok na wszystkie elementy, które mogą być potrzebne. Sklepy, toalety, punkty informacyjne, co na pewno będzie place zabaw, co też często podróżujemy z dziećmi, co ma na pewno spore znaczenie. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Znaczy na pewno Państwa zapraszam, natomiast żebyście Państwo sami zobaczyli. Jeśli chodzi o rozwiązania infrastrukturalne, które zastosowaliśmy, one pozwolą zastosować przez touroperatorów i dla touroperatorów na pewno korzystną tabelę opłat i taryf lotniskowych, co mamy nadzieję, że przełoży się też na cenę biletów. Tutaj mam przygotowany taki slajd dotyczący profilu pasażera dla lotniska w Radomiu. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, planujemy, że z lotniska będą korzystali pasażerowie, którzy mieszkają w odległości do 150 km od lotniska. Mieszkańcy ościennych województw, o których też wspomnieliśmy, czyli łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, no i oczywiście część mazowieckiego. Na pewno lotnisko jest przygotowane na to, żeby obsługiwać rodziny z dziećmi.
małymi, większymi, starszymi. Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ uważamy, że wakacje zaczynają się od wyjścia z domu, a nie od momentu, kiedy się doleci na miejsce. Jest to dla nas szczególnie ważne, więc zadbaliśmy o to, żeby na lotnisku znalazło się szereg udogodnień z tym związanych. Z lotniska liczymy na to, że z lotniska będą też korzystały osoby pracujące w innych krajach, które przylatują do Polski w celach zarówno rodzinnych, na święta, jak i biznesowych, jak i nawet leczniczych. Ta grafika prezentuje te kierunki, które obecnie możemy już oferować z Radomia. Na pewno z lotniska w Radomiu z lotem polecimy do Kopenhagi, Paryża, Perwezy, Rzymu i Tirany. Te połączenia już są w stałej siatce godzinowej i w stałe dni. Kierunki czarterowe, które oferują nasi partnerzy, to przede wszystkim kierunki wakacyjne typu Antalya, Burgas, Dżerba, Taba, Varna, Majorka. Biura podróży, które już teraz nam zaufały i z nami współpracują i będą operowały, to Coral Travel, Exim Tours, oczywiście greckie podróże, Itaka, Nekera, Regobis, TUI i kilka innych. Jeśli chodzi w ogóle o rozmowy z biurami podróżami, one cały czas trwają. Tutaj to nie jest lista zamknięta, natomiast z tymi możemy już się pochwalić, ponieważ z tymi mamy już zawarte umowy. Lista kierunków i przewoźników. A, to właśnie powiedziałam, że nie jest zamknięta. Przepraszam. Ten slajd pokazuje tak naprawdę naszych partnerów, szczególnie na dole. O połączeniach kolejowych i drogowych już Państwu trochę powiedziałam, stąd tutaj jest tylko informacja. Jak lotnisko zmieni Radom? Mamy nadzieję, że bardzo. Przede wszystkim otworzy się przed lokalnym biznesem i otworzy nowe możliwości. Na pewno to, co już dzisiaj wiemy, otworzy bardzo dużo nowych miejsc pracy. Samo lotnisko w Radomiu to jest ponad 600 miejsc pracy na lotnisku i w firmach okołolotniskowych, które obsługują lotnisko. Nie wszystkie są oczywiście z nami powiązane jako PPL-em, ale na pewno wiemy, że taki wolumen pracowników będzie potrzebny. Dodatkowo tworzy nowe miejsca i nowe biznesowe potencjały. W Radomiu do tej pory, jak szukaliśmy, nie było zbyt dużo na przykład firm, które oferowały przejazdy taksówkowe chociażby, natomiast widzimy, jak duży potencjał na przykład tego rynku w tej chwili jest, jaki się rozwija, jakie jest zapytanie i zapotrzebowanie i w momencie, kiedy firmy pytają nas o poziom pasażerów i te rozmowy, które prowadzimy, powodują, że widzą tutaj możliwość dalszego rozwoju swoich biznesów. No i patrząc na plany inwestycyjne, z każdym rokiem Radom będzie coraz lepiej skomunikowany. Oczywiście z Mazowszem i z miejscowościami ościennymi. To, co chyba gdzie Państwa możemy zaprosić, to chyba na Airshow. Jesteśmy współorganizatorem tegorocznego Airshow w Radomiu, który się odbędzie w sierpniu, na który oczywiście Państwa serdecznie już teraz zapraszamy. Będzie możliwość zwiedzenia czy chociaż części lotniska wtedy w całości. Oczywiście oficjalnym organizatorem jest MON, natomiast my jako właściciel jesteśmy współorganizatorem. Także serdecznie zapraszamy. No i tutaj mamy takie piękne zdjęcie lotniska, właściwie terminala nocą, które w rzeczywistości już tak wygląda. Także mamy, może przepraszamy, już wracam do tego, co chciałam powiedzieć. To, co zrobiliśmy, to wydłużyliśmy drogę startową przede wszystkim w Radomiu. Ona nie jest już o długości 2000, tylko 2500 metrów ma długości. Mamy dodatkowe miejsca postojowe, mamy dodatkowe płyty postojowe dla statków powietrznych, nową płytę do odladzania, pełną infrastrukturę, która w tym momencie przechodzi proces certyfikacji. Także powtórzę to jeszcze raz, bardzo serdecznie zapraszamy od kwietnia do lotniska w Radomiu. Dziękuję.
Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za obecność, za prezentację i za opowieść o tym, jak się będzie latać z Radomia. A w tej chwili przenosimy się z lotniska w świat paliw lotniczych i zapraszam moich ekspertów, Mateusz Dziudziela, LOT Polish Airlines, Maciek Smolski, również LOT Polish Airlines, Wojciech Okinę, Warter Aviation i pan Piotr Niemiałkowski z firmy Entank. To moi eksperci, a panel jest o paliwach lotniczych. Cześć Maćku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. To może poprosimy na początek prezentację polskich linii lotniczych i zaczniemy od tematu związanego z fuel efficiency, ale też nie tylko, bo panowie przygotowali, z tego co wiem, bardzo kompleksową prezentację. Tak, tutaj powinny być. Jasne. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Przepraszam. Dzień dobry Państwu. Możecie siedzieć. Możecie się. Tak, tak. Bardzo miło nam móc przedstawić dzisiejszą prezentację dotyczącą efektywności paliwowej w polskich liniach lotniczych LOT. Ja reprezentuję Biuro Paliw. Ze mną jest mój kolega Maciej Smulski, który jest naszym Fuel Efficiency Pilotem. Ja pokrótce chciałbym przedstawić Państwu aspekty bardziej finansowe pewnie, z czego wynika w ogóle zarządzanie efektywnością paliwową naszej organizacji i nie tylko, a Maciej skupi się bardziej już na kwestiach operacyjnych. Myślę, że tego slajdu też nie trzeba z uwagi na ograniczenia czasowe rozwijać, ale jesteśmy linią lotniczą z wielkimi tradycjami, które oczywiście zobowiązują do stałego rozwoju. Jest to nasza siatka połączeń na marzec tego roku. Utrzymujemy bardzo dużą liczbę operacji, w tej chwili również czarterowych i to jest kierunek stałego naszego rozwoju. Do operacji lotniczych wykorzystujemy najnowocześniejszą flotę, która istnieje. To są Boeingi 787 Dreamliner, 737 Maxy. No i również mamy samoloty Embraery. O możliwościach tych samolotów opowie Maciej, a ja zacznę już przechodzić do kwestii związanych z efektywnością paliwową. Czym jest w ogóle efektywność paliwowa, z czym ona się wiąże? Do zarządzania efektywnością paliwową przede wszystkim potrzeba ludzi i sprzętu. Mam tutaj w głównej mierze na myśli wykorzystywanie rozwiązań IT. Była tu już mowa o EFB. To jest jeden z elementów, który można wykorzystywać chociażby do zarządzania efektywnością paliwową. My w naszej firmie mamy Komitet Efektywności Paliwowej, w ramach którego comiesięcznie spotykamy się w gronie eksperckim, szefów pilotów, dyrektorów poszczególnych obszarów, w których można rzeczywiście doszukiwać się pewnych rozwiązań optymalizacyjnych. I efektywność paliwowa, tak w skrócie mówiąc, ma za zadanie ograniczyć emisję CO2 i oczywiście koszty związane z paliwem lotniczym, a te koszty są dosyć wysokie. To jest wykres, który prezentuje zmiany cen paliw lotniczych od roku 2016 i widzimy w ostatnim czasie bardzo duży wzrost cen paliwa lotniczego. Dla wielu przewoźników w tej chwili koszty paliwa lotniczego wynoszą od 30 nawet do 40% całości budżetu, czyli są to znaczące ilości. Ten wykres prezentuje również krak na jecie, czyli ta różnica w stosunku do ropy naftowej. I tu widzimy w ostatnim okresie od roku 2020, tak naprawdę końcówki 2021 i początek 2022 po rozpoczęciu się konfliktu z Ukrainą, ten krak rzeczywiście jest dosyć spory i on cały czas rośnie. Więc to jest jeden z głównych elementów, dla których efektywność paliwowa zaczyna być w kręgu zainteresowań innych przewoźników lotniczych, ponieważ wcześniej nie dostrzegali oni takiej potrzeby. My w locie od 2016 roku mamy już Komitet Efektywności Paliwowej,
Czyli tutaj te koszty paliwa były dosyć niskie, ale tym elementem, który nas do tego też skłania, są rosnące koszty emisji CO2, ponieważ przewoźnicy lotniczy w Europie są uczestnikami rynku handlu emisjami spalin i widzimy, że koszty uprawnień do emisji również rosną. Ten wykres prezentuje koszt jednego uprawnienia, czyli 1 tona paliwa lotniczego to są 3 tony CO2, czyli to, co jest tutaj prezentowane, trzeba przemnożyć razy 3,15 tak naprawdę. Czyli dzisiaj LOT, każdy przewoźnik lotniczy w Europie, który wykonuje swoje połączenia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dopłaca 250 euro do każdej tony zużytego paliwa. To jest wysoki koszt. Ja pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście było to 6-8 euro i zastanawialiśmy się z naszym zarządem, czy to jest wysoka cena, czy nie. I w ramach Komitetu Ryzyka, czy podejmować zakupy tych uprawnień z wyprzedzeniem, czy nie. A dzisiaj mamy koszt jednego uprawnienia na poziomie 90 euro. Więc to jest rzeczywiście jeden z czynników, który skłania nas do dalszych działań związanych z efektywnością paliwową. Przy okazji efektywności paliwowej grzechem byłoby nie wspomnieć, co jest też takim motorem napędowym dla przewoźników lotniczych. Są to oczywiście istotne zmiany aktów prawnych w ramach polityki Komisji Europejskiej, nie tylko de facto, odnośnie dekarbonizacji lotnictwa. I pierwsze wzmianki oczywiście o dekarbonizacji lotnictwa widzimy już w konwencji chicagowskiej. W latach 60. powstał załącznik dotyczący hałasu, więc po raz pierwszy wspomniano tutaj o kwestiach związanych z ochroną środowiska w lotnictwie. Później w roku 2012 lotnictwo dołączyło do handlu emisjami spalin. W roku 2016 powstał system globalny ICAO-ski CORSIA dotyczący offsetowania emisji. Tu mówimy globalnie o całym świecie, który będzie włączony do tego systemu. No i rok 2021, co chciałbym tak naprawdę, z czym chciałbym Państwa zostawić, to jest Fit for 55. Tam mamy pakiet 14 aktów prawnych, z czego kilka z nich bardzo mocno dotyka lotnictwa. Jest to przede wszystkim rewizja dyrektywy ETS. Tak jak prezentowałem Państwu te koszty związane z ETS-em, one nie są w 100% w tej chwili przez nas ponoszone, bo każdy przewoźnik również ma darmowe uprawnienia. Ale Komisja Europejska, wczoraj było spotkanie Komisji ENVI, prawdopodobnie wycofa darmowe uprawnienia od roku 2026, a od przyszłego roku będzie je cięła o 25% i 50%. Co oznacza, że w roku 2026 roku wszystkie loty będą musiały być obarczone tą opłatą emisyjną. Część przewoźników zresztą zaczyna myśleć o opłacie emisyjnej czy opłacie paliwowej. Ale wracając do Fit for 55, poza ETS-em, tam w głównej mierze jest dokument Refuel EU dotyczący paliw lotniczych. Czyli jest to dokument, który mówi o tym, że producenci paliw zobligowani będą do produkcji zrównoważonych paliw lotniczych i w tym tak naprawdę Komisja Europejska, jak i zdecydowana większość osób doszukuje się możliwości dekarbonizacji lotnictwa cywilnego przy operacjach lotniczych. To jest coś, co prezentowane jest w kontekście właśnie dążenia lotnictwa do pełnej dekarbonizacji. I proszę zwrócić uwagę na na okres między 2030 rokiem a 2035. Tutaj widzimy, że rośnie rzeczywiście wykorzystanie Sustainable Aviation Fuels, ale na równi z wykorzystaniem SAF-u są operacje lotnicze w tym początkowym okresie, czyli możliwości przewoźników lotniczych i samego lotnictwa w zakresie dekarbonizacji są porównywalne dla wdrażania optymalizacji operacji lotniczych i wykorzystania SAF-u. Jak widzimy, w późniejszym okresie również na znaczeniu zyskuje wykorzystanie nowych technologii. Tutaj pewnie można by było dużo mówić o wykorzystaniu wodoru, wykorzystaniu nowych technologii w silnikach lotniczych, czy w ogóle w koncepcji samolotów hybrydowych, ale to pieśń przyszłości. Skupmy się na tym, co jest teraz, czyli mówimy wprost. Wykorzystanie operacji lotniczych, o których powie Maciej, i wykorzystanie SAF-u, który dzisiaj jest wykorzystywany w mniej niż 1%. To też warto o tym wspomnieć, że to produkcja SAF-u dzisiaj to jest na poziomie mniej niż 1%. A jak Komisja Europejska planuje
zwiększyć udział tego SAF-u na rynku lotniczym? No przede wszystkim właśnie zmuszając producentów paliw lotniczych do mieszanki tego paliwa i wprowadzania go na rynek. Minimalny udział SAF-u w roku 2025 to prawdopodobnie 2%, bo ten dokument wciąż nie został do końca przyjęty, chociaż prezydencja czeska bardzo mocno naciska na to, żeby ten dokument jak najszybciej dopiąć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Za sobą mamy 3 trilogi i prawdopodobnie zostaną one, jakby te progi zostaną przyjęte tak, jak Państwu to prezentuję. No i w późniejszym okresie również paliwa syntetyczne. Różnica między SAF-em a paliwem syntetycznym jest taka, że do produkcji paliw syntetycznych wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Tu na przykład może być to zielony wodór. Co nas boli jako przewoźników lotniczych, to że oczywiście wpłynie to na wzrost kosztów po naszej stronie, ponieważ i SAF i paliwo syntetyczne na pewno będzie droższe od standardowej jety. Pewnie te granice się będą zacierały w związku z podnoszeniem chociażby ceny tych uprawnień do emisji CO2, ale wciąż na pewno to będzie miało wpływ na rentowność naszych połączeń. Jak wygląda w ogóle mapa zrównoważonych paliw lotniczych w Polsce i w Europie? No to tu w głównej mierze wiodące są państwa zachodnie. Sporo wykorzystuje się tych paliw we Francji. W Paryżu również mamy możliwość tankowania tego paliwa w Oslo. Jest coraz więcej rzeczywiście tych miejsc, gdzie mieszanka tych paliw się pojawia i ten blend trafia po prostu pipelinem na płytę lotniska. No wiodących firm jest kilka. Tutaj kilka tych firm jest wymienionych. No i również plany co do produkcji tych paliw ma polski koncern naftowy. I my jako LOT współpracujemy, podpisaliśmy w zeszłym roku list intencyjny o tej wzajemnej współpracy z Orlenem i Orlen planuje produkcję tych paliw już w roku 2024, czyli zanim ten wymóg dotyczący Refuel EU wejdzie. Na sam koniec dodam, że my jako LOT uczestniczymy bardzo mocno w konsultacjach z Komisją Europejską. Jesteśmy członkiem takiego aliansu przy Komisji Europejskiej, który opiniuje te wszystkie akty prawne. No i jedną z ciekawostek było to, jak policzyć ślad węglowy chociażby z wykorzystania dzisiejszych paliw, zrównoważonych paliw lotniczych. I tutaj jest przykład, który prezentowaliśmy właśnie Komisji Europejskiej, gdzie operator zażyczy sobie w Lyon paliwo lotnicze i ono musi przyjechać ciężarówką ze Szwecji. Nie mnie oceniać, nie chciałbym tutaj wnikać w szczegóły, jaki jest ślad węglowy tej operacji, ale proszę sobie wyobrazić, ile kilometrów musi pokonać taka ciężarówka w dwie strony z tym paliwem po to, żeby przewieźć 30 ton na konkretny rejs. Więc to są wyzwania, z którymi na pewno będzie trzeba się zmierzyć. W głównej mierze będą musieli zmierzyć się z nimi oczywiście producenci paliw lotniczych, nie my jako przewoźnicy, bo będziemy po prostu to paliwo tankować, ale jednym z rozwiązań, które proponujemy w ramach kompromisu jest system book and claim, czyli dostarczenie po prostu tej mieszanki paliw lotniczych do 10 czy to do większej ilości większych portów lotniczych i umożliwienie przewoźnikom po prostu kupowania certyfikatów. Efekt środowiskowy jest dokładnie ten sam. Prawdopodobnie wpłynie to na obniżenie kosztów paliwa lotniczego w ramach logistyki, którą muszą poczynić przewoźnicy lotniczy. Możliwe będzie wdrożenie, inaczej, ten system nie jest w ogóle rozpatrywany w tej chwili w ramach Refuel, ale możliwe, że będziemy wciąż poszukiwać partnerów, którzy są już dzisiaj na rynku, po to, żeby przekonać Komisję Europejską do wdrożenia tego rozwiązania. Z mojej strony to tyle. Przekazuję głos Maćkowi Smolskiemu, który opowie o zarządzaniu efektywnością paliwową z poziomu operacyjnego. Dziękuję. Dzień dobry. Ja się nazywam Maciek Smolski. Na co dzień jestem kapitanem Dreamlinera w PLL LOT, a oprócz tego pełnię funkcję Fuel Efficiency Pilot, czyli zajmuję się szeroko pojętą problematyką oszczędnego i efektywnego latania. Jestem takim łącznikiem pomiędzy pilotami a działem paliw reprezentowanym przez Mateusza. No i chciałbym opowiedzieć, jak to wygląda od strony operacyjnej. No więc tak, to, że mamy najlepsze samoloty na świecie, szczególnie mój kochany Dreamliner oraz Boeingi 737 MAX, no to już Mateusz wspominał. Natomiast oprócz tego jeszcze ważne jest, jak się nimi lata, jak się wykorzystuje. Tak? Mamy dobre narzędzia, musimy również efektywnie je wykorzystywać.
Powiem dzisiaj o dwóch aspektach, które są bardzo istotne, mianowicie o efektywności planowania lotu. Co ciekawe, planowanie lotu, które było przez lata, jak pamiętam, traktowane dość po macoszemu przez linie lotnicze, okazuje się, że ma bardzo duży wpływ na efektywność latania. I od ekspertów IATA dowiedzieliśmy się, że mniej więcej 40% wszystkich oszczędności, które jesteśmy w stanie wygenerować, wprowadzić, jest tak naprawdę związane z tym, jak lot jest zaplanowany, czyli powiedzmy dokonuje się, zanim ten samolot jeszcze wystartuje. Później jeszcze też wspomnę troszkę o aspektach samego wykonania lotu. Jeśli chodzi o planowanie lotu, to chciałbym tu powiedzieć o dwóch elementach, mianowicie o optymalizacji trasy, a potem jeszcze o polityce planowania operacji lotniczych. No więc jeśli chodzi o optymalizację trasy lotu, jest to związane głównie z wykorzystaniem wiatrów, ale również z przestrzenią lotniczą, z opłatami, z paroma innymi elementami. Jak zaczynałem latać 20 lat temu, jeszcze lataliśmy na tak zwanych RPL-ach, czyli powtarzalnych planach lotu, które były robione raz na kilka miesięcy, na statystyczne wiatry, nie brały pod uwagę rzeczywistych warunków, a przez to powodowały, że załogi musiały być bardzo konserwatywne z ilością paliwa, które zabierają, a efekt nie był aż tak bardzo przewidywalny. Natomiast w tej chwili dzięki nowym komputerowym systemom planowania lotu przeszliśmy już na indywidualne planowanie każdego rejsu. Każdy rejs jest jakby osobno planowany od początku do końca z wykorzystaniem aktualnych warunków, temperatur, ciężarów. Pokażę zaraz przykład tego. A drugi temat, o którym będę dzisiaj opowiadał, to jest polityka planowania operacji, przede wszystkim dobór tak zwanego paliwa rezerwowego. No bo chodzi o to, że samolot jak leci, nie wiem, z Warszawy do Nowego Jorku, to nie może z tego Nowego Jorku dolecieć z pustym zbiornikiem. Musi mieć jeszcze dodatkowe paliwo, chociażby po to, żeby polecieć na lotnisko zapasowe, żeby nad tym lotniskiem zapasowym jeszcze mógł poczekać, plus dodatkowe tak zwane contingency fuel na nieprzewidziane sytuacje. No i jeszcze kilka elementów. I okazuje się, że bardzo istotne jest, jak się te składniki planuje, tak żeby z jednej strony mieć, przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. To jest oczywiście dla nas najważniejsze, że bardzo nam zależy, żeby samoloty zawsze miały tyle paliwa, ile potrzeba, nie za mało. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, a po drugie ze względów operacyjnych. Nie chcemy, żeby nasze samoloty lądowały na lotniskach zapasowych, bo to jest duży kłopot dla linii lotniczej. Natomiast z drugiej strony nie chcemy, żeby samoloty woziły tego paliwa za dużo, a jest to bardzo istotne, dlatego że wożenie paliwa kosztuje. I jako przykład mogę powiedzieć, że na takim locie długodystansowym dobranie 1 tony paliwa ponad to, co jest potrzebne, powoduje, że samolot spali 200 do 300 kg tego dobranego paliwa. Także 1/4, 1/3 zużywamy tylko na to, co zabierzemy. I to mówimy o oszczędnym samolocie Dreamliner, na starszej generacji samolotach jest pod tym względem jeszcze gorzej. Tutaj mam przykład, nie wiem czy dobrze widać, właśnie optymalizacji trasy lotu. To jest niedawny przykład, bo to jest mój wczorajszy lot z Chicago do Warszawy, lot powrotny. Jak można zobaczyć, ta trasa nie jest po tak zwanej ortodromie, czyli po prostej, tylko jest najpierw troszkę odchylona na południe, troszkę na północ, takim S-em polecieliśmy. A dlaczego? Tutaj widać, nie wiem jak wyraźnie to widać, ale widać mapę wiatrów nad Atlantykiem. Mieliśmy wczoraj, występowały tak zwane jetstreamy, czyli prądy strumieniowe, czyli bardzo silne wiatry, które wieją z prędkością nieraz i 200-300 km na godzinę, generalnie z zachodu na wschód. Są stosunkowo wąskie, natomiast dzięki temu, że ta trasa została tak zaplanowana, że została troszkę odchylona, tak żebyśmy złapali ten jetstream w żagle. Udało się wczoraj dolecieć z Chicago do Warszawy w niecałe 8 godzin. To jest chyba jeden z rekordowych lotów naszych na tej trasie. Normalnie trwa to dłużej, natomiast udało nam się zoptymalizować trasę. I to nie był przypadek, tylko ta trasa została tak policzona i tak zaplanowana, żebyśmy po prostu mogli szybciej dolecieć, dzięki temu mniej paliwa spalić. A tu jest przykład lotu w drugą stronę. To jest ruch nad Atlantykiem z jakiegoś tam konkretnego dnia. Jak Państwo widzą, większość samolotów lecących z Europy do Ameryki albo leci daleko na północ,
albo leci daleko na południe, natomiast w środku jest pusto, w środku co najwyżej lecą samoloty w drugą stronę. I jest to również związane z wiatrami nad Atlantykiem, te żółte strzałki to był jetstream, który również wiał z zachodu na wschód. No i tutaj można zobaczyć, że samoloty omijają ten obszar wiatrów, czyli opłaca się nieraz nadłożyć drogi, ale dzięki temu jesteśmy w stanie, mimo że lecimy dalej, to jesteśmy w stanie szybciej dolecieć. Teraz jeśli chodzi o planowanie tego paliwa rezerwowego, to no nie mam za dużo czasu, więc mogę pokazać tylko jeden slajd. Jak wyglądała w tym wypadku zmiana tak zwanego contingency fuel. Contingency fuel jest to takie paliwo, które musimy ze sobą zabrać przed lotem na nieprzewidziane okazje. To znaczy na to, że może nie do końca policzyliśmy tą trasę tak jak trzeba, że może wiatry będą nie takie jak myśleliśmy, że może coś tam się wydarzy po drodze. No i takim tradycyjnym sposobem liczenia tego contingency fuel było branie 5%. Jak Dreamliner leci z Warszawy do Chicago, spala 40 ton, no to 5% 40 ton to są 2 tony. Tyle mniej więcej było. Udało nam się gdzieś 2 lata temu zmniejszyć to paliwo do 3%. Jest to również jakby uregulowane przepisami, że można po spełnieniu pewnych warunków. No i tutaj widać, od roku 19 zaczęliśmy latać głównie z 3% większości paliwem. Mamy 90% stosowalności tych 3%. Było to monitorowane, jeśli chodzi o wpływ na bezpieczeństwo i regularność operacji. W żaden sposób nie wpłynęło, nie pogorszyło nam regularności, natomiast oszczędzamy na tym ruchu $1 800 000 rocznie, właśnie na tym dodatkowym spalaniu, o którym wspomniałem, no, że palimy mniej przez to, że mniej przewozimy paliwa. Czym się zajmujemy dalej? No, próbujemy oczywiście wraz z nowymi rozwiązaniami bardziej zaawansowane metody tutaj stosować jeszcze. W tej chwili pracujemy nad metodami statystycznymi, chociażby dotyczącymi tego contingency fuel. Skąd to się bierze? Ano dlatego, że no 5% nie wiadomo, czy to jest za dużo, czy za mało. Tak? Regulator powiedział 5%, potem powiedział, że można zrobić 3%, ale tak naprawdę na jednej trasie te 3% to może być za mało, na drugiej za dużo. Więc w tej chwili jesteśmy w trakcie na dość zaawansowanym etapie wprowadzania metod statystycznych, żeby dobierać to paliwo dodatkowe po prostu adekwatnie do danej trasy. Tak? I liczymy, że to pozwoli nam na dalsze oszczędności przy zachowaniu lub zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa. Jeszcze warto wspomnieć, że w październiku 2022 EASA zmieniła przepisy. Odchodzi się od tak zwanych przepisów prescriptive na rzecz przepisów performance-based. Na czym to polega? No, dotychczas właśnie regulator nam mówił, że ma być tyle i tyle takiego paliwa, tu 5%, tu 3%, a jakby w nowej wersji jest powiedziane, że to operator, który zna najlepiej swoje operacje i ma jakby największe know-how w sprawie planowania paliwa, może sobie tą politykę indywidualnie kształtować w zależności od swoich potrzeb, pod warunkiem, że zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa operacji, no i jest w stanie Urzędowi Lotnictwa Cywilnego czy też EASie udowodnić, że zachowuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Teraz tak, jeszcze szybko wspomnę o efektywności paliwowej już w trakcie lotu. Jak już zaplanowaliśmy, polecieliśmy. Nie będę tutaj opowiadał o poszczególnych aspektach, bo nie mam tyle czasu. Generalnie efektywność w czasie lotu polega na tym, żeby piloci stosowali się do odpowiedniego profilu lotu, na wznoszeniu, na zniżaniu, latali na odpowiednich wysokościach, odpowiednich prędkościach. Tak, w bardzo dużym skrócie. Natomiast, żeby być w stanie w ogóle o tym mówić, to trzeba najpierw to zmierzyć. I do niedawna praktycznie było to niemożliwe, to znaczy gdzieś tam jako piloci wiedzieliśmy teoretycznie, że tak powinniśmy latać i to powinno tyle i tyle oszczędności dać, natomiast nie było możliwości zmierzenia tego. W tej chwili myślę, że 2 lat mniej więcej stosujemy platformę StorkJet i każdy lot jest analizowany pod kątem zużycia paliwa na podstawie danych z QAR, czyli mówiąc powiedzmy potocznie z czarnych skrzynek. Każdy lot następuje szczegółowa analiza parametrów lotu i jesteśmy w stanie dzięki temu
po prostu zmierzyć, co działa, co nie działa, gdzie tego paliwa palimy za dużo, gdzie nie. Dzięki temu jesteśmy w stanie generować odpowiednią politykę paliwową, a potem sprawdzać jej stosowanie zarówno w poszczególnych flotach, jak i nawet dla poszczególnych pilotów. Każdy pilot jest w stanie każdy swój lot obejrzeć w tej chwili i no zobaczyć, jak mu szło, co robi dobrze, a co powinien zmienić. I tutaj jako mały przykład, dość prosty, mianowicie chodzi o użycie APU, czyli o włączanie po lądowaniu takiego dodatkowego silnika, który służy do generowania na ziemi głównie energii elektrycznej i klimatyzacji w samolocie. No i po wprowadzeniu StorkJeta i w momencie, kiedy jesteśmy w stanie to zmierzyć i wyegzekwować od załóg, wzrosło nam o 30% compliance, czyli no jesteśmy w stanie panować nad tym, co się dzieje, jak to jest, jak nasze załogi stosują się do polityki. I jeszcze na koniec, bo nie chcę przedłużać, takie ciekawe projekty, które jesteśmy w trakcie testowania. Jedno to jest tak zwany Cruise Optimizer firmy Aftech, który w czasie rzeczywistym w sposób bardzo dokładny na podstawie wiatrów liczy optymalny profil lotu, potrafi pokazać, gdzie warto wejść troszkę wyżej, gdzie warto zejść troszkę niżej, żeby jeszcze lepiej niż dotychczas wykorzystywać wiatry wiejące na różnych wysokościach. Także jesteśmy troszkę jak żeglarze, wykorzystujemy ten wiatr, jak to jest tylko możliwe. A niedługo, mam nadzieję, zaczniemy testować tak zwany Tail Specific Performance Boeinga, który polega na tym, że okazuje się, że każdy samolot pali troszkę inaczej i najlepiej lata na innej prędkości. I znowu za pomocą analizy parametrów lotu będziemy mieli bardzo dokładnie wyznaczone osiągi każdego egzemplarza samolotu we flocie i będziemy mogli w czasie lotu indywidualizować, dokładnie lecieć z taką prędkością, która da nam najmniejsze zużycie paliwa na danym samolocie i no, spodziewamy się też jakichś oszczędności z tym związanych. Ja mam tyle, bo się rozgadałem, także dziękuję. Bardzo dziękuję. Zarówno jeden, jak i drugi ekspert przedstawili perspektywę linii lotniczych. Teraz czekamy na perspektywę General Aviation, ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o Continuous Descent Approach, czyli CDA. Oczywiście wiem, że polski przewoźnik od lat ma najlepsze wyniki na lotnisku Heathrow, jeżeli chodzi właśnie o ranking CDA. I zarówno latamy nowymi samolotami Boeingami 737, które mają odpowiednie świadectwa hałasu i również wykonujemy tą procedurę lądowania CDA, nie lądowania tradycyjnego. Dzięki temu jesteśmy chyba linią 5. albo 6. w tym rankingu lotniska Heathrow na najbardziej ekologiczną linię lotniczą i najbardziej cichą. Czy to się zgadza i jak to się właśnie kształtuje obecnie? Bo wiem, że jeszcze 3 lata temu LOT zawsze był na pierwszym miejscu. Znaczy, widzę, że Joanno, masz dużą wiedzę na ten temat, ja już niewiele mogę dodać tutaj. CDA to jest tak zwany Continuous Descent Approach, czyli taki sposób wykonania całego zniżania do lądowania, że samolot nie zatrzymuje się po drodze, nie zniża się schodkami takimi, tylko od początku do końca stale się zniża. Dzięki temu poprawiamy zarówno hałas, jak i zużycie paliwa, tak? Dlatego, że jesteśmy w stanie optymalnie schodzić do lądowania. Dużo lotnisk to stosuje, w Warszawie również podejście CDA jest zalecane, natomiast nikt tego nie monitoruje tak jak Londyn. No i tak jak Joanna wspomniała, udało nam się znów na podstawie danych, na podstawie analizy szczegółowej wszystkich lotów, które tam wykonywane byliśmy w stanie wprowadzić politykę, nauczyć nasze załogi robić te podejścia tak, żeby były zgodne z tym, co jest tam wymagane i efektywne. Oprócz tego latamy tam Boeingami 737 MAX, które również w swojej klasie są no, najlepsze, jeśli chodzi o zużycie paliwa, emisję i hałas.
Super. Ja też chciałam zwrócić uwagę, że wasz zespół korzysta z tej platformy StoreJet, czyli LOT też jest otwarty na współpracę z mniejszymi podmiotami, które oferują usługi nowych technologii. To jest też taki komentarz w stosunku do wcześniejszych paneli, gdzie mieliśmy firmę Permits to Fly, która z kolei chce digitalizować kwestie pozyskiwania zgód na lądowania i przeloty nad poszczególnymi krajami, więc wasz jak gdyby zespół, wasz team pokazuje, że LOT jest otwarty na współpracę i nawiązywanie tak zwanych partnerships z mniejszymi podmiotami oferującymi różne technologiczne usprawnienia. No tak, to bardziej może do Mateusza pytanie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że no my staramy się wykorzystać wszelkie okazje, które potencjalnie pozwolą nam latać jeszcze oszczędniej, jeszcze lepiej. Także no, współpracujemy z różnymi organizacjami. Tak samo współpracujemy z uczelniami, również mamy praktykantów, studentów, także jak najbardziej jesteśmy otwarci na organizacje zewnętrzne, które mogą nam pomóc w tym, żeby latać jak najlepiej. Ja myślę... Ja może tylko dodam właśnie, że cieszy nas bardzo fakt, że StoreJet jest polską firmą i zaczyna być rozpoznawalny na rynku. My też uczestniczymy w takich case studies, gdzie pokazujemy rzeczywiście to, jak wykorzystywać tę platformę. Na samym początku platforma służyła nam jako analitykom, którzy weryfikowali to, czy rzeczywiście opłacalne są pewne optymalizacje, czy nie. I ja pamiętam początki, kiedy myśmy wdrażali, to taka ciekawostka, gdzie faktycznie w platformie pewne rzeczy nam wychodziły, że mogą się opłacać i z analiz wychodziło, że to będą gigantyczne oszczędności. I dopiero po wykonaniu kilku lotów czy kilkunastu lotów na jumpseacie z załogami okazywało się, że no, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze aspekty zupełnie inne niż sam program pokazuje. Więc my uczestniczyliśmy w pełnym developmencie tego tak naprawdę narzędzia, które dzisiaj służy nie tylko nam jako członkom biura paliw, tylko też służy również załogom. No i w głównej mierze w tej chwili zbieramy feedback ze strony załóg po to, żeby udoskonalić to narzędzie dla nich. Planujemy również taki aktywny sposób prezentowania tych danych na EFB. To będzie pewnie możliwe dopiero, kiedy na samolotach będzie dostęp do internetu, do sieci i będziemy mogli w trakcie lotu również prezentować pewne dane dotyczące chociażby zmian pogodowych czy kwestii związanych z dostępnością ground powerów na lotnisku docelowym, czy możliwości kołowania na jednym silniku po lądowaniu. Więc takie rzeczy zamierzamy prezentować na żywo. Dzisiaj one prezentowane są w sposób taki, że przed lotem rzeczywiście załoga może sobie zweryfikować w Airport Briefing Sheet, jakie procedury chociażby związane z efektywnością paliwową są możliwe do wdrożenia. Ja jeszcze tylko dodam, bo spojrzałem na Michała Grochowskiego, naszego dyrektora biura Cargo i dosłownie na ostatnim komitecie paliwowym mieliśmy taką dyskusję dotyczącą tego, że w związku z konfliktem na Ukrainie nasze loty do Narity wydłużyły się bardzo mocno i proszę sobie wyobrazić, że jest możliwość taka, że poprzez optymalizację chociażby tych wartości paliwowych pragniemy zwiększyć możliwości udźwigu tych samolotów, tak? Czyli dzisiaj mówimy o tym, że ten samolot ma pewne ograniczenia udźwigowe, a z jednej strony będziemy dążyć do tego, żeby zużywać mniej paliwa i emisji, a z drugiej strony uwolnimy obszarowi cargo możliwości realizacji no, chociażby sprzedaży, tak? Więc jakby ten kompleksowy system zarządzania efektywnością paliwową ma bardzo szerokie znaczenie dla całej organizacji. Także jest to dlatego tak dla nas istotne, żeby prowadzić to w sposób ciągły. Bardzo dziękuję za ten komentarz i teraz może przejdziemy już do kwestii paliw w General Aviation. Panie Wojciechu, może ja teraz przejdę do Pana i Pan powie nam kilka słów, z czym teraz branża General Aviation się zmaga. Znaczy generalnie ja myślę, że całe lotnictwo jakby przechodzi taką zieloną transformację, która będzie nas kosztowała kupę pieniędzy tak naprawdę i na koniec dnia to myślę, że wszyscy, którzy latają, klienci poniosą te koszty. General Aviation jest jakby najbardziej zapóźnione, jeżeli chodzi o lotnictwo, a to dlatego, że jesteśmy ostatnim obszarem, gdzie wykorzystujemy do produkcji paliw ołów. Tego już tak naprawdę nigdzie nie ma, tak? Wyszliśmy dawno, jeżeli chodzi o ołów z paliw samochodowych, z wszystkich innych
użyć, jeszcze troszeczkę używamy tego ołowiu, nie wiem, gdzieś w farbiarstwie, jakichś takich rzeczach, ale my produkując benzyny lotnicze jesteśmy zmuszeni do używania tego ołowiu ze względu na to, że benzyna lotnicza musi posiadać pewną liczbę oktanową, a ten ołów pozwala nam ją jakby osiągnąć, tak? W ostatnich latach pojawiły się nowe paliwa, które już jakby nie są obciążone tym dodatkiem ołowiowym i to jest podobna historia jak z SAF-em, tak? To jest coś takiego, czego jest bardzo mało na świecie. Jeszcze nie do końca zostało to zbadane, więc jesteśmy jakby, powiedziałbym, 3 km za SAF-em, tak? Bo to jeszcze nie jest dopuszczone. Natomiast są naciski ze strony nie tylko użytkowników, tak? Bo też budzi się jakby świadomość u ludzi, żeby to było bardziej, powiedzmy, zdrowe dla nas wszystkich, ale też są naciski ze strony, powiedziałbym, takich gremiów politycznych, nie wiem, Unia Europejska, czy tego typu organizacje. I wszyscy pracują nad tym, żeby po prostu wprowadzić te paliwa. Z naszej strony, jako producentów paliw, tak, bo to też trzeba tak na to spojrzeć, to jest dość długi proces, tak, dość finansowo wymagający, bo to trzeba powiedzieć, że tak samo jak w przypadku SAF, czy w przypadku nowych paliw benzyn lotniczych, to wiąże się ze zmianą instalacji, z pozyskiwaniem nowych surowców, które nie zawsze wszędzie są i jakby to kosztuje i będzie nas na pewno wszystkich kosztować. Natomiast no, z tą świadomością, że przełoży się to jakby na to, że będziemy zdrowsi, nie wiem, być może będziemy dłużej żyli, tak? Tak to działa na chwilę obecną. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o benzyny lotnicze, my nie mamy jeszcze odpowiedzi na to. Próbujemy produkować benzyny, które są bez dodatku ołowiowego, natomiast te benzyny nie mogą być stosowane w każdym sprzęcie, tak? Są silniki, które jednak wymagają tego dodatku ołowiowego i wyższej liczby oktanowej, więc to jest jakby etap przejściowy. Benzyny bezołowiowe zaczęliśmy produkować, no już powiedziałbym kilkanaście lat temu zaczęliśmy próbować. Dziś można je stosować w 70% sprzętu, który jest dostępny. Tak? Te 30% to jest to, co musi zostać z tym dodatkiem ołowiowym i stąd te nowe próby, tak jak na przykład, nie wiem, Gami 100, to jest benzyna wyprodukowana w Stanach, która mogłaby jakby dopełnić te 30% rynku. Dokąd to nas wszystko zawiedzie? Nie wiem, próbujemy, a dokąd dojdziemy, to się po prostu okaże, tak? Dobrze, to ja może, zanim będę zadawać pytania dotyczące paliw w General Aviation, to poproszę o prezentację pana Piotra z Entanku. Czy możemy prosić prezentację? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Piotr Niemiałkowski, firma Entank. Króciutko może wstępem, skąd myśmy się znaleźli, co robimy na rynku. Od już 15 lat dostarczamy instalacje paliwowe do paliw lotniczych na rynek General Aviation w Polsce. Tutaj na mapie możemy zobaczyć mniej więcej liczbę instalacji, którą dostarczyliśmy w przeciągu tych 15 lat w Polsce. Prezentacja, widzę, szybciej się troszeczkę przesuwa, ale dobrze, ona miała będzie szła w tle, ja pozwolę sobie swoją wypowiedź kontynuować. Generalnie rzecz biorąc, dostarczamy instalacje zarówno do sprzedaży paliw, jak i do szeregu prywatnych instalacji, aeroklubów, szkół lotniczych. Mamy dosyć szeroki zakres tych instalacji, od małych, mobilnych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb, jak i również większych kontenerowych stacji. Może w kontekście tego bezpieczeństwa, które też tutaj było mówione, i efektywności, gdybyśmy spojrzeli te 10-15 lat temu,
to można powiedzieć, że rzeczywiście General Aviation było bardzo mocno zapóźnione w zakresie tych instalacji infrastruktury paliwowej na lotniskach General Aviation. Powiedziałbym tak kolokwialnie, że generalnie tankowanie odbywało się jak się dało i czym się dało. Myślę, że mogę powiedzieć, że w tym okresie tych 15 lat przeszło 80, blisko 90% nowych instalacji w naszym kraju to wyszło spod naszej ręki, spod naszego know-how i myślę, że skok jest znaczący. To znaczy, że nie, ale też dodam, że jeszcze to nie wszystko zostało zrobione, tak? Bo sama instalacja to jest jeszcze jeden krok, później jeszcze jest kultura obsługi. I dzisiaj myślę, że możemy powiedzieć dosyć optymistycznie, że ta świadomość jest dużo większa, ale ta nauka i przekazywanie tej wiedzy użytkownikom, pilotom, również osobom się szkolącym, osobom, które nowe wchodzą na rynek lotniczy jest bardzo ważna. Tak? Świadomość nieraz jest czasami, jeszcze się spotyka takich osoby, które gdzieś zakupiły statki powietrzne i czasami później myślą, a to może zaoszczędzę. No i tutaj trzeba tę świadomość budować dosyć daleko. Co do prezentacji, to jeszcze wszystkiego to powiem, że generalnie dostarczamy w całym globie. Tam się mignęła mapa, ktoś mógł spojrzeć. No, praktycznie prawie, że na wszystkie kontynenty już gdzieś się nam się udało dostarczyć nasze instalacje. W tle ona będzie tutaj leciała, mogą Państwo zobaczyć różnego rodzaju rozwiązania, nie będę się wywodził. Oddam głos Pani Ani. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Ja chciałam się zapytać, na jakich lądowiskach, na których lotniskach ma Pan największe instalacje i z których projektów jest Pan szczególnie dumny w Polsce? Myślę, że to są te instalacje, które funkcjonują na lotniskach, gdzie jest przeprowadzona sprzedaż. To są stacje automatyczne, gdzie klienci mogą samodzielnie zatankować. Znajdują się na Bebicach, tu w Warszawie, w Poznaniu, w Konkolewie, w Mielcu. Jedna z nowszych instalacji takich większych to jest w Gliwicach. Tam jest zbiornik na 3 rodzaje paliw. Są to stacje kontenerowe, mogą one zmienić swoją lokalizację, są w pełni automatyczne, ale też myślę, że mogę powiedzieć, że mamy szereg takich instalacji dostarczonych do instytucji, firm, które działają prężnie w branży lotniczej. One mają rozsiane bazy po całej Polsce i mamy takich firmy, które zapatrzyły się w własne instalacje. One są również zautomatyzowane, oni samodzielnie rozliczają swoje rozchód tego paliwa, wiedzą i mogą też liczyć tą efektywność wbrew pozorom też właśnie w General Aviation na poszczególne samoloty, bo wtedy widzą, jaka jest konsumpcja na jakie samoloty, jakie loty, jaki styl latania i niektórzy wdrażają też przy tych stałych swoich operacjach lotniczych w General Aviation też takie małe zarządzanie paliwem, efektywnością paliwową, to można powiedzieć. A proszę powiedzieć, jak firmy takie jak Pan przygotowują się do tego, że będą właśnie zmiany te takie ekologiczne i być może Avgas przejdzie do historii, czy to jak gdyby spędza sen z Pana powiek? Znaczy, powiem tak, generalnie myślę, że nie, ponieważ instalacje, które i rozwiązania techniczne, które wdrożyliśmy, no one muszą spełniać szereg rygorów odporności i dostosowania się do paliw lotniczych. Jeżeli te nowe paliwa będą akceptowalne na statkach powietrznych, które są do dzisiaj użytkowane i nie wpływają w czasie funkcjonowania na zmiany, na degradację, czy to mówimy w silniku, czy uszczelek, czy innych różnych elementów technicznych, to również nie będą wpływały w żaden inny sposób na te instalacje, które są przez nas dzisiaj dostarczane. Oczywiście, jeżeli są stosowane nowe paliwa, obserwujemy bacznie i sprawdzamy tam, gdzie są regularnie robione przeglądy maintenance, weryfikujemy, czy nie następuje jakaś przyspieszona degradacja i staramy się współpracować i jeżeli ktoś coś dodaje nowego, są nowe paliwa stosowane. Ja nie mówię tylko tutaj w Polsce, bo to jest również za granicą.
i te odmiany choćby tych paliw UL jest kilka w różnych krajach stosowanych. No i tu obserwujemy pewne różnice. By powiedział, one są niuanse, bardziej chodzi o pilnowywanie pewnych częściej wymienianych elementów. Generalnie rzecz biorąc jesteśmy dostosowani i większość tych instalacji nowych, spełniających wymogi jesteśmy w stanie dostosować do nowych paliw. O tak powiem. Wspominał Pan o tym, że jesteście firmą międzynarodową i obsługujecie nie tylko polski rynek. Gdzie Pana zdaniem sektor General Aviation jest najbardziej rozwinięty i gdzie można na tym zrobić dobry biznes? Chyba to największym rynku na świecie w General Aviation no to są Stany Zjednoczone, ale to jeszcze przed nami, tam, że tak powiem, sprawdzamy ten rynek. A Europa, Middle East? No to przede wszystkim, jeżeli Europa, to mówimy o Francji, mówimy o Anglii, mówimy o Niemczech i na tych rynkach jesteśmy bardzo aktywni i stale tutaj instalacje są dostarczane. I chyba w takiej kolejności, jak tutaj wymieniłem w tej chwili, tak to wygląda. Ale obserwuję, że nasz region Europy jest bardzo prężny w tej chwili i pod kontekście tych instalacji, które dostarczamy również wcale nie odstaje nasz region, a w szczególności nasz kraj. Znaczy nam oczywiście jest naturalnie łatwiej. Znaczy jesteśmy krajową, polską firmą z polskim kapitałem, rodzinną, ale o zasięgu międzynarodowym, to tak jeszcze podkreślę. Natomiast nasz region jest również bardzo aktywny. Natomiast są też regiony, gdzie widać, że i takie głosy też płyną z rynku, że no, przymiera trochę, zwija się po części ten General Aviation w niektórych krajach. Są różne tego przyczyny, ale to już jest inny, odmienny temat. Jasne, ale też w strategii wielu lotnisk są wpisane różnego rodzaju ruchy, które mają na celu promować ten ruch General Aviation. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak, jak wiele osób prognozuje, że będzie coraz mniej tych lotów, no bo gdzieś piloci też się muszą uczyć latać i pewnie Maciej Smolski się ze mną zgodzi, który jest w tym panelu, że w Polsce jednak jest duże zainteresowanie General Aviation. No ja powiem tak, przepraszam, jeszcze już oddaję głos, ale powiem jedną kwestię. Obserwuję dosyć duże zainteresowanie sektora prywatnego, które wymusza i ma potrzeby między innymi się tankować i swobodnie przemieszczać się między lotniskami General Aviation po to, żeby szybciej załatwiać kwestie biznesowe, spotkania. I nie tylko na terenie kraju, to jest bardzo widoczne u nas w kraju, ale i w całej Europie. I myślę, że wiele lotnisk tych drobnych, lokalnych będzie przeżywało pewien renesans, bo wzrost zamożności pewnych grup społecznych będzie powodowało, że one wymagają szybszej mobilności do przemieszczania się. Autostrady, zatkane porty lotnicze im to ograniczają, a one posiadając własne środki, czy dostęp łatwiejszy do środków takich mniejszych lotniczych, będą się przemieszczali, z tego korzystali. Tak, jak najbardziej. My nawet dzisiaj mamy w panelu panią Anitę Lisowską z GAS-u, która opowie o wzroście biznes jetów i tego ruchu w Polsce po COVID-zie. Także jak najbardziej ten trend jest na plusie. To teraz może Maciej podsumuj, bo będziemy kończyć powoli panel z tego względu, że czekamy na cargo. A propos tego General Aviation i rozwoju w Polsce. To znaczy, no ja mogę tylko wyrazić nadzieję, że to się będzie rozwijało, że będzie coraz więcej samolotów, coraz więcej pilotów. No myślę, że tak jak wszyscy mam trochę obawy, jak to będzie z nowymi przepisami odnośnie dekarbonizacji i generalnie ekologii. Natomiast no, na chwilę obecną, z tego co widzę, to się wszystko rozwija i jest tego coraz więcej i oby tak dalej. No ja muszę powiedzieć, że 2 lata temu byłam we Francji w takim aeroklubie w Vannes, gdzie właśnie wiele osób uczy się latać i w tym regionie Francji, z którego zresztą była nasza przedmówczyni, pani Anne-Marie, która jest producentką dronów. W tamtym regionie jest jak gdyby renesans General Aviation, także myślę, że zarówno jedna, jak i druga firma mogłaby otworzyć jakiś oddział w tamtych rejonach.
ale są rejony, gdzie rzeczywiście to General Aviation jest niesamowicie modne. Ja może uspokoję pana Macieja. My jako firma złożyliśmy już, że tak powiem, wszelką dokumentację. Ubiegamy się o wydłużenie produkcji Avgazu z ołowiem i myślę, że to na pewno się uda, tak? A zanim coś wymyślimy nowego, natomiast też chciałbym dodać, bo my tak z Piotrem nie zawsze siedzimy spokojnie obok siebie, bo trochę robimy sobie konkurencję, ale też współpracujemy. My jako firma posiadamy sieć własnych stacji i ja muszę powiedzieć tak, stacja w jakimś tam aeroklubie po otwarciu sprzedaży to ten wolumen rośnie dwukrotnie, tak? Czyli naprawdę jest ten ruch, to się po prostu nakręca i tylko trzeba dać ludziom możliwość, żeby mogli tankować, tak? Robić to myślę, że jeżeli chodzi o Polskę i powiedzmy tą część Europy, to jeszcze dużo przed nami, po prostu. No to prawda, ja mogę powiedzieć, że z punktu pilota General Aviation, którym też jestem, jak tylko mam czas, latanie po Polsce było bardzo trudne ze względu na to, że gdziekolwiek się nie poleciało, było się bardzo trudno zatankować, bo aerokluby miały swoje paliwo, nie bardzo mogły go sprzedawać. No i wiem, że się teraz robi pod tym względem coraz lepiej i całe szczęściowe i tak dalej. No jest potrzeba kapitału, ale też są sposoby, żeby to zrobić mniejszymi krokami, modernizując pewne instalacje i to się dzieje dosyć intensywnie. No ale też patrząc właśnie te instalacje prywatne, z mojego punktu widzenia, one stanowią większość naszych dostaw na rynek krajowy i to kilkukrotnie niż te do sprzedaży, bo i samodzielnie sobie właściciele zapewniają dostępność paliwa. Bardzo dziękuję za dyskusję. Tym samym finalizujemy panel o paliwach lotniczych. Proszę o brawa dla moich gości. Dzięki Mateusz. Dzięki Maciej, super. Dziękuję panie Wojciechu, bardzo dziękuję. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. A teraz proszę państwa oddaję państwa w ręce pana Jarosława Paszyna i panel Cargo. Dzień dobry Państwu. Chciałem zaprosić dwóch panelistów na nasze spotkanie. Pana Michała Grochowskiego, dyrektora biura Cargo.pl LOT i panią Olgę Palec-Furgo, prokurenta Airbag Poland. Mamy tylko dwoje panelistów, ale wydaje się, że damy sobie radę. Jeszcze mam pytanie do pani Joanny. A 40 minut mamy, tak? Tak, po staremu. Czy... Dobrze. Okej. Jeżeli chodzi o cargo, tak jak wiemy, jest to jednym z, że tak powiem, z ważniejszych obszarów działalności linii lotniczych. Bardzo ważny i coraz ważniejszy. Teraz chciałbym się dowiedzieć od Państwa, jako przedstawicieli przedstawicieli dużych organizacji, które zajmują się przewozami cargo. Tutaj, jeżeli chodzi o PLLOT, to jest to największy przewoźnik. Jak wygląda w ogóle w tej chwili po pandemii sytuacja, jeżeli chodzi o cargo i w ogóle jak wyglądają prognozy na przyszłość, tak? No w tej chwili, jeżeli chodzi o takie oceny, analizy światowe, no zakłada się o zmniejszenie tej ilości. Natomiast jak tutaj wygląda z perspektywy państwa i może zacznę od mniejszej firmy, pani Olgi Palec-Furgo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Ja bym chciała powiedzieć, że niestety wbrew ogólnym nastrojom, rosnącym nastrojom, jeśli chodzi o wyjście czy wychodzenie z pandemii, prognozy cargo niespecjalnie są optymistyczne.
zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i o przychody. IATA prognozuje spadki, jeśli chodzi o wolumen około 5%, jeśli chodzi o wartość około 15%, nawet 20% w niektórych opracowaniach też czytam prognozy o tym, że stawki spadną około 25%. Więc kończy się dla nas trochę Eldorado i zaczyna walka i praca u podstaw. Coraz częściej klienci, mimo że rynek w Polsce jest rynkiem bardzo mocno ad hocowym, klienci bardzo często wracają do przetargów, rozpisują nowe przetargi, mimo że posiadają długoterminowe kontrakty. Ale teraz troszkę sytuacja się odwróciła i to linie lotnicze wychodzą do klientów z propozycją kontraktów, allotmentów, tak zwanych BSA, czyli Block Space Agreementów. I to jest ta widoczna zmiana na rynku. W moim odczuciu rynek polski jest dość stabilny, jeśli chodzi o ilość, co też nie jest specjalnie dobrą informacją, ponieważ wolumeny pozostają na niezmiennych poziomach, wahają się plus minus 5% od roku 2019, mimo że wszyscy odnotowaliśmy w firmach logistycznych ogromne wzrosty przychodów, ale ja jestem ostrożna w tej radości i optymizmie, bo jest to głównie spowodowane bardzo wysokimi stawkami. Natomiast w tej chwili, kiedy stawki pójdą w dół, to niestety przychody też konsekwentnie będą się kurczyły. Dziękuję bardzo. Teraz bym chciał oddać głos panu dyrektorowi Grochowskiemu. Z moich informacji i wiedzy spojrzenie akurat lotu na przewozy cargo jest troszeczkę odmienne, bardziej optymistyczne. Tak mówiłem wcześniej, PLLOT Cargo jest największym przewoźnikiem w Polsce. Lideruje i nie ma, że tak powiem, na dzień dzisiejszy żadnych konkurentów, możemy powiedzieć, czy tak podają tutaj dane statystyki. Jeżeli chodzi o wielkość przewozów PLLOT, to jest to większe niż dwóch następnych przewoźników cargo w Polsce, także należy stwierdzić, że PLLOT Cargo pełni rolę tutaj dominującą na rynku. Proszę bardzo o wypowiedź. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja odbieram to zaproszenie jako szansę do troszeczkę obalenia pewnych stereotypów i zasilenia informacjami społeczność, szeroko pojętą społeczność aviation, która nie do końca zdaje sobie sprawę z tej działalności, jaką prowadzą linie lotnicze w obszarze cargo. Chodzi o to, że nie bardzo identyfikują rolę linii lotniczych, w tym na przykład PLLOT, rolę na gospodarkę państwa, przewóz towarów oraz co de facto znaczy dla nich. Mam wrażenie, że po prostu niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, co to jest. Również w obszarze pilotów i wszystkich tych, którzy uczestniczą w całości. Natomiast myślę, że w trakcie naszego dzisiejszego panelu kilka rzeczy powiemy. W kwestii roku 2022 perspektywa przewoźnika narodowego jest taka, że był to nasz najlepszy rok w historii, 94-letniej historii drugiego najstarszego przewoźnika na ziemi. Był to rok, w którym wolumen przewiezionego cargo wzrósł o 10%. To jest bardzo dużo. Ja często spotykam się z publikacjami przeróżnych zawodowych analityków, czy też kreatorów statystyki, włącznie z autorami analiz z Wielkiej Czwórki tak zwanej, którzy na siłę, nie wiem dlaczego do tej pory zachodzę w głowę i za każdym razem to robię, poszukują relacji w ramach transportu cargo do wzrostu czy też spadku PKB państwa. W Polsce to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to w ogóle nie jest połączone, albo jest w ogóle śladowo, czy zupełnie pośrednio połączone, ponieważ tego typu
podejście powoduje, że demaskują ci wszyscy statystycy czy też analitycy, demaskują swoją wiedzę na temat rynku cargo w Polsce i w tej części Europy. Po prostu pokazują wtedy, że nic nie wiedzą kompletnie. Nawet nie wiedzą, w którym kościele biją dzwony, czy w ogóle czy to są dzwony, czy to jakakolwiek inna melodia, czy inny instrument. Niestety ten rynek tak wygląda, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat został zagospodarowany przede wszystkim przez zachodnią infrastrukturę. W efekcie dzisiaj, wczoraj, 5, 10, 20 i 15 lat temu, poprzez brak wiedzy na ten temat obserwujemy olbrzymią erozję tego, co można byłoby odnieść jako wrażenie wsparcia polskiej gospodarki. Drodzy Państwo, 35% towarów na świecie, na planecie Ziemia jest przetransportowane transportem lotniczym, co oznacza, że transportowane transportem lotniczym są towary wysoko przetworzone. Wysoko przetworzone towary produkują najbardziej wykształceni ludzie. Najbardziej wykształceni ludzie zarabiają największe pieniądze. No, może nie do końca, ale taka jest reguła na świecie. Najbardziej przetworzone towary w eksporcie globalnym powodują tworzenie się PKB. Self-consumption nie tworzy żadnego PKB i to jest jedno wielkie ekonomiczne oszustwo. Eksport tworzy PKB. W związku z tym, jeśli dane państwo stwarza warunki do tego, żeby produkowano zaawansowane produkty na jego terytorium i rozliczano je za granicą, to ma przewagę konkurencyjną, ma wzrosty i wpływa to de facto na kondycję państwa i jego podatki. To bardzo chciałbym wyraźnie powiedzieć wszystkim Państwa, jak ważne jest cargo. Teraz rok 2022. No, tutaj, przepraszam, że wejdę i dodam jeszcze tak informacyjnie, bo powiedział Pan, że ponad 30 wartościowo, natomiast ilościowo jest to zaledwie parę procent, 2-3%. 1% nawet. Tak? Mówi się tak, o 1%. O 1%, także chciałbym tutaj podkreślić właśnie wagę i znaczenie tego przewozu lotniczego. Przede wszystkim istniejemy my jako linie lotnicze i reprezentanci linii lotniczych, istniejemy w globalnych łańcuchach dostaw. Rok 2022 był fenomenalnym rokiem, dlatego że ten rok był w naszej perspektywie narodowego przewoźnika rokiem spinającym strategię właśnie 5-letnią, która pokazała fenomenalne wyniki. Koledzy moi, którzy przedstawiali poprzednio tematy związane z paliwem i z elementami związanymi z tym, pokazywali różne mapy, bardzo ciekawe mapy. Zwracam Państwu uwagę, to była mapa świata, 1, 2, 3, 4, mapa świata, co oznacza, że na przykład Dreamlinery lotu mają udział finansowy w roku 2022 w ramach cargo prawie 1/4. Co to znaczy? To znaczy, że operacje lotnicze realizowane tak dużymi samolotami pasażerskimi z samymi pasażerami nie mają prawa wykazywać jakiejkolwiek rozsądnej rentowności. Mogą co najwyżej łapać koszty. Tak wygląda świat i to chciałbym Państwu powiedzieć. Nawiązując do tego, co powiedziała Olga, ale to ważne jeszcze, rok 2022. Można się spotkać z tym, że mówimy o Polsce, o regionie, o świecie, natomiast transport lotniczy to jest transport globalny. W naszym wypadku w roku 2022 ponad połowa cargo nie była związana z polskim rynkiem. Też chcę to wyraźnie powiedzieć. Nie była związana z polskim rynkiem. Było to zagospodarowanie wszelkich szans biznesowych. Nas nie ogranicza Bałtyk, Tatry, ani Odra i Bóg. Zupełnie nas to nie ogranicza. W roku 2023 zgadzam się z Olgą, IATA wskazuje na 24-25% obniżki cen frachtu lotniczego, natomiast to jest bardzo optymistyczne założenie. Myślę, że będzie gorzej. My dzisiaj po pierwszym miesiącu zamkniętym styczniu widzimy te 24% spadki, natomiast podejmujemy stosowne środki do tego, żeby wolumen na naszych samolotach był stosownie wysoki, czyli w myśl zasady najpierw masa, potem rzeźba. Wiem, że to takie popularne stwierdzenie, ale ono działa w biznesie również. To znaczy, jeśli nie ma się masy krytycznej, czyli nie ma się z czego wybrać, to jest się zakładnikiem tego, co rynek, że tak powiem, stwarza liniom lotniczym. Ponieważ wspomniałem, że my nie ograniczamy się tylko do Polski, czy też do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, należy to rozumieć jako politykę, która nas
finansowo, że tak powiem, nie zabije. Na koniec, na to pytanie odpowiadając, chciałem taki bardzo ciekawą obserwacją podzielić się z Państwem, ponieważ my nie realizujemy wyłącznie transportu na flocie lotu. Tak przy okazji 99% naszych przychodów pochodzi z floty długodystansowej. Także jeśli lot ma 75 samolotów na dzisiaj, to my korzystamy właściwie z 15. Ta pozostała część nie jest, że tak powiem, nasza w obrębie cargo, ale realizujemy również transport czarterowe samolotami. Wiele linii lotniczych, które ląduje na Okęciu, takich egzotycznych, które elektryzują spoterów, wykonuje zlecenia nasze. Także żeby to było jasne, ale obserwacja jest następująca, jak zmienił się rynek na początku tego roku. Jeden z przewoźników, który realizował dla nas rejsy w Azji, w grudniu i listopadzie był zajęty codziennie, czyli codziennie wykonywał operacje na Airbusie A300 Freighter. W styczniu 2023 wykonał jedną operację. To jest właśnie tak, znaczy oczywiście nie dla nas, tylko on oferuje operacje dla wszystkich, natomiast to jest taki sygnał, co dzieje się z branżą w roku 2023. Ona się lekko odbija teraz w lutym, natomiast IATA zakłada bardzo optymistycznie spadek wolumenu o 5% i spadek cen o 24-25%. Dziękuję bardzo za Jeszcze, informację. Tak, jeśli proszę. mogę, chciałabym dopowiedzieć jedną rzecz. Musimy pamiętać o tym, że dostępność miejsca przestrzeni załadunkowej ciągle rośnie. W ubiegłym roku właściwie poza Azją i Pacyfikiem i Ameryką Środkową i Południową, które odnotowały spadki. Azja nawet minus 25%, jeśli chodzi o dostępność miejsca. Wszystkie inne rejony odnotowały wzrosty, w tym Europa na przykład 10%, jeśli chodzi o capacity, czyli zdolności przewozowe. Jednocześnie faktyczny przewóz spadł z Europy o 9%. Na przykład z Azji Południowej był to spadek aż o 22%. I ten trend będzie się umacniał, jeśli patrzymy na działania armatorów, operatorów logistycznych, którzy stawiają do dyspozycji dużą flotę, nową flotę samolotów frachtowych i wchodzą w ten niezagospodarowany przez nich dotychczas jeszcze część przewozów, transportu, to wnioski nasuwają się same. Zdolności przewozowe będą coraz większe, czyli podaż miejsca coraz większa, natomiast popyt będzie raczej spadał. Zgodnie z prognozami też ekonomicznymi, bo ja jednak w przeciwieństwie do Michała widzę związek kondycji gospodarki i transportu lotniczego. Dziękuję za wypowiedź. Oczywiście tutaj jest to bardzo ściśle powiązane, jeżeli chodzi o gospodarkę, nie tylko naszą, ale tutaj światową. Jest to wszystko naczynia powiązane i jest to nie tylko akurat w branży cargo, ale w każdej innej branży. Widzimy w tej chwili takie dosyć ciemne chmury. Jeżeli są takie prognozy związane z przewozami cargo, dosyć nieoptymistycznie, to chciałbym się tutaj Państwa spytać, jak w takim razie, jeżeli chodzi o plany strategiczne na następne lata, jak z tym tematem sobie radzić, tak? Bo to, tak jak mówię, jest to ogólna na dzień dzisiejszy bolączka wszystkich firm, spadek przychodów, koszty są jakieś tam takie, a nie inne. Podstawowa sprawa jest to optymalizacja kosztowa, nas czeka, tak? Przy spadku przychodów i tutaj ilości przewożonych towarów. Jakie są zamierzenia w tym momencie z Państwa firm, jeżeli chodzi właśnie o radzenie sobie, nie chcę nazwać to kryzysem, tak? ale spadkiem przychodów, dochodów, kwestie od strony, nie wiem, tak jak tu było wcześniej mówione, oprogramowania, automatyzacji pewnych procesów i tak dalej, i inne elementy, które mogą spowodować, żeby działalność firmy przez ten trudny okres mógł być realizowany. Z tego, tak jak tutaj Państwo działacie, bo tutaj, tak jak z tego wiem, spółka polska jest córką spółki węgierskiej, czyli rozmawiamy o działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, zgodnie z planami tutaj lotu też również jest
sięganie po ten rynek, także można powiedzieć, jesteście bezpośrednimi konkurentami. Jak w takim razie, myślę, że to nie będzie żadne zdradzenie jakichś tajemnic firmowych, jak zamierzacie sobie radzić z tą sytuacją w tym roku, w przyszłym roku? Proszę bardzo, może od pana dyrektora. Dobrze. Ja może sprecyzuję to, co miałem na myśli w relacji do gospodarki. Globalnie oczywiście ma to związek, natomiast ja referowałem do rynku polskiego, który jest po prostu zwyczajnie 4-krotnie większy niż oficjalnie pokazywany, czyli ten rynek, który zawiera w sobie zbiór pod tytułem indirect. Jest po prostu większy, ponieważ w Polsce nie ma oferty dla niego póki co. To słowo oferta jest bardzo szerokie, nie ograniczam się do oferty capacity. Zgadzam się z Olgą absolutnie w tym, że mamy overcapacity na rynku europejskim i światowym, czyli nadpodaż miejsca w stosunku do możliwości wygenerowania cargo lotniczego. Natomiast ja tutaj to rzeczywiście nie chciałbym tak bardzo ujawniać mojej kuchni, ale jestem bardzo podekscytowany. My podobnie jak w latach przeszłych mamy stosownie mądrą strategię, taką, która jest częściowo strategią naszej firmy matki, czyli PLL LOT SA. Została przyjęta ze stosownymi argumentami i nie mam żadnych wątpliwości, że ją zrealizujemy. Szacujemy natomiast, i to jest mój szacunek, jeśli chodzi o wolumen, który możemy przetransportować, ponieważ w roku 2022, kolokwialnie mówiąc, nasze samoloty pękały w szwach, czyli de facto do tej szklanki więcej nalać się już nie dało. Więc raczej nie możemy już pobić tego rekordu, jeśli chodzi o wolumen. Jesteśmy przewoźnikiem o wielkości i skali produkcji 62 000 ton. Ja szacuję, że jednak w roku 2023 zrobimy tych ton 55 000, może 56 000. Natomiast myślę i szacuję, że takie odbicie wolumetryczne nastąpi w drugiej połowie roku. Jednak w tej chwili okoliczności związane z wojną na Ukrainie. Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy dzisiaj, ale ja je czuję bardzo, bardzo poważnie. I również wychodzenie troszkę chińskiej gospodarki spod tego klosza absolutnego zamknięcia i lockdownu spowoduje stosowne konsekwencje tutaj również na nas w Europie. Tu kilka ciekawostek będę miał do powiedzenia. Jakkolwiek tak, szacuję, że nasza zdolność przewozowa spadnie może nie o 10, ale te 7-8%. Radzimy sobie z tym bardzo dobrze, gospodarując różne rynki, nie tylko Polski. W Polsce na dzisiaj, po roku 2022, posiadamy, jeśli chodzi o rynek eksportowy bezpośrednio realizowany w Polsce, to ważne, bezpośrednio realizowany, czyli taki, który ma potwierdzenie dokumentacyjne w przewozach lotniczych i celnych z Polski. Posiadamy 24% tego rynku i 1/3 rynku importowego. Natomiast ja myślę, że utrzymamy tego typu proporcje, bo to nie jest dla nas jakieś szczególnie trudne. Dla nas jednak wyzwaniem i strategicznym planowaniem jest edukacja tego rynku i zmiana zarówno świadomościowa, jak i technologiczna. To znaczy, tutaj Pan wspomniał, że jesteśmy bezpośrednimi konkurentami. To takie nie do końca tak jest. Jest i nie jest. Natomiast chodzi o to, że nikomu nic nie ujmując, linie lotnicze reprezentowane przez same siebie są kreatorem własnego produktu. W związku z tym ja nie posiadam ograniczeń, które posiada Olga, która musi spełnić standardy, które po prostu wymyślono gdzie indziej. Tak? A tutaj to ja jestem szefem tego całego naszego zamieszania, w związku z tym kreując stosowną rzeczywistość wpływam bezpośrednio na to, jak ten rynek pracuje. I na przykład w przypadku linii lotniczych pracujemy nad tym, żeby zwiększać możliwości przewozów konsolidacyjnych, czyli żeby nasi klienci, którzy są spedytorami, nie pracowali tak jak tutaj w latach 80. jeszcze, czyli właśnie, żeby wszystkie możliwe zlecenia były zleceniami ad hoc. Muszę się pochwalić, wycofuję się, muszę pochwalić mój zespół i wszystkie osoby wspierające go włącznie z klientami, że zima, która kończy się w tej chwili z marcem, czyli sezon zimowy, to naszym największym osiągnięciem, które chcemy kontynuować już nie w takiej skali w sezonie letnim, było posiadanie 48% całkowitego capacity zamkniętego w kontraktach długoterminowych.
To jest coś niespotykanego na gruncie Europy Wschodniej i Centralnej. Chcemy kontynuować ten trend, widzimy możliwości, będziemy to realizować. Oczywiście konkurencja w postaci stawiania warunków, stawek wysokich, to jest bardzo zły pomysł, bo tutaj jednak gramy na globalnym gruncie i musimy uznać po prostu ruchy konkurencji. Tak jak Olga również wspomniała, co jest absolutną prawdą, klienci, czyli kim jest klient? Klient to jest ten ktoś, kto płaci fakturę. Jeśli ten ktoś, kto płaci fakturę, orientuje się nagle, że przepłaca na rynku, automatycznie oczywiście próbuje i negocjuje obecne warunki w stosunku do tych, które są. Jeśli jego warunki, a bywa tak, szczególnie na rynku transatlantyckim, spadają o 300%, czyli trzykrotnie obniżają się stawki, te 24-25% to jest globalny trend, natomiast na Atlantyku z Europy spadają o 3 razy już dzisiaj, no wiadomo, że nikt nie będzie przepłacał trzykrotnie, w związku z tym oczywiście zachowuje się w stosunku do tej, racjonalnie do tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Mówiłem o konkurencji w sensie, znaczy tutaj Państwo reprezentujecie, można powiedzieć, klient jest ten sam, natomiast różne modele biznesowe, tak? W tym momencie reprezentuje Pani i tutaj Pan, tak? Proszę bardzo. Teraz. Czy to prawda, że mamy wspólnych klientów, spedytorów, natomiast my mamy też klientów w postaci linii lotniczych, które faktycznie aktywnie kreują swoją politykę sprzedaży, dbają o swój model biznesowy i tak naprawdę narzucają nam ten model biznesowy. I tutaj zgadzam się absolutnie z moim przedmówcą, że my nie mamy możliwości współkreowania tej polityki. Możemy jedynie dostarczać wiarygodne informacje o rynku, edukować, mówić o tym, jak wygląda nasz rynek, czego potrzebują nasi klienci, czyli spedytorzy. Nasi klienci z kolei linie lotnicze dbają i bardzo mocno idą drogą cyfryzacji, wzmacniają swoje w tej chwili możliwości, oferują systemy, które tak naprawdę ułatwiają pracę spedytorów i też ułatwiają pracę nam, a przynajmniej w jakimś stopniu redukują. Oczywiście wszyscy zastanawiają się nad tym, jak spowodować, żeby polskie cargo wylatywało z polskich portów lotniczych. Przy czym jeszcze tutaj rozwinę trochę wątek poruszony, zainicjowany przez Michała odnośnie konkurencji. Ja postrzegam naszą konkurencję bardzo szeroko. Nasza konkurencja tutaj lokalna to nie tylko Warszawa, Gdańsk, Katowice i ten rynek tutaj bardzo mocno lokalny, ale nasza konkurencja to przede wszystkim takie porty jak Budapeszt i magazyny w Budapeszcie, w Pradze, we Frankfurcie, w Amsterdamie czy Lierz. I to jest tak naprawdę nasza konkurencja i my korzystamy z tych samych klientów i z tych samych zasobów tak naprawdę potoków towarowych i naszą rolą jest też zadbanie o to, żeby jak najwięcej tego cargo wylatywało z Polski. W tej chwili szacuje się, że 1/5, niektórzy mówią, że 1/10 wylatuje czy wyjeżdża w ramach przewozów lotniczych, ale na ciężarówkach, czyli Road Feeder Services. Natomiast pozostała część, czyli w zależności od tutaj autora tych szacunków 5 razy czy nawet 10 razy więcej, wyjeżdża w ramach przewozów drogowych i rozpoczyna swoją podróż lotniczą właśnie z tych portów, o których wspomniałam, w państwach ościennych. I to tyle właściwie. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Tu jeżeli oczywiście nie jest to tematem naszej dyskusji, ale rozmawiamy o modelach biznesowych. No nie ma idealnego modelu biznesowego. No każdy powinien być dostosowany do danych czasów i jeden w danym momencie lepszy wcale nie musi się okazać lepszym w następnym czasie. Także myślę, że jest tutaj bardzo ciekawa, że tak powiem, taka rywalizacja dwóch różnych podejść biznesowych do realizacji przewozów cargo, bo tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, oczywiście będąc częścią dużej linii lotniczej,
Jest wiele przewag, tak, ale mogą być sytuacje, że akurat tutaj pani Olga uzyska przewagę w innej sytuacji rynkowej. Jeszcze tylko jeśli mogę dodać, to jeśli chodzi o firmę Airbag, o naszą grupę, to oczywiście też posiadamy swoją strategię, którą realizujemy i przede wszystkim w tym roku stawiamy na dywersyfikację taką lokalizacyjną. Wychodzimy spoza Europy Środkowo-Wschodniej, która zawsze była naszym takim korem, kolebką i tutaj uznawaliśmy, że bardzo dobrze znamy ten rynek i jesteśmy specjalistami. Wchodzimy do Azji południowo-wschodniej, a w następnej kolejności myślimy o tym, żeby też mieć swoje biura w Ameryce Północnej. Dziękuję serdecznie za informację. Ten temat się w tej chwili, w naszej dyskusji już pojawiał. Myślę, że jest szeroko omówiony, jeżeli chodzi o taką ogólną sytuację, czyli ta wojna na Ukrainie, czyli zmiana w tym momencie całych, że tak powiem, podstaw funkcjonowania wielu gospodarek, nastawienie na założenia, no już trzeba to tak powiedzieć, wojenne, bo wiemy, jeżeli chodzi o produkcję w wielu krajach, no jest to widoczne. Jak Państwo widzą, ale tak może pokrótce, bo jeszcze czas widzę nam leci, a mamy jeszcze kilka ciekawych tematów do omówienia. Chciałbym w każdym razie omówić. Jak widzicie Państwo tutaj tą wojnę na Ukrainie, na ile spowodowała jakieś problemy w Państwa działalności? Proszę bardzo, Pani Olgo, może. Ja może zacznę od tego, że wojna na Ukrainie, jak każda wojna, jest dla jednych szansą, a dla drugich no, stanowi tylko i wyłącznie ogromne ryzyko i przynosi straty. Na pewno jeśli chodzi o zamknięcie tych lotów komercyjnych nad Ukrainą, Polska jest beneficjentem, ponieważ to tutaj trafiają przesyłki z Ukrainy, które są później transportowane chociażby do Stanów Zjednoczonych. W związku z wojną na Ukrainie oczywiście jako linie lotnicze tracimy na zamknięciu korytarza syberyjskiego. Po pierwsze dlatego, że loty trwają dużo dłużej do Azji, między 4 a 6 godzin dłużej lecimy, a z tym wiąże się oczywiście też wyższe koszty operacji. Na pewno też spowodowany wojną w Ukrainie kryzys energetyczny i ceny paliw, które poszybowały w górę i to na pewno nie wpływa pozytywnie na nasze PNL-e. Jest kilka linii lotniczych, osobiście znam kilka przykładów, w tym British Airways, które planowały ekspansję do krajów Azji. One musiały wstrzymać te plany rozwoju i nie wprowadziły do siatki nowych połączeń. No, korzystamy też na pewno na tym, na pewno lotniska w Rzeszowie i Poznaniu, które dotychczas no, nie były wypełnione w takim stopniu, jak są teraz. Są no, miejscem, gdzie ta pomoc humanitarna trafia i przylatuje do nich, ale też gdzie wojska NATO są przerzucane. Na pewno też ta obecność wojsk NATO wpływa, jest jakby gwarantem bezpieczeństwa, jest też gwarantem bezpieczeństwa i pozwala firmom komercyjnym utrzymać swoją aktywność i działania i to też w jakimś stopniu wzmacnia to bezpieczeństwo. Dziękuję. Panie dyrektorze, kilka słów. Chciałem, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo przed, a propos właśnie, no niektórzy bardzo korzystają na tej wojnie, no niestety, no tak, to już jest twarda rzeczywistość, że niektórzy się bardzo cieszą z wojny i zarabiają wielkie pieniądze. Tu akurat nie chodzi o nas, ale można powiedzieć, że statystycznie biorąc, co ULS ostatnio podał, jeszcze nie ma bieżących danych, ale wzrosty przewozów cargo w Rzeszowie czy w Lublinie to jest tam w procentach chyba tysięcznych, czy w stosunku do poprzednich, także można powiedzieć z perspektywy tych portów lotniczych jest dobrze. Tylko to są wzrosty, które
jakby na których podstawie nie można prognozować Ale ani rzeczywiście, budować nie, modeli oczywiście. biznesowych. To Mówię są o bardzo tym- tymczasowe, prawda? Oczywiście, że tak, ale mówimy wojna, tak? Czyli dla jednych jest problem. Z ich perspektywy podejrzewam, że chyba nigdy by tak nie osiągnęli tego typu przewozów. Proszę bardzo, panie doktorze. Owszem, tak. To ja esencjonalnie kilka ciekawostek, myślę, że bardzo interesujących Państwa jednak powiem oczami moimi i wpływu wojny zarówno na rynek, ale z perspektywy lot cargo. Pierwsza rzecz, rzeczywiście wydłużone trasy do Azji, więcej paliwa konieczne, mniejsze capacity cargo, gorszy przychód, gorsze obroty. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą sprawą jest rzeczywiście taka sytuacja, w której wojna na Ukrainie i kryzys, mamy recesję, drodzy Państwo, i to recesję od połowy zeszłego roku, może nawet od drugiego kwartału, powoduje spadki produkcji. Indeksy PMI, zarówno usług, jak i produkcji są głęboko poniżej 50. To, że w Polsce na jeden miesiąc, czy tam na 2 czy 3 tygodnie wskoczyły na poziom neutralny, to nic nie znaczy, dlatego że tutaj mówimy o globalnym przemieszczaniu towarów. W związku z tym produkcja spada, ale najbardziej ciekawą sprawą jest to, co Pan też powie, do czego Pan nawiązał, czyli obecność amerykańskich przewoźników w portach lotniczych polskich regionalnych. Co to znaczy? No właśnie, drodzy Państwo, co to znaczy? To znaczy, że gigantyczna gigantyczna capacity, czyli objętość towarowa, nagle przemieściła się w naszą stronę Europy i na przykład przemieściła się do Rzeszowa. Według moich szacunków mniej więcej średnio 1,5 jumbo jetta, czyli 150 ton dziennie, jest tam oferowane w jedną stronę, a w drugą stronę nie. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak gigantyczne overcapacity na rynku transatlantyckim, że ceny spadły 3-krotnie. To znaczy. Czy to ja się z tego cieszę? Nie. Bardzo się z tego nie cieszę, dlatego że ci przewoźnicy, którzy są kontraktowani przez administrację amerykańską, jeszcze do ubiegłego roku, do końca ubiegłego roku byli bardzo suto opłacani i nie musieli starać się o cargo z Europy. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj oni szukają sobie cargo z Europy. Czy jest możliwe, żeby się wypełnić z Rzeszowa, z Lublina, czy z Poznania, czy z jakiegokolwiek portu regionalnego? Nie, nie ma takiej możliwości. To jest szczęście wielkie. Nie ma takiej możliwości, dlatego że nie da się w Polsce wyprawić samolotu, który ma 100 ton pojemności, skanując bezpieczeństwo tego cargo każdego kilograma w Polsce. To już jest inny temat, to jest legislacja. My tu jesteśmy zapóźnieni strasznie i to jest największa bariera w ogóle rozwoju cargo lotniczego w Polsce. W związku z tym oni sobie lądują, lecą sobie pusto ferry flight do Liège, do Frankfurtu, czy do jakiegokolwiek innego portu za granicą, za naszą zachodnią granicą, gdzie utarte ścieżki dają im możliwości wypełnienia się, ale oczywiście do Liège też cargo przecież polskie wyjeżdża, skąd zostaje zabierane. W związku z tym mamy taką sytuację, w której wielki amerykański odkurzacz ciągnie cargo z całej Europy w sposób zastraszający, przerażający i olbrzymi, no i ceny spadają 3-krotnie i mamy taką sytuację. Globalna perspektywa natomiast, to też ciekawostka, powoduje, że jak już wspomniałem, Chiny wciąż są pod wielkim lockdownem. Co to znaczy? No, można byłoby popatrzeć na to bardzo pobieżnie i pomyśleć, to tylko Chiny. Nie. Chiny to nie jest tylko producent, to też potężna flota frachtowców i linii lotniczych, które zostały tam bardzo mocno zamrożone. Co zrobili Amerykanie? Amerykańskie linie lotnicze, tu przede wszystkim mam na myśli American Airlines i United, zastąpiły chińskich przewoźników w południowo-wschodniej Azji. I tam teraz bardzo mocno się rozsiadły, w Europie również, i spowodowały to, że one bardzo optymalnie zarządzając swoją flotą, mega wielką flotą, strasznie obniżyły ceny i wyssały wszystko, co jest do wyssania. Jestem ciekaw, co będzie w drugiej połowie roku, kiedy chińscy przewoźnicy wrócą na poważnie w miejsca, do których naturalnie latali wcześniej. No, tak jak wszędzie, jak i u nas będzie problem, będzie konflikt, tak? A co będzie dalej z tym, no to zobaczymy, tak? No, jesteśmy świadkami, patrząc już w tej chwili bardziej szeroko geopolitycznie, w czasie zmian, tak? I układania się wszystkich rzeczy, no bo patrząc, już nie mamy czasu, bo mamy tutaj pani Joanna, już na mnie bardzo groźnie patrzy ostatnie 4 minuty.
to byśmy mieliśmy temat CPK, ale w każdym bądź razie CPK, jeżeli chodzi tak w skrócie, no na pewno miałby rolę, gdyby ten, że tak powiem, transport do Chin i z powrotem, tak, jesteśmy w tym momencie lepszym położeniem niż na trasach atlantyckich, które były dominujące kiedyś, tak. Można by było zakładać, że ten wschodni kierunek byłby również bardzo atrakcyjny i my bylibyśmy tutaj tak jak w tej chwili Rzeszów czy Lublin, tak, są tymi jedynymi możliwościami, że tak powiem, transportu i korzystają z tego, także myślę, że również CPK by tutaj tą swoją część dołożyła. Natomiast ja w tej chwili, w związku z tym, że mamy tylko 3 minuty, chciałbym troszeczkę pójść w przyszłość. Rozmawialiśmy o postępie technologicznym, jeżeli chodzi o cargo. Tak jak wiemy, państwa firmy i podobne tego typu firmy rozszerzają swoją ofertę usługową, kwestia przeładowywania towarów, kwestia właśnie transportu drogowego, połączenia itd. Są to elementy, które poszerzają ilość klientów, tak? Bo w tym momencie możemy zwiększyć, mamy, że tak powiem, taką ofertę, która zainteresuje większą liczbę klientów. Natomiast ja patrzę już bardzo przyszłościowo, to co akurat się zajmuję i akurat mam prezentację na ten temat, nie wiem, czy mi się uda ją tutaj pokazać, ale jest kwestia taka, drony transportowe. I jak Państwo widzą w tym momencie, PL Lot na przykład, cargo, przylatuje duży samolot, mamy drony towarowe, które przejmują ładunek i rozwożą po kraju. Co pan na to? Z mojej perspektywy, drodzy Państwo, staramy się ten temat zagospodarować, ale na dzisiaj bardziej, może nie jako ciekawostka, ale zupełne uzupełnienie oferty. Trzeba wziąć pod uwagę, że my pracujemy na rynku globalnym w relacji business to business. Jeden właśnie, bardzo dobry, nie spodziewałem się tego tematu aż tak. Przeczytam pewną rzecz, bardzo chcę ją przeczytać Państwu. Na LinkedInie jeden gentleman napisał następujący komentarz pod zaproszeniem na właśnie ten panel. Przeczytam go. Lotnicze cargo to systemy pionowego startu o dużym udźwigu i dużej prędkości przelotowej oraz SAF, LH2, paliwa lotnicze. By przemieszczać ładunki o dużej masie na duże odległości z dużą prędkością potrzeba mocy, dlatego silniki turbośmigłowe, bla bla bla. Wystarczy przeanalizować drogę ładunku od producenta do odbiorcy poprzez lotnisko, a teraz systemy pionowego startu o dużym udźwigu, które przemieszczają ładunki bezpośrednio od producenta do odbiorcy. Ten gentleman, nie wiem czy on tutaj jest, ale nie będę mówił, bo jest podpisany z imienia i z nazwiska, popełnia zasadniczy błąd, kosmiczny błąd, twierdząc i uznając, że cargo lotnicze to jest last mile delivery nie producenta, tylko oferenta kurierskiego. To zupełnie coś innego. My pracujemy w globalnych łańcuchach dostaw. Dla Państwa, którzy pracują w biznesie lotniczym, czyli dla pilotów i wszystkich tych, którzy pracują na lotniskach, podam taki konkretny przykład. Pratt & Whitney, który od 40 lat produkuje pod swoim brandem silniki odrzutowe w Rzeszowie na ulicy Hetmańskiej 120. Taki silnik odrzutowy nawet nie jest produkowany tam w całości, tylko w kooperacji. W związku z tym łopatki takiego silnika zostają poddane coatingowi ceramicznego, na przykład w Izraelu. Dyski takiego silnika produkuje jeszcze ktoś inny, wały ktoś inny, a w Kanadzie ten silnik just on time jest składany na zlecenie linii lotniczej. Gdzie w tym wszystkim ja zobaczę drony, jakieś last mile delivery? Nie. Zobaczę drony, jak będę sobie chciał kupić okulary przeciwsłoneczne, które mi Alibaba dostarczy. Ale to, co linie lotnicze robią dzisiaj, kompletnie od tego odpada. Ja bardzo bym chciał zatrudnić drony do przewożenia elementów, które są w strategicznych produktach maksymalnie emergency, czyli na przykład szczepionki, narządy i pozostałe rzeczy do szpitali. Natomiast w globalnych łańcuchach dostaw, które stanowią o mojej trwałości, wspomniałem o 62 tysiącach ton, a reprezentuję przewoźnika, który jest tak zwanym średnim przewoźnikiem w Europie, a na świecie to on jest malutki. W związku z tym ten obszar jest super, chcę go eksplorować, ale nie jest dla mnie w tej chwili najważniejszy i nie będzie. Ja jestem linia lotnicza, a nie kurier. To bardzo ważne, żeby to rozumieć. Proszę sobie wyobrazić 2 szklanki, jedna wypełniona wódką, a druga wypełniona wodą. One wyglądają dokładnie tak samo, tak jak samolot DHL-u na przykład, kurierskiego DHL-u Expressu i samolot lotu. One mają skrzydła, mają koła, mają tam malunki jakieś i różne rzeczy, ale robią kompletnie 2 rzeczy różne.
Właśnie, takie różne jak wódka i woda. Bardzo, bardzo różne. Ja nie chcę tutaj kontrować do pana. Zaraz odpowiem. Ja tego chcę bardzo, żeby mieć drony. Marzę o tym, ale jakby to jest zapalnik ten temat, który pan poruszył. Nie słowo dron, tylko właśnie ten, żeby móc powiedzieć państwu, że my robimy kompletnie dwie różne rzeczy. Ja się na co dzień spotykam z tym, że ludzie chcą zrobić ze mnie kuriera, którym ja nie jestem. Tak samo jak nie jestem słoniem, żyrafą, nawet jeśli bym się przebrał w cętki, to tygrysem nie będę. Już odpowiem tutaj, bo czas się skończył. Natomiast całkowicie się nie zgadzam. Dlatego, że tak jak pan wcześniej dyrektor powiedział na temat, jak inne osoby, środowisko odbiera jako cargo, właśnie tutaj pan podkreślił jako takiego kuriera. Moje stwierdzenie dotyczące dronów nie tyczy tego, co widzimy w tej chwili, właściwie tak nam się wydaje. Dron, który tam bierze paczuszkę, coś zawozi, uważam tak, jeżeli chodzi o kwestie środki medyczne i tak dalej, wydaje mi się, że jest to bardzo szybko do wdrożenia i bardzo potrzebna rzecz, tak? Bo jeżeli tu już uruchamiamy transport krwi na terenie kraju, tak, jako taki, gdyby, bo leków jeszcze państwo teraz staracie się o certyfikację chyba, tak? Czy już nie? Ale nie, to nie chodzi o szczegóły, dobrze. Ale jest kwestia dostarczenia. Posiadamy certyfikat CIV Pharma, który jest Everestem kompetencji linii lotniczych. Muszę zaprotestować. Tak, posiadamy go. Posiadamy, dobrze, dobra, jest. Czyli bardzo się taki dron by przydał. W tym momencie jest transportowane, nie wiem, serce, potrzebny jest dron, na pewno szybciej dostarczy do szpitala niż jakikolwiek inny środek transportu. Także tutaj to jest najprostsze rozwiązanie. Natomiast ja mówię w tym kierunku, właściwie wbrew tym wszystkim, co tutaj zostało powiedziane i będzie mówione na temat branży lotniczej jako takiej, czyli kwestia bezzałogowych statków powietrznych. Bo wiemy, że w tej chwili rozpoczęła się dyskusja, czy może być jeden pilot w liniach pasażerskich. No raczej nie, tak, jest dyskusja nie. Z tego co wiem, z punktu widzenia technologicznego, pilotowanie samolotów transportowych, czyli nie rozmawiamy o dronie, czyli B747, tak? Jest możliwość, były już prowadzone testy, że może lecieć bez pilota. I rozmawiamy o tego typu dronach, czyli wydaje mi się, że pierwszym, że tak powiem, rodzajem linii, znaczy przewozów, które będą, że tak powiem, bezzałogowe, będą przewozy cargo. Jeżeli chodzi o linie lotnicze i przewozy pasażerskie, no wydaje mi się, tych obaw będzie więcej. Natomiast cargo będzie tym pierwszym testem na bezzałogowe statki powietrzne, nie drony typu dostawy, tylko samodzielne loty. Z punktu widzenia technologicznego nie ma żadnych przeszkód, żeby już dzisiaj zwolnić wszystkich pilotów i żeby to wszystko samo latało. Bardzo szybko skomentuję. Owszem, ma pan rację zasadniczo i jednak dość powierzchownie. Samoloty w przeciwieństwie do statków nie poruszają się po szlakach otwartych wód, tylko nad terytoriami państw. Tak jak wspomniałem, samolotami przewozi się przede wszystkim towary wysoko przetworzone. Już kończę, ale to jest bardzo ważny temat. W związku z tym przewozi się militaria, towary o strategicznym znaczeniu, bo są to drogie towary, albo o krótkim czasie. Przewozi się je nad terytoriami państw, które kontrolują bezwzględnie wszystko, co nad ich głowami lata. W związku z tym to nie jest takie proste. Tak? Myślę, że w mojej głowie na przykład widzę taką potrzebę czy możliwości dla statków powietrznych nieco wolniej bieżnych niż 747, jakichś sterowców i podobnych spraw. Natomiast tak 1 do 1 po prostu wyeliminowanie załogi z bieżącej działalności i technologii chyba nie. To ja odpowiem tutaj w tym momencie. Już kończymy. Sytuacja jest, jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, o technologię, jak wszystko, co jest wdrażane, jak w XIX wieku pracownicy niszczyli maszyny, bo obawiali się o stratę pracy. W tej chwili w bardziej nowoczesnym wydaniu jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o lotnictwo. Nie uciekniemy od tego, że samoloty będą autonomiczne, jaki będzie proces postępowania,
no to można wiele dróg w tym momencie wymyślić. Natomiast podstawowym problemem jest człowiek, tak? Bo w tym momencie cała branża lotnicza, piloci, szkoły lotnicze i cały, że tak powiem, przemysł z tym związany nagle musiałby, no może nie z dnia na dzień, ale za jakiś czas byłby w tym momencie, musiałby się przekwalifikować, zmienić się, bo trzeba by było zmienić całkiem podejście. I to jest jedyny, według mnie to jest jedyny problem. Mówi pan, że bardzo drogie towary i tak dalej, wszystko się zgadzam, wszyscy kontrolują. Tylko musimy stwierdzić jedno, że w tej chwili samoloty sterowane sztuczną inteligencją są bardziej sprawne od najlepszego pilota i tego się nie da ukryć. 2 czy od 3 lat są prowadzone tego typu badania w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tu już przechodzimy na technologię wojskową, bezzałogowe samoloty partnerskie i tak dalej, skrzydłowe tak zwane. Również prowadzono, i tym chciałbym zakończyć tą naszą dyskusję, bo myślę, że tutaj pani Joanno prosimy o specjalny panel tutaj z panem dyrektorem i na pewno wypełnimy, będziemy tutaj się wspierać, tutaj dyskutować na ten temat. Ale kończąc, były badania, był starcie samolotu sterowanego przez sztuczną inteligencję i przeciwnikami byli najlepsi amerykańscy piloci. Wszystkie walki w powietrzu przegrali piloci. Także dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uczestnictwo. Bardzo było miło. Proszę o oklaski dla... Ja mogę dodać jeszcze ale jedno zdanie? przepraszam bardzo, proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Ja chciałam dodać takie zdanie, że ja jestem raczej taką orędowniczką metody małych kroków i uważam, że ogromnym postępem u nas w Polsce byłoby to, gdyby drony mogły obsługiwać magazyny i pracować w naszych magazynach i zastępując pracowników, których de facto nie ma. Także to jest na pewno taka bliższa przyszłość, a dalsza przyszłość to faktycznie tak, to jest przede wszystkim testowanie dronów do zadań, do przewożenia towarów. Jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział Michał, nasza działalność jest działalnością komplementarną też w pewnym sensie do przewozów typowo e-commerce'owych, kurierskich, bo też widzimy tendencję generalnie na rynku, że linie lotnicze kurierskie zaczynają też sprzedawać swoją przestrzeń załadunkową dla typowego, tradycyjnego cargo, bo widzą, że ten segment rośnie, podczas gdy e-commerce akurat w tej chwili ma taką tendencję troszkę regresji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To na następne spotkanie w takim razie. Umawiałem się pani Joanno, bo się umówiłem z panem Michałem tutaj na spotkanie. Bardzo dziękuję. Konferencji bardzo proszę o panel. Dziękuję Olga. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Świetna dyskusja, świetny panel. Troszkę nam wszedł na tematy dronowe, które będziemy kontynuować o 14:30 w panelu o biznesie dronowym. A teraz chciałabym zaprosić wszystkich panelistów w panelu Jak zostać pilotem. Będziemy się już przedstawiać na scenie. Eric, it's also your panel. So in this panel, we will have a mix speakers. We will speak in English and in Polish because we have various speakers from different countries. Very happy to have you here. I think we will start the discussion from Eric, who is working for Air France. Right now he's working as a captain of Boeing 777. And Eric also flies on gliders. And he's also a big fan of remote modeling. Please tell us, Eric, what is the way of becoming a pilot in France, and how did you become a pilot? How did you land it in Air France? Okay, so I suppose that in France now it's not so much different than in other parts of Europe, like Poland. Now the students who like to be a pilot have many possibilities in France. The first one, of course, the easiest and cheapest one is to enter the National Aviation School,
but it's quite difficult because most of the time it's small amount of students, sometimes 10, 20, 30, even some years absolutely nobody, depending of the situation. So only the best ones manage to enter the school. And when I say the best ones, not obligatory the best pilots, but the best students in mathematics, physics, English after to be pilot. It's not the only things, but the selection is mainly about this. The second way is to enter the Air France aviation school, but it's the same depending of situation. So, for example, for the last years, it was completely stopped because we didn't need any student during the COVID season mainly. Now it's starting again, and with a huge amount of pilots. I don't know exactly how many, but it's perhaps 100 or 200 every year, perhaps even more. So it's little easier to enter to this school because more places. And of course, this one is very cheap too because Air France will pay for everything, for the theory and the flying hours from the very beginning on gliders and after small planes like in every schools. The other ways to be pilot in France, and I will speak mainly about Air France because it's what I know, is to manage to pay yourself the school and at least until the CPL. So some pilots do this in France, mainly in private schools. And some of them go to foreign countries where it's cheaper. And for example, in Canada, I was talking with one friend who did this a few years ago. He was in my glider club in France, wanted to be pilot and decided to go to Canada because it was cheaper for learning, and then managed to be a flight instructor then in Canada, and now he's flying in Air Canada Express, and he hoped to come back to France to fly for big companies like Air France or LOT, I don't know. And the last opportunity to become pilot is for the military pilots. When they finish their time in the army, generally they don't work too long. They stay in the army until they are 35, 40 maximum. Then they manage to enter in big companies. So that's the main ways to enter to pilot commercial or airline, big airline pilots. And I have a question about cadet school of Air France. Do you need to be French citizen in order to become a part of it? No, I am not sure of what they request exactly, but I think they just request people to be European citizen. But the biggest problem will be to speak French, because we still use French in the cockpits. As you see with my accent, English is not easy for us. So we are not ready to be able to work in English in the cockpit. So we still request that the French language is fluently for the student. But for nationality, I suppose that there is no problem if you are from Europe. We have already, I am sure, many pilots from Belgium, for example, but in Belgium they speak French, some of them from Switzerland, so I think it's not a big problem to be a foreigner to enter this school. So actually you just need to be fluent in French and you should give it a try. Yes, it's the only thing, and after the selection I suppose it's mainly about mathematics, physics and English of course too.
and they don't request any experience in flying because they take them from the scratch. The beginning. We say ab initio. So they start to do many hours in a glider school, in the French National Glider School, which is, I think, something very good for beginning. And after they have this kind of training that you have, I suppose, in Poland or everywhere in small planes and small twin-engine planes. And after, when they arrive in Air France, they are split in two different companies, Air France and Transavia, which is a low-cost company, but it's the same group of pilots. So even if they fly for Transavia at the beginning, after they can come to fly, for example, long-distance flight in Air France, it's no problem. And which aircraft is the most popular one when you begin your trainings in France? Because I know you have many different types of general aviation aircrafts. Which one do you use for the PPL license? Actually, in the private schools, perhaps older planes, but now in modern schools, I suppose they use this kind of plane. I am not sure, but coming from Austria, Cirrus planes, and a very efficient one, mainly about fuel, and equipped also with what we talked in the previous panel with EFB, to be familiar with this kind of instrument. But for the very beginning, it's not a problem to start with a plane with traditional instrument panel. I suppose it's not a big problem because the main reason of this is to learn how to fly for manual training flight. So. Thank you, Eric, for this French perspective. The time is running, so I will move to US and Natalia Szatkowska. Hello there. Can you speak English? Because we have English audience, and for us it would be better to have this language. Of course. Can you hear me? Yes, it's can great. you hear me good? Awesome. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me. I will start with introducing myself. So I work as a flight instructor in Phoenix, Arizona, and I've been living in United States for over 7 years, and I came here for flight training. My husband is an airline pilot, and that's my ultimate goal as well. If you're dreaming about becoming a pilot and your goal is to fly general aviation planes, that is easy. You should find a local flight school and sign up for a discovery flight. If you decide that's something that you're looking for, that's something you like, you should enroll as a student for private pilot training. As a private pilot, you have a privileges to travel the world, see the world from different perspective, get to places faster. But if you think of aviation as something you want to do as a career, that's a little more things we have to go through. You have to get your, together with your private pilot license, you have to get your instrument rating, your commercial rating, and also multi-engine rating. So in the United States, in addition, we need 1,500 hours of flight experience to be hireable by airlines, by regional airlines. To become a professional pilot takes a lot of time, determination, discipline, dedication, and patience. The average cost of flight training in the United States is around $100,000. This from the scratch to instructor level. And maybe it seems expensive at the first glance, but actually there are many like financing opportunities that are available. So for example, you can have like private loans, student loans, and also a lot of scholarships, of which all of them were designed for student pilots. United States is an amazing place to be a pilot, especially right now. We have huge pilot shortage. American Airlines itself, they are expecting to lose
80% of all of the pilots in the next 8 years. So the shortage is really huge. Everyone is hiring at the moment, and as soon as you get your certificate, as soon as you get your 1,500 hours, you can go right away to regional airlines. They're all hiring. It took me a lot of time and much more than I was expected to gain my instructor rating. I had multiple breaks in my entire career, but despite all of that, I don't regret anything. And my advice is to never give up on your dreams and don't think twice if flying is your real passion. I've been flying around, on average, around 75 hours a month for the last 2 years with my students. And I visited hundreds of airports, lots of cool restaurants, a lot of cool places. I've been flying around Grand Canyon, Las Vegas, San Francisco, Sedona. I met wonderful friends, wonderful people with passion, determination. I just cannot imagine doing anything else. And no matter what you currently do, if you're a student pilot working on your landings, or if you're a commercial pilot sitting on the worksheet at the moment, don't forget to enjoy it, because we are really lucky to be in aviation, and it's hugely rewarding career with challenges, but challenges are much easier and sacrifices are much easier if you're doing something you truly love. Thank you, Natalia, for this amazing testimony. I really admire your career because you were extremely motivated and you landed where you wanted. So I'm very proud of you, and you are a great role model for many females in the industry. And you started as a flight attendant, I remember. You were working for Enter Air, and this is actually where you realized that flying was for you the best passion. Yes, that's correct. It was almost 10 years ago. It's been a while, but I met a lot of pilots there, and that was the time when I realized that's actually something I could do. I could be on the other side, and I learned how to do it, and I got a lot of wonderful advices. But traveling was also my passion, so I went to Australia. I flew gliders there. Not for a long time, but as I was working on my English and doing other things, I always, on the weekends, I was always happy to go to the airports, see gliders, see planes, and I always wanted to be around planes. And I think, like, no matter what's your situation at the moment, if you love aviation, just be around. Like, sometimes we cannot afford paying upfront from the beginning. It takes longer than we can basically let ourselves to do it, but it's very important to be around. I have a lot of students, they're working at the airport, they're refueling planes, but they're really happy because they can talk to pilots, they can be around in aviation, and they can basically, learn from each person they met at the airport. They can learn something new. We move a little bit closer to another great female pilot. We will talk with Catherine. She's coming from Germany, and she learned how to fly after 40. Dzień dobry. So tell us, how do you do it in Germany? What is the process? Dziękuję za zaproszenie do Cumulusów nie w Warszawie. Great pronunciation. Good job. Okay, sorry. Oh my God, not for this. I come from Germany. I'm a pilot now a little bit more than 3 years, but I have 850 hours, so I love to fly. And I want to talk about how to become a pilot in Germany. I think it's similar to the other countries because of the EASA rules, but maybe we have a little bit difference in our country. We have ATOs and DTOs. It means approved trainings organization and declared trainings organization. The difference is declared trainings organization only can do PPLs and VFR. So if you want to make a higher license, then you need to go to an approved trainings organization to be commercial license or IFR. So
And then you can use between flying schools and flying clubs. So later I can say something about the advantage and disadvantage. Before you start the education, you need your medical and application from the traffic register and an application for the police clearance attest, and also a consent to the anti-terror background check. It's important. So, and then you can start in whatever you choose, school or flying club. The practice, it needs 45 hours of flying. It must be minimum 25 hours with a flight instructor, minimum 10 hours solo flying, minimum 5 hours of cross-country. You can do 5 hours in a simulator, and you also have to do we call it a big triangle. It must be 150 nautical miles solo cross-country flying with 2 full stop landings on 4 Aryan places. So, and in the theory, you learn a question catalog. You can do it by yourself with books or an app. It's 3,800 questions. If I think when my son at the moment is in a driving school and he has to learn 1,200 questions, and it's only for vehicle on the ground, so it seems to me it's not much, 3,800 questions for flying a plane. A few years ago was over 5,000, so they make it less. And you have to do a theory training with teacher 100 hours. At least it must be 10 hours face-to-face. In the COVID time, they mostly flight school offered to did it via Zoom. So yeah, and the task, I think the subjects is similar in all countries. There are 9 subjects. The EASA rules request for this. And then you have to do a midterm exam in the subject communication. This is necessary to do the solo cross-country flights. At the end of the education, you have the exam you can answer the question in a multiple choice system. You need 75% to pass it. You can do it in 3 parts, but then you have to pay each time the full exam fees. It's in Germany almost 200 euro. And in the practice, the examiner want a verbal questionnaire on the ground, and approximately 90 to 150 minutes of flying. It's up to the examiner. The costs in Germany, yeah, you pay for the material, the school, the teacher, the rental cost for the plane, and all the fees, and raising up price in Afghans make it not cheaper. In the last time, the difference between flying school and club lay on the hand. The flying school is 24/7, not 24/7. It's 7 days a week open. So when the weather permits it, you can fly. If not, you can do theory. So you can do every day something for your education. There are some flying school they offer crash course in 6 or 8 weeks, but I think standard is 6-8 months to do in a school. The costs are 14 to 20,000 euro. And on the other hand, the flying club, it's typical only seasonal or weekends only. They have maybe 1 teacher. So I heard from 2-3 years, but the costs are only 8 to 12,000. So you can have for the half course, but the triple time, it's up to you what's more important for you. Yeah, I don't know. And for you, it was quite tough to actually pass your exams because you were working. Yeah. On the other hand, you have 2 children. Yeah, So to find the time to study for the theory and to find the time to do the flights, it was quite challenging. But you made it. I was so high motivated. Also, I don't speak English before. I learned in the school Russian, not English, so I have to learn this language as an adult. It's very hard, but I'm so high motivated. Yeah.
Yeah, so you are like Natalie to me, our Natalie from US. You are an example of someone who actually is a great role model for people who want to become pilots later on in their career. It's still possible, and your example is just to follow. So thank you, Katrin, for this. Perhaps I will have another question later on, but right now I would like to move to the Polish system. Before I will give the voice to our school, to our ATO from Gliwice, I will ask Maciej how he became a pilot. Because it was a few years ago, I mean 20 years ago or more. 25 or so. Can I borrow a microphone? Yes, so as Joanna mentioned, I started flying a quarter a century ago. Maybe I don't look like it, but I did. The system was a bit different back then than it is now. Basically, in my time, which was early 90s, let's say, there were two ways of becoming a pilot, pretty much, maybe two and a half. One was to go to the military route. I think Isa will talk about it later. And we actually started in the same Aero Club some time ago as well, that's true, and went different ways. Basically, everybody was starting in the Aero Club, and then you either moved to the military route, the military school, or the other way was to go to Rzeszów Technical University, which provided a master's degree together with CPL and instrument rating and so on, and you were ready for airlines. Or you could do it in the Aero Club. It has changed since then, so I started with gliders in the Aero Club, and then I did my PPL here in Warsaw in the Aero Club, and what happened then is actually the United States opened for us. It was not an option a few years before, but back then it was one of the best ways to do this. Mostly because the 1 hour of Cessna 150 back then was $37 in the States. So much cheaper than here, and but cheaper than it is now. So what I did, I actually did some flying here and then went to the States, did my CPL and instrument rating, and then converted it back to the Polish rating. It was quite easy back then. It's not so easy these days as well due to European legislation, which is actually trying to make life difficult for everyone who's trying to convert their licenses from outside. So these days, I would say this route is possible, but not very easy to do. It was easier in my time. How it is now in Poland, there's, apart from aero clubs which are still there, there's several universities in Poland that offer flight training. Compared to France, it's actually quite a lot because there's at least 3 or 4 schools. So you still have to be good in mathematics and stuff, and there's still quite a lot of competition, but my feeling is that it's quite easy to get there because there's just at least 4 or 5 options. So if it doesn't work for you at one place, you can always try the other one. And also in Poland, there's quite a lot of private flying schools. There's pretty much one at every airport, and most of them offer very good training. I think quite good value for price. And what I see, I also see a lot of foreign students coming to Poland, probably because of this. You can get pretty good training for better money than other places in Europe. So I'm actually a student right now again. After 25 years of flying, I'm working on my helicopter CPL in a school in Bydgoszcz. And I see a lot of foreign students as well doing their instrument rating and working on their ATPL. So yeah, there's a lot of options available in Poland right now. Thank you, Maciej. Great contribution. A teraz przejdę do polskiego, dlatego że chciałabym przedstawić szkołę z Gliwic, która zawsze uczestniczy dzielnie we wszystkich moich panelach Jak zostać pilotem, za co Wam bardzo dziękuję. I cieszę się, że jesteście w takim pięknym składzie dzisiaj. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że przyjechaliście na Cumulusy. Chciałam, żebyście przedstawili Waszą szkołę, jakie są zalety, jak szybko można zdobyć uprawnienia i tak naprawdę z czego się składa PPL, czego przyszli studenci mogą oczekiwać, co ich czeka. My również dziękujemy za zaproszenie. To ja tak od strony administracyjnej
Jak powstała szkoła, tak szybciutko. Założyło ją 4 przyjaciół, potem dołączył 5. No i dziś prężnie działamy. W zasadzie dopiero od roku i 3 miesięcy, ale bardzo prężnie się rozwijamy. Możemy się pochwalić, że od tygodnia już szkolimy nie tylko do PPL, ale również do licencji zawodowej. Także to jest jak dla nas bardzo duży sukces. W bardzo krótkim czasie dużo osiągnęliśmy. Dlaczego najlepsza szkoła? Dlatego, że mamy bardzo rodzinną atmosferę. To nas odróżnia od innych. Klienci, którzy przychodzą do nas, w zasadzie nie są klientami, tylko naszymi znajomymi, którzy od progu są przez nas witani rodzinnie. Pomagamy im zarówno w tej drodze lotniczej bardzo profesjonalnie, z bardzo profesjonalnym podejściem, ale również w rozwiązywaniu naprawdę kompleksowo zupełnie różnych innych dziedzin, w których czujemy się po prostu kompetentni im doradzać i to nas odróżnia od innych. U nas każdy może zostać pilotem. Prędzej czy później każdy może zostać pilotem i nie boję się tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o takie kwestie szkoleniowe i praktyczne, to może przekażę mikrofon Michałowi i on opowie, jak ta droga wygląda. A ja jeszcze z mojej strony serdecznie zapraszam wszystkich z całej Polski, ponieważ aglomeracja śląska naprawdę jest przystosowana do tego, a nasza szkoła, jeżeli ktoś ma ambicje, bardzo szybko może wyszkolić. Oczywiście wszystko jest zależne od kompetencji danej osoby, ale zapraszam nie tylko ze Śląska, ale z całej Polski, żeby się u nas szkolić. Bardzo dziękuję. Tutaj koleżanka mówiła, że może się bardzo szybko wyszkolić. Może w ten sposób wyszkolić się bardzo dokładnie. Staramy się, żeby ci ludzie nie odlatywali godzin, tylko po prostu latali na tyle, ile mogą. Tak? Program zakłada, że jest to 45 godzin, tak jak było to mówione. Pierwsze zadania to około 12 godzin, to jest tak zwany podstawowy pilotaż, strefy z przyciągnięciami, sytuacje niebezpieczne, zakręty, wznoszenia. No i później przychodzą kręgi, które najwięcej sprawiają problemów. Taka osoba, która nigdy nie latała, wsiada do tego samolotu, jest naprawdę mocno obciążana bodźcami, coś instruktor mówi, coś trzeba zrobić, utrzymać kierunek, kąt, prędkość. Później dochodzi korespondencja. Taka osoba na początku widzi bardzo tunelowo, dopiero później nagle zauważa po kilku dobrych godzinach, że lata faktycznie nad Gliwicami, a nie lata tylko po punktach, tak zwanych meblach. Pilnujemy, żeby tego nie robili, a na początek tak to niestety wygląda. Więc takie pierwsze loty osób najlepsi wytrzymują godzinę. Po godzinie wychodzą i niestety już nie da się z nimi rozmawiać, siadamy. Oczywiście staramy się, żeby nasi uczniowie mieli odpowiednie przerwy, nie latamy tę tak zwaną zakładkę, tylko staramy się, żeby był odpowiedni odpoczynek, briefing, debriefing. Może coś powiem o naszych instruktorach. U nas szkolą ludzie z pasją, miłością do latania. Przede wszystkim to są osoby, mamy emerytowanego kapitana Wizera, mamy chłopaków, którzy latają w liniach. Staramy się taką osobę na sam początek traktować już jako kandydata do właśnie linii, żeby kiedyś zasiadł w tym dużym, pięknym samolocie i spełnił swoje marzenia. Są różne drogi. Ja na przykład latałem na początku na szybowcach, później był wyjazd za granicę, ultralighty, konwersja, później PPL-ka w Aeroklubie Krakowskim, następnie szkolenia w innych ośrodkach, gdzie taka jest prawda, poznajemy się wszyscy i spotykamy się na takich pięknych imprezach jak Cumulusy. Te same osoby, z którymi kiedyś się szkoliłem, spotykam tutaj jako gości albo po prostu przyjacieli, z którymi dawno się nie widziałem. No to może tak to właśnie wygląda. Później po takiej PPL-ce, kiedy on sobie zda ten egzamin, pozwalamy takiej osobie sobie troszkę polatać, a później zapraszamy na szkolenie Night VFR, czyli do latania w nocy. Zaczynamy to na zasadzie godzinnych lotów instrumentalnych, symulowanych w warunkach EMC, czyli dostaje tak zwane okulary, zasłaniamy odpowiednią część kokpitu, żeby widział tak zwanego six-packa, 6 przyrządów najbardziej potrzebnych do latania, ćwiczymy strefy, no a później zaczynamy już latać program nocny. Później są instrument ratingi, wcześniej oczywiście jest wysyłana osoba na teorię ITPL,
zdaje to JPL, 6 miesięcy męczy się w ulcu, żeby pozdawać te wszystkie przedmioty. No to jest około ponad 14 000 pytań, także troszkę jest tej nauki. Później wraca, no i szkolimy do IRA, czyli najpierw ma symulator, różnie, od 40 do 30 godzin w Instrument Rating Single Engine, czyli w samolocie z tak zwanym jednym silnikiem. Następnie wchodzi na samolot, który jest przystosowany ze zmiennym skokiem śmigła, chowanym podwoziem, tak zwane skomplikowane, kiedyś to był kompleks, teraz jest skomplikowane. Zaczynamy latać, następnie przeszkalamy na samolot wielosilnikowy. Może tak single engine, to u nas są Cessny, później jest Arrow, czyli PA-28SR. Później przechodzimy na Senekę, latamy na Senece. No i tak kończymy naszą przyjaźń tutaj i naszą. Oczywiście wszystkie osoby, które skończą PPL-ki, nie są autowane z naszego towarzystwa, tylko zostają z nami i nas odwiedzają, bo tak jak Beata powiedziała, to jest dla nas najważniejsze. A atmosfera rodzinna, ta przyjaźń, uśmiech, to nie jest szkoła, to jest miejsce, które szerzy miłość do awiacji, może w ten sposób. Bardzo dziękuję za piękną odpowiedź i właśnie tutaj to pytanie kieruję, kolejne pytanie do Jarka, bo ja wiem, że Michał był twoim instruktorem, ale po PPL-ce zostaliście najlepszymi przyjaciółmi i to jest właśnie dowód na to, że po prostu w waszej szkole nie tylko można dostać licencję, ale też zawrzeć przyjaźnie na całe życie później. Ta atmosfera rzeczywiście no, u was jest wyjątkowa i macie coraz więcej uczniów i też widać, jak się pięknie rozwijacie, bo każdy rok, kiedy organizuję konferencję, jest was więcej i tych uczniów macie coraz więcej, także mnie to bardzo cieszy, bo no to też jest dowód na to, że General Aviation w Polsce nie stoi wcale tak źle. Tak, przede wszystkim jeśli chodzi o te przyjaźnie, to nawet można pracować w szkole, której rozpoczynało się pierwsze kroki do zdobycia swojej licencji. Także ta szkoła przede wszystkim jest naszym drugim domem. No wiadomo, że spędzamy tam mnóstwo czasu po to, żeby rozwijała się cały czas do przodu. A ponieważ każdy z nas nastawiony jest bardzo pozytywnie i każdy z nas ma wiele życzliwości jeden do drugiego, dlatego te przyjaźnie zawiązują się bardzo szybciutko i trwale. Poza tym chciałem powiedzieć, że nasza szkoła, zresztą chyba większa, natomiast jeśli chodzi o nas, to żeby zostać pilotem, chociaż do licencji PPL nie mamy tutaj żadnych barier wiekowych. Ja jestem jednym z przykładów właśnie pilota, który uzyskał swoją licencję po 50 roku życia, a więc tak naprawdę żyjemy do końca na pełnej petardzie i jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, a zwłaszcza przy boku tak dobrych, skutecznych instruktorów, zwłaszcza jakim był Michał. Kiedyś powiedziałem mu, że mama dała mi życie, ty mi dałeś skrzydła, także za to naprawdę z góry bardzo dziękuję. No to chyba już większego komplementu instruktor nie może usłyszeć. To prawda, jest instruktorem bardzo przyjaznym inaczej. Dużo wybacza, aczkolwiek bardzo dużo wymaga i to jest tym czynnikiem, który młody, uczący się pilot właśnie za to go szanuje. Czyli ja wszystkich moich znajomych, którzy marzą o karierze pilota, będę wysyłać do Gliwic, bo jednak to jest dobry adres. Proszę Państwa, ostatnim punktem w naszej dyskusji, ja bym oczywiście mogła do rana tutaj z Wami rozmawiać, bo to jest temat, który uwielbiam i bardzo mnie fascynuje, ale musimy kończyć i chciałam teraz oddać głos Izie Roman. Iza w tej chwili pracuje w firmie technologicznej, ale wcześniej była pilotem w wojsku, pilotem śmigłowcowym i chciałam powiedzieć, jak to się stało, że piękna, atrakcyjna blondynka pracowała przez tyle lat dla armii. Skąd ta pasja i jaki był twój sposób na lotnictwo? English, Polish? As you wish. Okay, maybe we speak English, but our guest doesn't understand when we speak Polish. We have started with Maciej from our club, so in the same age almost. So my way started in our clubs from gliders,
And I know that there are only two ways for me to become who I can be in the future. I wanted to be a vet doctor or pilot. But of course, life shows us that many obstacles, and it was a way with some breaks. But I didn't give up, and I did this PPL license. And then I decided to join army because it was only one solution to become pilot without, in situation where it's lack of money, yes, because it was few, like two decades years ago, let's say, and it started to be more and more expensive. So I decided to join the army. And I thought that I will be transport pilot, like aircraft pilot, but they have different opinion about this and different decisions, so they put me in the helicopters. After 2 years of training, I started my adventure with flying in units, and I was flying in Navy and in land forces. At December, I finished my career in army. I'm now retirement woman, so, and I started from January work in company which make AFB, internal electronic flight bag, and I'm supporting IT colleagues with my knowledge from aviation. So this way wasn't so standard, and army, of course, was quite tough environment and not so easy, especially mentally. You have to be extremely strong to finish and do something there with your career. Thank you for your contribution, Isa. I'm also very proud of you because working in an army, it can be a nightmare, but you managed perfectly. We have to end. I'm sorry. You girls will be in the female panel later on at the last panel of the conference. So I guess, okay, go ahead. Just wanted to say something, which I forgot to say, but I think this might be quite good to conclude. The bottom line is, whichever way you take, you decide to go, the ticket is the same, the license is the same. I have flown with people from many backgrounds, including, I don't know, Vietnam era helicopter pilots to new students, to people going from universities, to those who learned on a little grass field. And at the end of the day, doesn't really matter which school you take, it's up to you to become a good pilot. And the background doesn't matter as much. Thank you for this statement. So big bravo for my guests. A teraz, proszę Państwa, zapraszam Panią Katarzynę Kryjom i jej gości. Whisky. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam moich prelegentów serdecznie. Tomek, Mirek, Grzegorz, Paweł. Tak. Tutaj, proszę, dla Was jeden. Dla Was drugi, nie? Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Kryjom i od ponad 10 lat prowadzę sprzedaż samolotów lekkich w General Aviation w Polsce i w krajach bałtyckich. Chciałabym też przedstawić moich dzisiejszych prelegentów. Zacznę może od Tomka Siemidy. Tomek z wykształcenia jest prawnikiem i muzykiem. Od 2009 roku rozpoczął również swoją przygodę lotniczą. Jest bardzo znanym autorem bloga lotniczego Okiem Pilota, a także autorem 2 książek o General Aviation.
Swój samolot kupił w 2015 roku. To była Sokata TB21, którą trzyma w chwili obecnej na warszawskich Babicach. Mirosław Cecuga, z wykształcenia inżynier, swoją pasję lotniczą spełnia razem ze swoim bratem Radosławem. Podobnie jak razem prowadzą firmę od ponad 35 lat. Mirek swoją przygodę lotniczą rozpoczyna od programu współwłasności w Polsce, a od 2018 roku jest właścicielem samolotu Cirrus SR-22, który trzyma w Kamieniu Śląskim. Grzegorz Siewiera z ogromnymi sukcesami prowadzi firmę IT w Łodzi. Swoje wykształcenie zdobywał w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jego pasją jest golf i lotnictwo. Ja tak od siebie powiem, że Grzegorz był jednym z pierwszych pilotów, właścicieli, posiadaczy Cirrusa amerykańskiego, zanim na długo stał się popularny w Polsce. Oraz Paweł Sosnowski, producent firmowy, inwestor giełdowy, współwłaściciel samolotu Cirrus SR-22 Turbo, a także twórca pierwszego elektronicznego pokładowego dziennika technicznego w postaci aplikacji Auri w General Aviation. Teraz poprosiłabym brawa dla moich panelistów. Chciałabym jeszcze doprecyzować jedną kwestię odnośnie General Aviation. Jak wiemy, pojęcie lotnictwa ogólnego jest bardzo szerokie i tutaj wchodzi tak naprawdę cały ruch lotniczy, prywatny i komercyjny z wyłączeniem lotów wojskowych czy też rozkładowych. Natomiast w skład General Aviation wchodzą takie statki powietrzne jak balony, paralotnie, samoloty lekkie, samoloty ultralekkie, jak i dwusilnikowe business jety. Moi dzisiejsi eksperci i prelegenci będą opowiadali o ich doświadczeniach związanych z rynkiem General Aviation, samolotów lekkich w kategorii normalnej. Jest to dla mnie najbardziej ciekawa kategoria pilotów właścicieli, ze względu na to, że łączą oni w sobie pasję do latania pilota prywatnego, jak również ich statki powietrzne są na tyle zaawansowane, że latają też w przestrzeniach powietrznych, w którym poruszają się duże samoloty komercyjne. Pierwsze pytania chciałabym skierować do Grzegorza. Grzegorz, jakbyś powiedział, co tak naprawdę w twoim przypadku było tym triggerem, wyzwalaczem chęci posiadania samolotu jako właściciel? Czy była to pasja lotnicza, i dzięki której byłeś w stanie zrealizować dzięki sukcesom w swoim biznesie, czy też biznes, który jakby po części wymusił na ciebie chęć zaoszczędzenia czasu, żeby poruszać się na spotkania pomiędzy punktem A do punktem B? Dzień dobry. Jak to zwykle w życiu bywa, wszystkiego po trochu chyba. Kilka czynników. Oczywiście pasja do lotnictwa, to na pewno, czyli podziwianie świata z góry. To była jedna rzecz i swój samolot daje tą wolność, że kiedykolwiek by się nie chciało tego zrobić, to po prostu można to zrobić. Akurat w naszym kraju nie ma za bardzo możliwości, czy to wypożyczenia samolotu. Oczywiście zawsze jest aeroklub, ale jak wiadomo, stan maszyn jest różny, to zaufanie też jest inne. I tu właśnie przechodzę do tego kolejnego czynnika, zaufanie. Posiadając własny samolot, można być pewnym jego stanu technicznego, można o niego po prostu dbać, a jak wiadomo, bezpieczeństwo w lotnictwie to sprawa numer jeden. Oczywiście też sprawa związana z biznesem zadecydowała też tutaj o zakupie własnego samolotu, czyli ta możliwość szybkiego dotarcia do klientów, w szczególności za granicą, w miarę blisko, czy to Szwajcaria, czy Niemcy, gdzie po prostu można umówić się prawie że z dnia na dzień, czasami w dziwnych miejscowościach. Ja w zeszłym roku na przykład miałem taką konieczność podróżowania po miejscach, do których dojazd z dużego hubu, z dużego lotniska byłby kłopotliwy, wypożyczanie samochodu, a tak się akurat złożyło, że to zarówno była Szwajcaria, Niemcy i tam miałem po kilka wizyt, gdzie praktycznie docierałem tam, gdzie powinienem być, co było dużym ułatwieniem. Nawet czasami takie proste niby rzeczy, jak dotarcie w jedno miejsce, na przykład na targi
które gdzieś odbywają się za granicą i wylot tego samego dnia po południu to też duża rzecz. Także myślę, że wiele rzeczy tutaj na to się złożyło. Na pewno gdybym nie był pasjonatem latania, to na pewno takiego ruchu bym nie wykonał. Tomku, a jak było w twoim przypadku? W moim przypadku było tak, że ja bardzo dużo latałem w latach 2000, 10, głównie zawodowo rzeczywiście, w sensie nie jako pilot zawodowy, tylko w związku z wykonywaniem mojego zawodu, czyli jako prawnik. I to zresztą jest do dzisiaj. W Polsce jest bardzo mała możliwość korzystania z cudzych samolotów. Właściwie nie ma spółdzielni, tak jak to jest we Francji, gdzie samoloty praktycznie nie stoją w hangarach, tylko latają. To jest taki model, no, można powiedzieć, francuski model jest modelem takim wzorcowym, gdzie utylizacja tych samolotów jest bardzo dobra. I głównym powodem tak naprawdę było to, że nie bardzo miałem możliwość używania cudzych samolotów, czyli wynajmowania. Tak długo jak miałem taką możliwość, bo rzeczywiście zdarzyło mi się 2 takich właścicieli, którzy na bieżąco mi wypożyczali ten samolot i mogłem nim latać. Natomiast w pewnym momencie to się skończyło, a cały czas czułem potrzebę tej niezależności. To był jakby główny trigger. Gdyby ta infrastruktura w Polsce była inna, to przyznam się szczerze, że pewnie drugi raz bym tego błędu nie popełnił w postaci nabycia samolotu. Dziękuję, Tomku. Mamy decyzję odnośnie zakupu samolotu. Jak wiadomo, do latania tym samolotem potrzebne nam są uprawnienia. Mirku, jakbyś mógł przybliżyć w twoim wypadku, jakie miałeś uprawnienia przed tym, jak kupiłeś samolot oraz ile w miesiącach, latach zajmuje zrobienie licencji pilotowi, biznesmenowi też, który musi dzielić jakby ten czas pomiędzy jednak pracę, latanie, rodzinę. I czy uważasz, że zakup samolotu lekkiego ma sens bez posiadania jakichkolwiek uprawnień? Dzień dobry. Ja decydując się na zakup samolotu nie miałem żadnych uprawnień i plan był taki, że w czasie oczekiwania na samolot, a ten czas trwał około 8 czy 9 miesięcy, stwierdziłem, że dam radę razem z moim bratem te uprawnienia zdobyć, po czym to miało się zsynchronizować z dostawą samolotu, mieliśmy już normalnie z niego korzystać jako piloci prywatni. Ten plan się udał, w związku z czym mogę stwierdzić, że bez szaleństwa okres 6 do 8 miesięcy jest możliwy dla osoby, która jest czynna zawodowo, która ma rodzinę z dziećmi i która chciałaby taką możliwość, jaką jest samodzielne latanie, w swoje życie wdrożyć. Natomiast kupowanie samolotu, jeżeli intencją pytania jest tak jak ono brzmi dosłownie, bez licencji i bez zamiaru zrobienia licencji, w moim wypadku ja bym czegoś takiego nie zrobił. Natomiast jeżeli mówimy o tym, czy brak licencji powinien być przeszkodą w zakupie samolotu, nie. Teraz te okresy oczekiwania są wyraźnie dłuższe, zatem jest czas na zrobienie licencji i czerpanie tej pełnej przyjemności z posiadania własnego samolotu i tej niezależności. Dzięki. Paweł, a ty mógłbyś przybliżyć, jak to było w twoim wypadku? No bo z jednej strony zrobiłeś uprawnienia do lotów na instrumenty i też oczywiście uprawnienia podstawowe z wadą wzroku, jaką jest nierozróżnianie kolorów. Czy możesz pokrótce powiedzieć, czy to jest w Polsce problem jeszcze, czy jak u ciebie było, jeżeli chodzi o to nabycie licencji, a później samolotu? Dzień dobry Państwu. U mnie przygoda w ogóle z lataniem zaczęła się od symulatorów, od Microsoft Flight Simulator, po czym
po czym w 2009-2010 zrobiłem PPL, zrobiłem egzamin PPL, ale właśnie miałem kłopot zdrowotny, mianowicie daltonizm, nierozróżnianie barw czerwonych i zielonych. W obecnym czasie mogłem tylko wysłać pismo do Głównego Lekarza Urzędu Lotnictwa z prośbą o możliwość podejścia do egzaminu, więc uzyskałem taką zgodę, ale z ograniczeniem do lotów nocnych. Nie mogę latać w nocy z tą wadą. Tak samo później w przypadku egzaminu na IR, to już było w 2016 roku, przy odpowiedniej już ilości godzin wylatanych, które miałem. I również mogłem przystąpić do egzaminu, otrzymałem uprawnienia, ale dalej bez lotów nocnych, więc cały czas jestem w lotach dziennych. I tak te moje uprawnienia przebiegały, po czym ja zawsze od początku celowałem z moją marzeniem, żeby mieć samolot Cirrus, czyli najnowocześniejszy samolot na rynku. I do tego dążyłem. Był swego czasu właśnie program SkyShare, gdzie można było kupić udział 1/8 w samolocie. To właśnie Mirek z tego korzystał. Gdy już mnie stać było życiowo na tę 1/8, to ten program akurat się zakończył, więc musiałem trochę jeszcze dłużej poczekać. W 2019 roku dostałem propozycję zakupu 1/3 samolotu, no i na to mnie było stać, więc zdecydowałem się latać Cirrusem. Dziękuję Ci, Paweł, za tak szczegółowe wyjaśnienia. Tomku, powiedz mi, mamy tu uprawnienia, mamy decyzję o zakupie samolotu. Jak tak naprawdę z gąszczu samolotów, które posiadamy do latania, wybrać ten jedyny? Jakie są takie najważniejsze elementy, cechy profilu, który powinniśmy sobie określić przed zakupem samolotu? Ja może, zanim tak wprost odpowiem, to ja szczerze mówiąc przejrzałem wczoraj tak na szybko, chociaż normalnie to śledzę na bieżąco w miarę, bo analizuję te dane, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy, bo tutaj mamy towarzystwo Cirrusowców, który jest rzeczywiście samochodem szczególnym, bo nie wychodzi z korkociągu. Natomiast ja spojrzałem sobie... Ma spadochron. Przepraszam, wychodzi, ale 1300 stóp. Natomiast ja sobie spojrzałem już tak zupełnie poważnie. Jeżeli mówimy o takim, nazwijmy to business aviation, który polega na lataniu z A do B, czyli nie jest to takie latanie czysto rekreacyjne i tak dalej. Spojrzałem na dane ostatniej BAA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia tego właśnie Business Aviation, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy. Mówimy tak naprawdę o rzeczy bardzo drobne i to nawet w skali europejskiej, bo jeżeli spojrzymy na tak zwany economical output, ekonomiści by to pewnie lepiej wytłumaczyli, a tak naprawdę chodzi o wartość tego biznesu naszego General Aviation, to w Europie to jest ten gross value added, czyli relacja tej wartości prawdziwej General Aviation do, nazwijmy to, takiego całego produktu, to jest 0,2% w Europie. Mówiliśmy o Stanach oczywiście, które są zupełnie inne, to jest 0,6, a czasami nawet dochodzi w pewnych momentach do 1%, czyli trochę nam się to spina z 1% ludzi, którzy posiadają 90% kapitału na świecie. Ale żeby wrócić do Polski, Polska to jest niecały procent Europy. Wartość tego rynku z ostatnim yearbooku to jest w okolicach 400 milionów euro. To tak mniej więcej połowa tego, co roczne przychody naszego narodowego przewoźnika. Więc nie chciałbym oczywiście dyskredytować, natomiast ten rynek, żebyśmy mieli świadomość, jak on wygląda, kto jest tak naprawdę właścicielem samolotu w Europie. Otóż przeciętnie właścicielem samolotu w Europie jest właściciel przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 500 osób i zwykle ma jeden samolot. To są samoloty w większości
Najpopularniejsze to są oczywiście turbopropy. W Polsce to jest najpopularniejszy PC-12 plus kilka TBM-ów, plus kilka Meridianów. I tak naprawdę ten nasz rynek tutaj polski, przepraszam, że jestem troszkę sceptyczny, ale jest drobniutki. Jeżeli porównamy Czechy, które mają 10 milionów, a nie 40 milionów mieszkańców, to Czechy mają 3 razy tyle biznesu lotniczego, które ma Polska. Więc jeśli chodzi o polskie General Aviation, to muszę z przykrością stwierdzić, że jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Dalej jest pewnie tylko Rumunia i Bułgaria. Ale To tak tytułem wstępu, żebyśmy troszkę wiedzieli, gdzie my w ogóle operujemy. W związku z czym jakbym miał dzisiaj, ja mam samolot, który nie jest Cirrusem, ale jest też wysoko performance'owy. Ja go wykorzystuję do latania z A do B. Rzeczywiście latam głównie w IR-ze, latam daleko. Wykorzystałem samolot w czasie pandemii, mając cały czas łączność z rodziną w ogóle. Latałem bardzo dużo za granicę i wtedy ten samolot rzeczywiście mi się przydał. Czy dzisiaj bym taki samolot wybrał? Nie, nie wybrałbym, dlatego że tego typu lotnictwo jakby na potrzeby moje, szczerze mówiąc, wolałbym mieć możliwość wypożyczenia samolotu od czasu do czasu na taki lot, a dla siebie to będąc fascynatem lotnictwa, chciałbym mieć mały, tani samolot, ultralekki, tani w utrzymaniu, pozwalający na dobrą zabawę, a niekoniecznie na dziesiątki tysięcy wydatków rocznie. Tak, przepraszam za brutalność, ale mówię prawdę. Tomku, czyli, bo ja rozumiem, że też tą wypowiedź jest odnośnie tego, że masz teraz odpowiednie doświadczenie związane z rynkiem General Aviation i jakby dzisiaj byś być może wybrał inny samolot do latania. Ale Znaczy mam doświadczenie inne osobiste, wiem dokładnie ile to kosztuje. Gdybym mieszkał w Niemczech albo we Francji i zarabiał odpowiednik tego, co robię tutaj, to latanie byłoby dla mnie tanie. Tak? Ja latając do Niemiec, Francji czy Włoszech płacę za lotnisko mniej niż w Polsce, a za paliwo tyle samo. Tylko że zarabiam 4 razy mniej niż Francuz i Niemiec. pewnie, jakby wracając do tego pytania, jakie były te elementy, które zadecydowały o wyborze tego samolotu? Chciałem samolot, który będzie dopuszczony do lotów instrumentalnych, który będzie miał system odladzania i który będzie szybki. Natomiast ani nie było mnie stać na Cirrusa, ani nie chciałem Cirrusa, a to była właściwie jedyna alternatywa. Okej, dziękuję Ci bardzo. Mamy w takim momencie jakby wybrany ten samolot. Latamy, mamy zrobione szkolenie, mamy kupiony samolot. Czy moglibyście przybliżyć, może Ty, Mirku, jakie są zalety, ale też wady związane z posiadaniem własnego samolotu? Pewnie też oprócz tych, które też Tomek trochę opowiedział, czyli o wysokich cenach za lotniska w Polsce. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście zgadzam się tutaj z Tomaszem, że to nie jest tanie. I może nawet można by przyjąć taką klasyczną analizę ekonomiczną, że dałoby się taniej. Natomiast oczywiście jest jeszcze kwestia szybkości, jest jeszcze kwestia takiego trochę, jak ja to mówię, kupowania czasu. Czyli można pewne rzeczy wykonać w jednostce czasu i najlepszym przykładem to był taki dzień mojego egzaminu na instrumenty, który miałem w Mielcu. Poleciałem do Mielca z Kamienia, spotkałem się z instruktorem, wróciliśmy do samolotu. Podczas przeglądu przedlotowego okazało się, że nie ma powietrza w jednym kole. Wymiana, że tak powiem, kapcia w Cirrusie okazuje się nie być rzeczą prostą, więc zadzwoniłem do serwisu w Poznaniu. Okazało się, że dysponują samolotem i przylecieli tym samolotem z tą nową oponą, wymienili tą oponę, po czym doszło do egzaminu, to było około godziny 12. Około godziny 13:30 z Mielca wyleciałem, a w ogóle ta opona została przebita przez jakieś łuski amerykańskie, bo tam stały Black Hawki i była w ogóle cała baza Amerykanów. To się działo oczywiście już po inwazji.
I szanowni państwo, wróciłem do Kamienia, około godziny 15:30 dojechał mój brat, wsiedliśmy w samolot, polecieliśmy do St. Gallen i na następny dzień rano miałem 3 spotkania w Zurichu. Zatem nie ma możliwości żadnej innej, jak dokonanie takiego przemieszczenia w ciągu jednego dnia, aniżeli posiadanie prywatnego samolotu. Nawet gdybym wynajął prywatny odrzutowiec, nie zrobiłbym tego szybciej. Zatem to są zalety. Wady wymienił Tomasz. Jest też kwestia tego, że jak będę miał lat 75, to będę mógł tylko żałować, że pewnych rzeczy nie zrobiłem. I to są też elementy, które wpływają na decyzje związane z lataniem. Przepraszam, to ja muszę uzupełnić. Tu w ogóle nie mówimy o pasji, wiecie. Całe lotnictwo jest otoczone taką mgiełką uwielbienia. Wiem, bo sam tworzę tą mgiełkę, prawda, jak mówimy o braciach Wright, którzy pierwszy lot, tam nie wiem, ich 30 metrów, tak? Ktoś powie, no przecież mogli przejść te 30 metrów. To zupełnie nie o to chodzi. Ja się absolutnie tu zgadzam. Wyceniono nawet, że loty General Aviation zaoszczędzają przeciętnie 127 minut, liczy się jakąś przeciętną, ale jednocześnie w związku z tym praca jest efektywniejsza, ten czas się zaoszczędza i tak dalej. Ale po drugiej stronie oczywiście jest wartość tego towaru, który jest w samolocie, czyli pasażerów, pilotów. Średnia w Europie jakby nalega, osób, które wsiada do przeciętnego samolotu General Aviation, to jest 1000 euro, przy średniej cenie takiego lega 1800 euro. Czyli jakby wyliczono na podstawie cyferek, przepraszam, ja bardzo lubię cyferki i statystyki, że rzeczywiście 127 minut w pewnej skali oznacza, że faktycznie są bardzo wymierne korzyści, nie mówiąc już o tak zwanych multilegach, czyli w ogóle lotnictwo autobusowe nie jest w stanie konkurować z lotnictwem General Aviation, jeśli chodzi o tak zwane multitripy, czyli lecimy do miasta A, B, C, D, a wieczorem wracamy do domu. To absolutnie General Aviation jest tutaj nie do pobicia. Tak, tu pełna zgoda. Dziękuję Ci bardzo. Paweł, Ty wspomniałeś, że jesteś współwłaścicielem samolotów i dzielisz samolot na 3 osoby. Jakbyś mógł powiedzieć o zaletach i wadach właśnie takiego funkcjonowania? Tak, wydaje się, że dzielenie na 3 jest lepsze niż 8, 4, 8. Więc ten 3 współwłaścicieli samolotu, ja dołączyłem do już jakby wypracowanego układu i mogłem kupić 1/3 udziału i wejść jakby w wolne miejsce. No niewątpliwie zaletami posiadania wspólnego samolotu jest dzielenie się kosztami stałymi, jak i kosztami zmiennymi. Mogę ostatni przykład podać, jakie to są rodzaju koszty. Mieliśmy ostatnio wymianę w naszym samolocie G3, 3 cylindrów, więc koszt tych wymiany, raz, że to trwało prawie 3 miesiące i koszt tej wymiany to był 80 000 złotych netto. No więc jeśli się to podzieli na 3, no to jest trochę lżej, więc to jest główna zaleta posiadania współwłasności samolotu. Z minusów, no to można wymienić dostępność. Jakby nie w każdym momencie ten samolot jest dostępny, ponieważ twój wspólnik go używa. Ale to nie jest do końca aż taki problem. My mamy taki system wypracowany po prostu kalendarzowy. Kto pierwszy sobie zarezerwuje samolot, ten po prostu leci. No i ewentualnie później się dogadujemy, czy ewentualnie na zamiany. Więc to jest taki minus. Jeszcze mógłby być taki, że ode mnie wymagano, że przy wejściu do tej współwłasności samolotu
niewylatywania więcej godzin rocznie niż 100. Czyli tak jakby na każdego wspólnika przypisaliśmy sobie 100 godzin rocznie maksymalnie, czyli do samolotu 300 godzin maksymalnie. Taki był to plan, by nie zaniżać wartości samolotu godzinowo, ale chociaż po pandemii to się wszystko odwróciło i ten samolot jest teraz więcej nawet warty. Dzięki, Paweł. Tomasz, w związku z tym, że wspomniałeś, że bardzo lubisz cyferki, mam dla Ciebie zapytanie odnośnie kosztów użytkowania samolotu. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas lata różnymi samolotami, które mają różne koszty operacyjne, latacie z różnych lotnisk, ale tak naprawdę czy mógłbyś powiedzieć w momencie, kiedy podejmowałeś decyzję o zakupie samolotu i te koszty użytkowania, zakładam sobie, gdzieś w Excelu wyliczyłeś, mógłbyś podać, jakiego rzędu to się sprawdziło w rzeczywistości? Czy tak naprawdę zakładając zakup samolotu trzeba założyć, nie wiem, podobnie jak w budownictwie, jakąś tam kwotę i to na pewno będzie plus 30%, czy wręcz przeciwnie? No, ja mam to szczęście, że mój wspólnik jest wybitnym ekonomistą i wszystko to wrzucił w Excela i sprawdziło się świetnie. Więc mieliśmy tę świadomość łącznie z tym, że możemy sobie jakby, a propos współwłasności, o czym mówił kolega, my mamy tak to w ogóle rozwiązane, że nie rozliczamy się każdego dnia, tylko tak naprawdę nasz samolot zmienia współwłaścicieli każdego dnia. Excel się roluje i dzisiaj ja mam X%, jutro mam Y, w zależności od tego, jakie kto nakłady poniesie, to świetnie działa, więc akurat w moim przypadku to się świetnie sprawdziło. Oczywiście są sytuacje nieprzewidywalne, to też zależy od tego, jaki model się przyjmie, jeśli chodzi o utrzymanie samolotu, bo ktoś może wrzucić pewne rezerwy techniczne, ale też na wydarzenia jakieś nadzwyczajne. To zależy, tak jak mówię, od modelu. U nas to się też jest kwestia tego, czy robi się jakiś upgrade w samolocie, czy się nie robi, czy się lata na takim wyposażeniu, jak jest. To się sprawdziło. No, może za wyjątkiem ostatniej 400% podwyżki na Babicach, a reszta się zgadzała. Dziękuję bardzo. Wspomnieliście tutaj, że jest problem cenowy, jeżeli chodzi o latanie na lotniskach polskich. Grzegorz, czy mógłbyś wskazać, opowiedzieć jakąś historię, takie dla Ciebie najlepsze lotnisko General Aviation, które może stanowić wzór dla naszych włodarzy lotnisk prywatnych, czyli tych dla lotnictwa inaczej ogólnego? Jakbyś miał taką delegację z Polski wysłać w celu nauki z tym związanej, to jakie to by było lotnisko? Czy rozumiem, że mówimy o wzorze poza Polską, tak? Tak. No, takich lotnisk jest dużo. Faktycznie Polska raczej nie jest rajem dla General Aviation, a przede wszystkim nieprzewidywalność. Ja na przykład, proszę Państwa, dowiedziałem się w grudniu, że w Łodzi na dużym lotnisku komunikacyjnym nie będzie Avgazu. I nie ma, i nie będzie. Nie wiadomo, co z tym będzie. Po prostu nagle inwestycja zrobiona, wybudowany hangar, tak, jest samolot na miejscu, loty gdzieś tam planowane ileś razy w roku i nagle okazuje się, że nie ma paliwa. A w pewnym momencie w Poznaniu okazuje się, że likwidowany jest jeden punkt dostępu, jedno przejście. Także nieprzewidywalność, nieliczenie się właściwie z pilotami, tak, z tym rodzajem biznesu. Także chyba to najbardziej boli, że pewne rzeczy zmieniają się. Przykład z kolei Gdańska, kiedyś bardzo fajnie terminal, w ogóle bardzo przyjazne lotnisko, można powiedzieć. Przechodziło się przez terminal General Aviation, czyli bardzo blisko zaparkowania samolotu, wychodziło się na zewnątrz. Nie, teraz trzeba pieszo iść kilkaset metrów i potem czekać, aż ktoś łaskawie otworzy drzwi od tej wewnętrznej strony, żeby wejść do środka. To jest chyba najgorsze. Nigdy nie wiadomo, co się zadzieje i właściwie to jest bolesne. Oczywiście pomijam inne aspekty cenowe. Faktycznie u nas jest stosunkowo drogo. Za podobne operacje za granicą najczęściej płaci się znacznie mniej. Jest więcej, można powiedzieć, luzu. Opowiadałem tutaj sytuację w zeszłym roku
lądując w Szwajcarii, małe lotnisko w okolicach Biel, takiej miejscowości, no powiedzmy blisko St. Gallen, gdzie po wylądowaniu można podkołować sobie pod stację paliw, samodzielnie zatankować, opuścić, oczywiście zaparkować samolot, opuścić lotnisko, wypełnić dosłownie jeden prosty formularzyk, na drugi dzień przyjść, zapłacić bez żadnego pośpiechu, bez stresu, bez dodatkowych naprawdę dziwnych czasami procedur. Myślę, że przykładów dla polskich lotnisk w Europie jest co niemiara, ale myślę, że to chyba nie ma znaczenia, bo nikt chyba tym nie jest zainteresowany. Niestety problemem jest to, że jesteśmy w stanie wymienić bardzo dużo dziwnych sytuacji w Polsce. Nawet pamiętam, Tomek kiedyś w jednym ze swoich vlogów opublikował przygodę w Szczecinie, tak, którą ja też uważam, że jest skandaliczna, bo właściwie za nic płaci się kilkaset złotych i to jeszcze w takich dziwnych naprawdę warunkach. Póki nie zmieni się podejście General Aviation, a nie zmieni się, bo ono jest małe, tak? Jak jest małe, to nikogo to nie interesuje, więc jeśli myślimy tylko latać po Polsce, to faktycznie czasami to może troszeczkę uprzykrzyć. Dziękuję, Grzegorz. Tak podsumowując naszą dyskusję, jeżeli mielibyście dzisiaj jeszcze raz zadecydować o zakupie samolotu z tą wiedzą, którą posiadacie dzisiaj, to wasza decyzja by była, Tomek? Nie, no oczywiście ja nie jestem, oczywiście jest rozum i serce i rozum mówi, żeby sobie odpuścić, natomiast serce mówi, że oczywiście tak. Pewnie bardziej bym w tej chwili już potraktował samolot jako sposób spędzania czasu i przyjemność, bo przez długi czas traktowałem jako środek transportu i dalej tak traktuję. No i oczywiście pewnie by to inaczej wyglądało, gdybyśmy doszli do takiego momentu, mam nadzieję, że dojdziemy, kiedy w Polsce rzeczywiście to General Aviation będzie jakkolwiek dostrzeżone, bo oprócz tego aspektu czysto biznesowego trzeba popatrzeć na to, co General Aviation niesie ze sobą, czyli kulturę, czyli pewnego rodzaju tożsamość, powiązanie. Mówimy o historii polskiego lotnictwa, a poza tym, że mówimy, czasami niewiele robimy. To są wartości, które często są niepoliczalne i nieprzeliczalne na pieniądze. Niestety jest jak jest, to oczywiście jest kwestia naszej historii. Żywię nadzieję, że moja córka będzie już w innym świecie trochę żyła. Mirku? Odpowiedź jest jedna. Ja oczywiście tak, podjąłbym taką samą decyzję i uważam, że mam jeszcze przed sobą całą masę nauki, bo pomimo tego, że mam zrobione uprawnienia do latania według instrumentów, to aktualnie jestem w trakcie szkolenia na instruktora. Chciałbym jeszcze zrobić docelowo Commercial Pilot License i na tym zakończyć naukę, a latanie po Europie i tak długo, jak długo my będziemy w tej Europie, to jest czysta frajda. I generalnie pomimo tego, że robiłem część uprawnień w Stanach Zjednoczonych, dalej uważam, że nasz kontynent jest przepiękny lotniczo i trzeba to kontynuować. Ja jestem na tak. Grzegorz? Podobnie, pasja zwycięża, także na pewno zrobiłbym to jeszcze raz. A wracając do tych trudności, na które napotykamy prawie że każdego dnia, to chyba już się przyzwyczailiśmy do tego, więc jest to taki nasz już koloryt naszego kraju. Paweł? Ja jak najbardziej nic bym nie zmienił, ponieważ właśnie lotnictwo to moja pasja, wcześniej symulatory i później wejście do realu, szukanie jak najtańszego możliwego sposobu latania najlepszym samolotem, więc nie zmieniłbym nic i kontynuuję to latanie, jakie mam. Tak, dziękuję. Dziękuję wam bardzo i dziękuję państwu za uczestnictwo w naszym panelu. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.
Proszę Państwa, teraz zapraszam na kolejny panel i przenosimy się w świat nowych technologii dla linii lotniczych. Będzie o Paperless Office, Permits to Fly i jego founderka i CEO Ewelina Szawlis. Ewelina, the floor is yours. Proszę o brawa. Tak, ja poczekam na prezentację, bo będzie potrzebna. A tak przy okazji to jeszcze jesteście tutaj, nie śpicie? Wszyscy zwarci? Okej. Dobrze. Poproszono mnie, żebym przeprowadziła prezentację w języku angielskim, więc tak też uczynię. I będę mówiła o swoim produkcie, więc my name is Ewelina Szawlis and you know about this. And I am the founder of the Permits to Fly tool that's automating the most repetitive and routine, just a second. I need something like this, I think. So, Permits to Fly is for automating the most repetitive and routine different things in the job that people have to obtain the approval permission in the aviation industry. But before I will tell you about my tool, I will invite you to 2014. And you can see me, yes, on the apron of the airport. And I can say that that was the best day in my life. Yes, I could stand on the apron, not as a passenger, tourist, but as a person who is employee of aviation. I can say that I made my dreams come true. I can go to the compartment, for the luggage compartment. I could smell the hot engines and I could smell the aviation fuel, and I think that you know what I mean when I speak about this, because it was very important for me. I could show the crew that I am agreed to start engine and lead the aircraft to the taxiway. It was really a very nice day. But my way to aviation wasn't easy. As always, was fill in a lot of ups and downs. And it's not secret that wasn't my first job. You can see that I am not 25. But when I was 25 years, I worked in different cooperation, international cooperation, and I gained experience and I got information what is mean goal. The goal is do something what you would like, not millimeter less. So I think that you could start to thinking why she is talking about these things. It is the conference about the aviation, and she is in her private life, and she speaks about working in different kind of corporation. But I couldn't work in aviation if I don't have my own experience. When I work in a corporation, I got promotion, and as you suppose, the promotion is always higher and always far away from your home. So it's not easy life. So I decided to be my own boss, and I
I decided to run with my company. And my company arranged the decoration arrangements for big events for several hundred and several thousand people. And in this job and in the cooperation, I gained experience that could me work in aviation. What that was? That was possibility to working under pressure, even more working and fly under pressure, because in aviation you need this. Next 9 years I worked in aviation industry, and I was responsible for obtaining approvals for aviation. What is mean approvals? I could compare this to visa in your passport when you would like to visit, for example, Singapore, and you decide to fly. And when I suppose that you use airplane as a just mode of transport, yes, and you buy ticket, you are sitting in your seats, and maybe you are drinking your soft drink, and you don't think that far away you crossing, exactly your aircraft crossing a lot of borders, national borders. And you are thinking only about the last visa in Singapore. But a few days before, maybe month before, somebody has to obtain the permit for this all crossing, for these borders. And when you are sitting and drinking your soft drink, you don't think about this all, I don't know, red traffic lights, traffic jumps, yes. You know that everything is gone. No. In the operational center, in the some place, people are sitting and thinking about all these traffic lights. And they don't have only the one aircraft where you are. They have tens, hundreds of aircraft. And these all problems looks like tornado. And their deal is to avoid that this tornado sweep your schedule and the airlines will have a problem. We have a lot of problem. That's the problem with the illness of passenger, the conflict zone, different marginal weather conditions. And it looks like a big ball who is going to this operational center. And these people, this job, I can really compare this to the action movie, really. Like in your, I don't know, you see the movie with the James Bond, but these people don't have these all gadgets, Bing Bang, Piff Puff, etc. Yeah, they have only a pen, a keyboard, yes, looks like this. They have phone, and the most important tool, I think, in aviation, financial sheet, Excel. And the most important functionality, copy and paste. And they are deal with this tornado with these tools, really. What about the market? In 2019, every day operate 100,000 flights. More than 64% that was international flights, and more than half of them need permit. And it is very important that when you are
flying, you remember, and you are sitting with this soft drink in your aircraft, and you are flying to this Singapore, and when you are talking with your neighbor, you will cross a lot of borders, not only one. And I said that the aircraft is kind of the mode transport. So I like the compare that it is bus, but no on road, but in the sky. And the duty of the airlines is when they sold ticket to allow people fly from point A to point B. So they don't keep only one route that is most efficient for the airlines. They keep alternate routes, so these permits are more than on the one route. It is about, to Singapore, I think, about 15, 18 permits that they need to keep valid to fly from Warsaw to Singapore. Another way, maybe we compare like this, that the medium airlines with the fleet of 80 aircraft, that means that they need about 3,000 permissions. That means that they will send 9,000 of multi-pages documents to obtain permits. It is a lot of work, and you remember copy-paste, and the next very important skill, to attach documents to your email and check the size your email, and believe that the maximum size of somebody across the world could take your email and you receive the permission. You know what is the problem in Europe when you delay or cancel your flight? You have to pay compensation. It is 150,000 euro on the European market. It's not small problem, but small problem. So I thought that it couldn't be that the people with so many knowledge have to copy-paste. Today somebody told me that the person is known as a klepacz. Copy-paste, klepacz. They, in IT, they say about those people, they are klepacz. So I thought that that could be easier. And we have only 3 steps to obtain the permission. When you downloading to system your data, you see that some of the flights has to be applied, and you choose one of them. It is first click. You see that on your route from Warsaw to Yerevan, you need only one permission. It is the permission for landing. You choose and decide that you would like this, and after that you got all. You have the information that your email has sender, has email address, topic, text of the email, and the application. That's all. Not 30, not 1 hour, not 3 hours of copy and paste. Yes, only 3 steps. The monitoring and prioritization of tasks is the second our goal, that the people we would like to give the people a possibility of avoiding different problems, missing permit, and I don't know, they don't remember about the flight because now they have a lot of notes. I would like to say that the people who obtain permission in aviation, they have a lot of knowledge. They are higher specialists, and they are klikacz. And I think that the system like permits to fly has to give these people time for the cases like this. These cases don't deal
with them any software. In these cases, we need the people who makes call with other CL aviation, with other department, and allow to aircraft fly. There is scheduled and there is plan. And this is the goal, our system. Thank you. Thank you, Evelina, for this great story about paperless office. We will all now think about permits to fly while taking off, thanks to you, and the whole work that is ahead of all employees of permits department. And now I would like to welcome my speakers in the drone business panel. Julie, as a first speaker. Then I have Łukasz from Drone Hub, Joanna from Farada, Konrad, PwC. I have Zbyszek from WUBA Electronics, and Marwan from Fusion Engineering. And also I see Janusz. Janusz, please come to the stage. Did I miss anyone? Anyone wants to be on the drone business panel? Okay. So maybe Mr. Philip, he's connecting. Great. So each chair is taken. Great. Thank you for coming, and thank you for accepting my invitation to be experts in this panel. I just wanted to say that drones are everywhere nowadays, and the drone business is booming globally. I have to say that here in Europe we are very lucky because we have good regulation. Sometimes I guess people say in US it's much tougher because FAA has a different approach, and we have EASA approach on the European market, so it's easier for us to grow our business here in Europe. But I would like to find out what are the opinions of many representatives of the great drone companies. And maybe I would start with Joanna Farada, who actually is working for a drone delivery company and made some amazing projects with Polish Pansa, and also proved that drone operations, BVLOS operations, are doable. Joanna, can you say a few words about your experience and how your company is developing in Poland and in Europe? Thanks for having me here. I would like to share with you the recent story. I just back from the big exhibition, medical exhibition, where we were to present labor services. So the company specialized in the drone medical deliveries. And there were a lot of people crossing our stand and starting discussion with, oh, how amazing concept it is. This is the future of medical transportation. And they were, especially in the rural areas, especially in the underdeveloped countries, or everywhere where the infrastructure is not sufficient. And they were really surprised when we replied to that this is not the future, this is exactly what is happening in Poland every day. And every day, a labor team is flying at least 400 kilometers with the medical samples between the hospitals and laboratory, between the hospitals, or even between two buildings of the same hospital on the different parts of the city. And it's not happening on the rural area, but we are flying over the capital city of Poland. We're really, really surprised. And this is proof that everything is possible, that we can fly in the populated area, that we can develop our services. And I'm really happy to share the information that just a few days ago, we reached 100,000 kilometers of commercial flights. Yes, 100,000 kilometers. And it happened before the first anniversary of our first commercial flight in February 2022.
So huge achievement, and I'm very happy to be part of this amazing team that creates Laber and Farada Group, and happy to be the part of the company with a greater purpose, and being part of the transformation of medical logistics. Because as a Laber and whole Farada Group, we really believe that we can transform the medical transportation. We can make it more reliable, more effective, eco-friendly, and faster. Because when we talk about being faster, in this particular purpose, it's not about time is money, it's about time is human life. And this is so amazing, and maybe I will stop here to give the floor also to my colleagues, because I can talk a lot about this. Okay, great. Now I would like to move to Marwan. Marwan is a friend of mine. We met at Syracuse drone incubator in New York State. And we had a chance to be in the accelerator program together, where we could see 5 great European companies. Also, the drone hub, Łukasz, was there. So we found out many things about American market and how to be efficient and successful on the American market. But I would like to ask you about the Dutch market. How is the drone business in Netherlands, and what is your company doing? So thank you, Joanna. I'm very happy to be here. So the drone industry generally in the Netherlands, I would say it's a more accepting of new innovations. I think it's mainly because the Netherlands in general is more supporting of startups and new innovative ideas, which is what's going on in Europe as well, in the US. With regards to our company, we create flight control solutions, which, for those who don't know, it's basically the brains of the drone. We've implemented all sorts of new control algorithms that allow the drone to achieve higher levels of flight safety certification, which is becoming a hot topic for quite a while now. And basically what we want to do is provide you with as rigid of a flight line as possible and as reliable flight as you can achieve, basically. Okay, so now I will move to Łukasz. What can you tell me about your company? What is your main product that you offer for the market? I have 3 questions. All right. So, Jana, thank you. I'm glad to be here. Welcome, everyone. I'm the Chief Sales Officer in Drone Hub. Drone Hub is the drone-in-a-box company. What we do is we create, let's say, a garage, a hub where the drone can start from, make a mission, then land and do that fully automatically. In few words, I can say that we can make drone missions. I cannot say it's autonomous because it's illegal, but I can say we can make all the missions fully automated. We are focusing mostly in missions over the critical infrastructure in Poland right now. So we work for state-owned companies at the moment in different kind of missions, for example, security missions, but also we have to find some anomalies over the critical infrastructure. Thank you. And now I would like to move to Julie and ask her how does Irish market look like? Sure, thanks, Joanna. Congratulations on 100,000 hours. That's incredible within a year, so that's really incredible. One of the things that I really do admire is what you've been working at, and particularly in the congested area, because one of the things in Ireland that we're looking at is obviously applying SORA to its full extent and moving from this, controlled environment or sparsely populated area towards populated area. And until we break that nut, on a large scale, we're not going to have prolific drone operations. And we need so many things in place, so many pieces of the jigsaw in place in order to do that. It's not just about
an operator and an operator being certified to do it, or having the pilots or the automation that's available to it, and the technical standards of the aircraft being verified, and things like M2 mitigations, like parachute or impact reduction. But it's also about managing that on the basis of multiple operators being in the one place at the one time. So you're back to airspace and airspace management, and how do you go about monitoring that? And then you look at, within a city environment particularly, do you have other services that you need to consider, such as police, search and rescue, all of those other services, military. So I think we're really progressing towards that. We've got a couple of things that really go in our favour in Ireland. One is really positive aviation regulator, which really helps when you want to try and push the boundaries. Some of the client companies that we've worked with, like we've worked with Skyports, which we did beyond visual line of sight flights in order for the granting of their LUC, and we worked with them in Shannon to do beyond visual line of sight from the perimeter fence of an airport in Class C airspace, fully integrated, up to 15 flights per day, with full airport operations continuing during that time. So it was down to separation standards. How do we treat the drone? They basically just treated the drone as an obstacle and did obstacle clearance through that, which was very interesting considering it's a dynamic moving obstacle. So so that brings its own considerations. But we've really progressed from there as well. Like we did that. We now say last year, the year before last, it was October, 12 months ago. And we have been progressing since then, but to do that, and that was for FedEx, for looking at the integration of drones into supply chain logistics. So it's a really significant project, and if you look at some of the client customers that we have now, we're working with 3 airlines who hold AOCs at the moment, who want to get LUCs because they see that as the way forward. The certification process is there. That's there available for them right now, and they could start operating unmanned aircraft. Particularly, they're looking at medical deliveries as one of them. The other is looking towards humanitarian aid, and the other is looking towards freight. So this, and then we do work with things like the Irish Coast Guard and all of these really obvious use cases that jump out. Things like search and rescue, Irish Coast Guard, our local police force, and then a lot of local county councils as well. So we've a really broad customer base, which I think is really good. And of course, you can't have any conversation about drones in Ireland without mentioning Manna and Bobby Healy and the Onion. Course. And so I see he did a conversation the other day about an IPO, and he had a big onion on the stage behind him. So it's always about the onion and delivering an onion, because you never know what people are going to need. Or a coffee. Yeah, or coffee, yeah. So, we have ongoing drone delivery operations live and active in Ireland since Bobby's been operating for the last nearly 3 years. So, and actually delivering. And now we have Wing as well, just like literally set up right beside them. And then we have the Cesar project as well. So, we've really got a huge amount going on. And I'd say the one thing that you need is that supportive regulator, which we really have. But also I think going back to Joanna's point, the societal acceptance, and it's actually turning that dial from acceptance to desirability. And I think when we look at things like medical use cases, it's really easy. When you want people, if you want coffees and you want them delivered right over your head, you start pushing the boundaries with people, with noise, and with risk as well. Where people may not be quite as accepting. If it's a heart or a liver or a kidney, people don't object to an ambulance or a police car going past their house with sirens going. Same thing for a delivery where it's a critical medical supply. But we do have a way to go to continue with the public acceptance for the really prolific drone operations over congested areas. Well, I guess in Poland also we have friends and enemies of drones, but I guess we have more friendly approach because our Civil Aviation Authority did a lot of work on public acceptance, and also Janusz, when he was ahead of PANSA, he was also trying to promote drone industry, and I guess Polish people, they like drones, but we don't have as much applications as you have in Ireland. For instance, Bobby Healy's company is developing in a great way, but it's about delivering food, lunch, coffee. So I don't see this coming in Poland. I don't know if you agree with me, Janusz. Can I have a mic? Okay.
I can agree and not, I would say, and I must admit that we did. I don't mind getting a coffee via drone, but we did a lot of work to have the social acceptance, and probably that because Poles like new toys and really the new technological features. But nevertheless, I would say that of course we don't have so many applications, but it is starting, and the first case is with the medical supplies chain, which is the Farada doing, and this is a great achievement. And I must admit that first 3 routings I was signing and approving, really, as CEO of Pansa, which was great achievement. And you said that you did 1,000 kilometers, yes? 100,000 kilometers, which is tremendous achievement, but I counted very quickly, and it gives between 20 up to 40 operations per day. Because how we treat the BVLOS operations now, we are treating that, and we are approach that like I'm comparing that to the procedure control, because we have designated areas, corridors, where the flies can be obtained. So we are segregating areas, but the future is within the trajectory management, when we'll be managing in the air many trajectories simultaneously, and this is what we should go and we should work on. And I really hope that SORA 2.5 and 3.0 will, will help us with that, and the new regulation gives us the opportunity, as I said in the morning, that business will come, and I would bet that 2 major companies, labs companies in Poland, if they approach or they would be here, if we ask them how many operations they would like to have per day, so I would really bet that the answer would be around 1,000 up to 2,000. Am I correct? Yes, I am correct, I know, because I spoke with them, that's why I'm saying. That's why I think that we have to push more. I'm very proud that Poland was in front, on the front line of development of the UTM and the whole drone industry, I would say, or the integration drones to the market, because unfortunately the platforms, still we are having the problems with the platforms comparing to the other countries, but as I said, we have to push. I would like to see in the future that within 2 years we will be fulfilling at least 2,000 operations per day, not in the constrained areas, in the restricted areas. I would like to see in the use space areas. That would be just, great. But the thing which I like is that the new regulation gives us the opportunity, and I'm waiting for the special algorithm of SORA 3.0 to be implemented, and to have the full use space systems which will allow business to introduce drones, UAVs in the wider scale. Thank you, Janusz, for this statement. Now I would like to move to Philip, who is joining us and is online from UK. I really admire all the text you write about our industry, about applications of drones, new regulation, and also use space. I am also grateful for your work with sharing the knowledge, and I would like to hear your personal opinion. Which markets are the best in Europe? Which are the most booming ones and flourishing ones, according to your knowledge? Well, thank you very much indeed for asking me. It's a really interesting question, because there are so many things happening in parallel, and behind all this we have the eVTOL, the air passenger revolution, which could create another sort of dynamic into the industry where we don't even have the first stages yet. So to me, obviously I would like to see the health supply, so people see the benefits before we move on to anything exciting like air taxis. I think people not just have to accept this industry, but they have to understand that they have a stake in it, they have a role in it. Otherwise, we have the danger of drones flying past. Nobody knows who owns them, what they're doing. We have eVTOLs flying with very rich people inside, taking them above communities. We can't have that. It has to be integrated with this, within society. And I think there is a danger
that unless we go to the roots of clear public benefit early on, that there will be a political backlash. We've already seen political backlashes against 5G masts and all the rest of it. I fear that unless this is seriously wedded within communities, there will also be the same kind of organized political objections to drones and eVTOLs. And that's why what you're doing in Poland is so very, very important, because we have use cases, people can see the benefits of it, and that's absolutely great. Without that, I don't think this industry, well, I think this industry will struggle to gain the footholds that it really wants. Thank you, Philip. I will move now to my colleague from PwC, and I will ask him about the clients and projects PwC drone department is assisting. I think your company is present globally. You are in Africa, in South America, and you have clients in all places around the globe. But what applications are the most demanding in terms of your work as a consultant? Do you think some projects are more difficult, more demanding than others? Yeah, thanks, Joanna. Indeed, we are basically present globally on each and every continent, and we see like a variety of perspectives that client may have on the drone business as a general, or the drone ecosystem as we like to call it. So I see that there's a lot of technical and technology fancy aspects that we covered here, like Farada, autonomous flights, then the public acceptance, the social integration, as Philip mentioned. I agree with all of that. However, we like to perceive the drone ecosystem as let's call it a drone city, where we see a lot of different actors or stakeholders. And actually in Europe or in the States, we are quite happy because we have these general frameworks like the U-Space, the FAA, they kind of lead the way for different countries. But when you look at, for instance, Latin America or the Middle East or different parts of the world, some countries, they don't have this opportunity to have these frameworks, and they really struggle to build ones. So on our perspective, one of the most important things is for all of these stakeholders to cooperate together, because in order to have a BVLOS flight, you really need to have a technology, you really need to have a regulator cooperating with you, you need to have connectivity, so telecom operators needs to be involved, for instance. You need to have universities to be involved for the research and development. So when I think of a drone ecosystem and how to turn actually the drone business on and to support the companies to implement this technology, I'm not even mentioning some fancy use cases like air taxis and the advanced air mobility, but even simple drone data capturing, mapping, and supporting the clients also to believe in this technology and to implement this technology in their daily operations. This is very often the place that we need to focus on mostly, to help people understand the technology, to help people accept drones in their daily life or their daily operations. So there's probably much wider perspective that sometimes needs to be taken into consideration. Thank you for this voice. Now I would like to move to Łukasz. I would like to ask about your international projects, because Drone Hub is an example of a Polish drone company with a Polish background, but you have amazing products with the blue chips, big companies, and you were the first drone company really trying to expand the boundaries. I don't know is that true, because all the Polish-based drone companies want to go abroad, let's say, but yes, we are one and the only from Poland who has got grant from Genius New York program. We are one of the 5 companies around the world who get there. Now we are
have opened the office in there. We are located in there. We are moving our headquarters to United States, and all the operations will be managed from the United States. But we are staying in Poland still because we want to produce our hubs and drones and our software in Jasionka in Rzeszów. But I think that United States will be our main market from now on. Thank you. Now I will move to WB Electronics and ask about military applications. Thank you, Joanna, for invitation at the beginning. Military applications have completely different image of what's happening currently on the UAV market. Well, the main reason for that is, of course, the conflict on the Ukrainian territory. Just to give you an image, how big this market is rising is that just in previous year, 2022, we have tripled the employment in WB Group. It's a huge amount of new employers that are working with us. That conflict is also a situation where we can really try our technologies at its best. I would like to say that this is the moment where state-of-the-art technologies are trying hard to make other state-of-the-art technologies fail. Imagine that in Ukrainian there is actually no GPS. That's the situation where most of another UAVs are falling from the skies immediately. For example, imagine that average UAV is flying for about 3 to 4 hours, when our systems have the average of 7 days. It's a lot of time that we can buy for the Ukrainian soldiers to save their lives. So that's how the military market looks like now in our reality. Okay, I would like to ask another question to Philip about U-Space in UK. I know that you have companies like Altitude Angels and One Sky. For instance, Altitude Angels is famous for Arrow system. Can you elaborate on those businesses that are really taking off in UK? Well, unfortunately, in the UK, we are no longer part of the European Union. So, as well as the technical, the engineering challenges that we face, I think we also face a certification and legislation challenge in that our Civil Aviation Authority has to choose whether to go down the European route or the American route. And in theory, we should be able to do the best of both. So although we're quite advanced in terms of setting up corridors for testing, quite advanced beyond visual line of sight, long distance flights, there's still going to be research missions, research operations for, I think, probably a few more years later than the European Union, simply because we don't have the granularity of detail. We don't have that tiny detail about the legal responsibilities of all the operational players that you do within the European Union. So even though we're technically very advanced, I do think that it's very important. And in Poland, I know you have this, in Switzerland they have this, in Iceland, and in Ireland especially, that close relationship between the regulators and the industry and the players, which is absolutely vital for this to happen. In the UK, it's a larger market and it's not quite as clear. So I think we're probably 2 or 3 years behind the European Union where we should be. Thank you for this answer. I keep my fingers crossed for drone UK market. And I would like to ask Janusz, what is the future between Poland connected to U-Space? What vision do you see and how quick it will go? Okay, I would just give 2 answers to that. First of all, I don't believe that UK is so behind, and I'm pretty sure that business will push
pretty much, you know, your CA and the nuts to just do what they supposed to do, and that's my opinion. And second, answering straightly the question about the Poland. Okay, we were very advanced until 2021. We got most of the operation. I will give you just a few numbers. 2021 was 542,000 check-ins to our Pansa UTM system. 2021 was about more than 30,000 beaverless operation. 2022 will reach almost 60,000 beaverless operation. But unfortunately, what I must admit, despite that the industry of drones, I mean the producers now have a good time because most of the production is going to the Ukraine, and we are helping them really to fight for the freedom. But nevertheless, what is lacking and what I'm very afraid of is that we are lacking money to which will be invested to the development of the U-Space. The U-Space is a great opportunity, but we need to find the way how to finance that and how to bring the business on board, the market on board, to invest the proper money to develop the U-Space solutions. Because when I stopped to be the CEO of Pansa, I finally had a time to travel and really to check how the market behaves. And because when I was CEO, I didn't have enough time to do that. And I recognized that we have almost all puzzles in Poland. But the problem is that we cannot connect that puzzles and create the full picture. And this is what I'm afraid of, but I'm great fan of the U-Space regulation. I'm great fan of the regulations which are in the States, because they describe much more deeply the services which are supposed to be served within the special use space, I don't know, or the areas which will be dealing with the large-scale operations. And really, I do believe that we have the future, but we have to let the business, the market to step in and to support the regulators, to support the NSPs, and to support the governments. That's my opinion. Thanks. Thank you. I would like to move one more time to PwC and ask about big data, because as we all know, drones are sometimes using cameras, sensors, and in drone business, it's all about data as well. So how this business is moving forward, and what future applications do you see in front of us? Yeah, that's actually true. So very often we support our industrial or commercial clients with the drone operations in terms of drone data capturing. But then you have this huge headache on how to act on this data, because there are really large volumes of data. It goes into terabytes easily. And when you try to convince an industrial company, for instance, to use drones in their daily operations, they can easily stuck on the amount of this data. So the first thing is to have kind of a strategy on how to actually implement drones into organization. And it's about to give people on different levels, from the C-level to engineers and people working in the field, to actually have access to this data. Because very often, unfortunately, what happens is that a company, they try to do a pilot project, for instance, for, let's say, power lines inspections. But then the data, they are stored somewhere on the hard drives, and they don't really see the daily light. So that's a big work to be done on the side of the clients. We try to support them with this kind of strategies. But when we look at the technology side today, there's really a lot of tools that you can use to serve this data efficiently to engineers, to managers, to C-level people. So I'm totally not afraid of the technology. We can handle of that. It's rather about the education and proper processes in an organization. But I would also like to take a step back to the military sector. What I believe and what we see globally is that majority of the technologies we see in the civilian markets, they actually come from the military market. And I believe that the experience of the military sector and, for instance, retired former air pilots or some other military staff is really crucial for building also the civilian market. And this is what we see in the American market, for instance. NASA, FAA, and the US Army, they have a very good cooperation between each other. And
I believe that, for instance, the experience that WB Electronic has in Poland, cooperating with the army, it's probably really valuable for the other market players to also be taken into consideration if we think about operations like BVLOS flights, autonomy, and general drones at scale. Thank you. So now you indicated WB Electronics, and I would like to ask Zbyszek about the civilian applications of your drones, because you are quite active in supporting cities in BVLOS operations. For instance, during winter time when it's tough and all the heaters are on, you are measuring the pollution of the air. And what other services do you do for the cities? Yeah, that's nice that you mentioned the air pollution systems that are helping cities with the smog. Yeah, I can tell you that a few days ago I read an article in one of the Katowice's newspaper that our solution, the UAV for air pollution monitoring, has significantly reduced the amount of air pollution that is in Katowice. That is a huge achievement for me personally, because I was the one who introduced this solution, and I'm really proud of this. Well, because of the conflict on the Ukraine, we have to suspend UAVs for civilian market. But for example, we have a lot of different solutions in other markets, like, you know, electromobility, for example. This is part of our WB Group products that we offer. And as PwC member said before, yeah, the military technologies are that's the thing that is mainly introduced in the civilian market later. Yeah, for example, the GPS, that was one of the key technologies that was introduced from military to civilian market, and I hope that our solutions for military market will be shortly introduced also in civilian market. Okay, thank you. And I would like to ask Marwan about your dream clients, because you try to expand worldwide as well. So you are not only focused on the Dutch market, but you try to be international. Where do you see your partnerships, in which regions? So the short answer, I would say, is drone manufacturers in general. But the longer answer would be, since our technology is very sophisticated and it's meant to enable all sorts of new types of applications, I would say the dream client would be a drone manufacturer that builds drones that are intended for very high intensity applications for operators that are looking to achieve very high levels of flight safety certification. In terms of markets, this year is a pretty big year for us because we're slowly releasing our product through an early access program. But we're starting small first within Europe, and then expanding Africa. South Africa, surprisingly, does have a lot of drone activity. US, obviously, there's a lot of money in the US to go into drone development, so that's definitely a market that we want to go into. And in one of the previous panels, I think it was mentioned that the UAE is moving quite fast in the Middle East, so that will be very interesting to explore over there. But yeah, starting small, Europe, US is the next obvious step, and yeah, Middle East. The last question will be to Julie. You represent a consulting company. You are a consultant of many drone companies. But where do you see the problems of your clients in the future? Where your advices will be most welcome, and where the clients will seek your help? I think there's probably two areas. One is the changes that are happening in SORA, and you know, that's like understanding how SORA is now, and then the implementation of SORA 2.5, and then looking towards SORA 3.0. Do you know, how do we bring them through that whole process? If you're looking for a certification now and to get an operation authorized, you know, thankfully EASA have said that you won't have to upgrade your authorization to SORA 2.5 when SORA 2.5 becomes law. If you were approved under SORA 2.0, that will continue unless you change your risk process. So
that's positive from a drone operator point of view. But if you start dealing with clients now who won't be putting an application in for an authorization maybe till towards the end of this year, and SOAR 2.5 will be in January of next year, it's guiding clients through that process. And the other place where we really, I think, come to the fore is looking to push towards up through the sale levels. Sale 1 and 2 are becoming commonplace operations now. We can operate BV loss under sale 2 operations, and it's really getting up into sale 3 and 4 operations, looking at design verification, looking at what that actually means for the industry and how we move the industry forward. So I think, and then looking towards LUCs, and once we get up into sale 4 and beyond, there's going to be a criteria for the operators to have safety management systems, compliance monitoring systems, everything that we have in an airline. They're going to have that. So I think bringing that whole manned aviation into the drone industry and really upskilling the drone. A lot of operators are already doing that now, and that's how they're managing to get approvals and have oversight of themselves. But it's really that bringing the drone industry into the manned aviation world, but not overburdening it at the same time. And you have to have that balance between the two. So I really think LUCs are going to be the other thing where, and not even bringing safety management systems and compliance monitoring systems into operational authorizations. You don't have to have taken that step to an LUC. You can still have that authorization where the authority authorizes your operation rather than you self-authorizing it, but you have to have that oversight internally and manage, monitor, and improve your own safety. So it's good to be a lawyer. There's a lot of work ahead of us. Absolutely. So I would love to discuss more, but the time is out. Thank you for all my experts, and big bravo. Thank you so much. Thanks, Joanna. Thanks again, Joanna. Thank you. We are extremely late, but now we will have extremely fast expert, Anita Lisowska, and business jets. Mówiłam, że nie będę sama. A z kim jesteś? Z mężem. Naprawdę? O, będziesz miała chwilę, to super. I przyjechały panie stewardessy. Okazało się, że z moją siostrą cię też mam przyjść. Nie, to w ogóle nie zwracaj uwagi na to po prostu, bo było tyle zmian, że po prostu prezentacje jadą, także będziesz niedługo. No. Dobra, to idź. Masz tu. Dobrze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Anita Lisowska i mam przyjemność prowadzić dział sprzedaży w firmie General Aviation Services.
I chciałabym Państwu przybliżyć troszkę naszą działalność, to co robimy na co dzień i to w jaki sposób rynek przewozów biznesowych w Polsce i w Europie jest aktualnie, jakie są trendy, co robimy. Słowo wstępu. Co właśnie robimy? Specjalizujemy się w obsłudze prywatnego pasażerskiego ruchu lotniczego, w ramach którego realizujemy tak naprawdę wszelkie możliwe podróże. To jest wynajem biznes jetów, czyli takich małych odrzutowców, samolotów turbośmigłowych, jak również śmigłowców, które realizują odpowiednio rejsy zagraniczne, jak również krajowe. Wiedząc, jak przygotować lot w rozsądnej cenie, optymalizujemy koszty i sprawiamy, że podróż prywatnym samolotem wedle własnych zasad, wedle własnego rozkładu staje się po prostu łatwym, miłym i przyjemnym sposobem przemieszczania się. To jest trochę tak, że my zakrzywiamy się i dostosowujemy do naszych klientów, a nie w drugą stronę, jak w przypadku właśnie dużych linii rejsowych, gdzie no, samolot nie czeka, tak z definicji na klientów. Co mamy dalej? Chyba nie działa pilot. Mogę prosić, następny slajd. Tak, jeżeli chodzi o doświadczenie, to mamy go ponad 25 lat. Byliśmy pierwszą prywatną linią lotniczą w Polsce. Wcześniej nazywaliśmy się White Eagle Aviation i tak naprawdę to my zapoczątkowaliśmy tutaj rynek tych prywatnych przewozów. I dzięki temu, że rozwinęliśmy międzynarodową sieć kontaktów z licznymi uczestnikami rynku lotniczego, to możemy po prostu szybko, łatwo, a przede wszystkim bezpiecznie i skutecznie takiej realizacji się podjąć. Niezbędne dokumenty i tak naprawdę to, co nas wyróżnia. To, co nas wyróżnia przede wszystkim to, że jesteśmy prawdziwym z krwi i kości operatorem lotniczym, że posiadamy właśnie AOC, czyli Air Operator Certificate. Utrzymujemy ten certyfikat nieprzerwanie od 2006 roku, a proszę mi wierzyć, że nasze urzędy lotnicze, głównie Urząd Lotnictwa Cywilnego, ma to do siebie, że dość regularnie przychodzi do nas i nas audytuje, więc ta właśnie ciągłość to jest bardzo duże wyróżnienie na rynku, szczególnie w Polsce. Jesteśmy jedynym operatorem tutaj u nas rodzinnie, który posiada tak rozbudowaną i zróżnicowaną flotę śmigłowców. I teraz jeszcze takie informacje może operacyjne, ale też takie trochę dające większy pogląd na to, w jaki sposób ta dokumentacja jest utrzymywana. Jako operator musimy stale uzupełniać i modyfikować szereg dokumentów. Główne z nich nazywają się właśnie instrukcja operacyjna, program ochrony oraz MEL. I proszę mi wierzyć, że aby to wszystko utrzymać, żeby to wszystko grało, to naprawdę jest potrzebny bardzo wykwalifikowany, specjalistyczny i doświadczony personel, cały nasz zespół. Profil naszej działalności to wsparcie klientów w powietrzu, a niezmienna wartość to przede wszystkim bezpieczeństwo, safety first, które w lotnictwie jest bardzo szeroko rozumiane i generalnie bardzo istotne. Jeśli chodzi o naszą flotę, to chciałabym Państwu powiedzieć, że mamy śmigłowiec Bell 407, który jest maszyną jednosilnikową i może przewozić maksymalnie 6 pasażerów. Drugim śmigłowcem jest Bell 427, który posiada 2 silniki i tutaj jest na froncie na zdjęciu i również może przewozić 6 pasażerów. A takim niesamowitym wyróżnieniem na skalę Polski jest najbardziej luksusowy śmigłowiec Leonardo AW169. I chciałabym teraz Państwu pokazać taki krótki filmik reklamowy, który pokaże, co to za maszyna, jak szybka, jak duża, potężna i wspaniała jest.
Super, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko powiem, że Agusta, jak również Bell 427 bazują w Konstancinie Podwarszawskim, a 407 w naszej bazie macierzystej, którą jest lotnisko Warszawa-Babice. Tak, możemy iść dalej. Teraz chciałabym płynnie przejść do tematu lotów biznes jetami, które również stanowią bardzo duży procent i udział w naszych podróżach. Generalnie biorąc pod uwagę, jak to wszystko się działo, jak doskonale wiemy, jak było w czasach pandemii COVID-u, to w rynku właśnie General Aviation i tych prywatnych przewozów biznesowych odnotowaliśmy naprawdę bardzo duży wzrost zainteresowania. Jeżeli chodzi o kierunki, które były topowe i wiodły naprawdę, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, no to była to Portugalia, Chorwacja, Włochy, Francja i Niemcy. I rzeczywiście tutaj korzystanie z usług Business Aviation było niesamowitym, że tak powiem, tutaj wartością dodaną, kiedy linie rejsowe znacznie limitowały swoje połączenia albo w ogóle je anulowały ze względu na różne sytuacje, które po prostu w czasie COVID-u wyniknęły i ograniczenia, których właśnie niestety linie duże musiały się z nimi borykać. Także takim bardzo dobrym wyjściem był wynajem biznes jetów. I w tym momencie jakby klienci, korzystając z naszych usług, gdzie realizowaliśmy to wszystko zgodnie z ich agendą i spotkań, i potrzeb, że po prostu jutro o 9 rano lecimy z Krakowa do Wenecji, następnie lecimy w inne miejsce. Dało to niesamowitą elastyczność, niesamowity komfort i przede wszystkim to, że to samolot, tak jak wspomniałam wcześniej, i załoga czekają na pasażerów, a nie odwrotnie. Loty biznesowe oraz loty wakacyjne, po prostu rodzinne. Teraz, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o rozwój, to ta turystyka premium do obiektów, gdzieś na wysepki, gdzie po prostu tych połączeń rejsowych zwyczajnie nie było i nadal nie ma, na mniej popularnych trasach, również na lotniskach trawiastych, gdzie duże samoloty, Boeingi czy Airbusy, no po prostu ze względów operacyjnych nie są w stanie lecieć. To była również szansa na to małe lotnictwo i chciałabym też oczywiście podkreślić, że zawsze certyfikowany przewoźnik lotniczy to jest to, co powinno się liczyć w momencie, kiedy ktoś decyduje się na wynajęcie prywatnego statku powietrznego. I też chciałam tak podsumować, że klienci biznesowi to jest w tej chwili, możemy śmiało powiedzieć, że oni właśnie dominują na rynku General Aviation i rzeczywiście te ich potrzeby związane z prowadzeniem biznesu, gdzie tak naprawdę nie ma limitacji, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, i są to również loty transkontynentalne, które realizujemy, których się podejmujemy i które również dla naszych klientów są niejednokrotnie wybawieniem, tak? Kiedy potrzebują lecieć do Stanów na mniej niż 24 godziny, załatwić swoje tematy służbowe i spokojnie wrócić do kraju na kolejne. Kilka zdjęć malutkiego odrzutowca 4-osobowego, który może przetransportować maksymalnie 4 osoby. I ogromnego globala 7,5 tysiąca, bombardiera, który to jest właśnie zasięg taki typowo transatlantycki na około 15 godzin ciągłego lotu. Tutaj jeszcze taka klasa business jeta, właściwie VIP airlinera, który jest w konfiguracji 19-osobowej, a tak naprawdę jest to taki pasażerski Embraer 190, który tak naprawdę pasażerów na rejs komercyjny, taki regularny, mógłby zabrać około 100, a w wersji właśnie VIP-owskiej, biznesowej jest przystosowany do zaledwie transportu 19 osób. Tutaj też takie 2 przykłady wnętrza. Też mogą Państwo zobaczyć, że po prostu stół jest, wygląda naprawdę dobrze, z porcelaną, ze szkłem, z gazetkami ulubionymi. I teraz jeszcze o lotach śmigłowcami. Loty, które są bardzo często realizowane, to są loty do hoteli z własnymi lądowiskami, których na terenie naszego kraju jest naprawdę wiele i dają naprawdę fajne możliwości, żeby czy dłuższy weekend, czy po prostu taki wypad integracyjny sobie zrealizować. Wakacyjne loty rodzinne na tereny posiadłości, na wakacje, znowu loty biznesowe, czyli zaginamy jak najbardziej maksymalnie dobę, tak, i latamy jak najwięcej, w jak najwięcej miejsc, jak najszybciej. I loty z walizką, o których za chwilkę szerzej opowiem, to są loty z narządami. I to jest absolutnie największy priorytet dla naszej firmy, dla naszej działalności,
to, że gdy jest godzina 22, 23, mamy zlecenie lotu z narządem, czy z sercem, czy z płucami, z nerkami, czy z wątrobą, to po prostu się wszyscy bardzo mocno tutaj grupujemy, wszystkie ręce na pokład i bardzo się staramy tutaj, żeby zarówno pogoda nam dopisała, jak wszystkie inne rzeczy i kwestie operacyjne. A to jest zdjęcie na dachu właśnie jednego ze szpitali z północy naszego kraju, gdzie z sukcesem udało nam się dopomóc kardiochirurgom właśnie w transplantacji. Tak, i jeszcze taki jeden profil działalności, dosyć istotny, gdzie potrzebujemy specjalistyczną wiedzę i niestandardowe kwalifikacje. To są loty offshore, czyli na platformy wiertnicze. I proszę mi wierzyć, że są to naprawdę już ekstremalne loty, gdzie nie widać horyzontu, gdzie wylatujemy na przykład z lotniska w Gdańsku, lecimy w głąb Morza Bałtyckiego i szukamy tam platformy, gdzie są również pracownicy i osoby, które no też raz na jakiś czas z tego morza, nie ma co ukrywać, chcą wrócić na ląd. I tutaj jakbym mogła prosić tylko ten bardzo króciutki filmik, żeby Państwu przybliżyć również moc, potęgę takiego śmigłowca. Nie jest to co prawda na platformie, bo byłoby ciężko, ale pod koniec filmiku będzie widać samochód, więc będą mogli Państwo zobaczyć, jaki to jest gabaryt. Okej. Dobrze, to następny. Tak, i jeszcze właśnie poza tym całym fanem, jakim rzeczywiście jest i jakie możliwości wspaniałe daje właśnie lotnictwo prywatne, no to są również ograniczenia, o których na pewno też Państwo słyszeliście, gdy okazywało się, że wszyscy chcą pracować, chcą pomagać, chcą, aby ten cały ruch lotniczy wrócił do czasów sprzed pandemii. No ale okazywało się, że sloty lotniskowe były dużym ograniczeniem. Spotykaliśmy się również ze znaczną redukcją pracowników, którzy w branży lotniczej po prostu no, nie byli potrzebni, kiedy okazywało się, że tych lotów jest dużo mniej. Błędy komunikacyjne, no i niestety sytuacja na wschodzie, kiedy ćwiczenia wojskowe i cała ta przestrzeń powietrzna w znacznej części była i myślę, że jeszcze długi czas będzie zajmowana na właśnie różnego rodzaju ćwiczenia. Również w panelu o paliwie, o którym tutaj osoby wspominały o paliwie, to również jest duże wyzwanie, żeby całą Polskę w taki sposób jakby pomóc jej w tym, żeby to paliwo lotnicze zabezpieczyć w każdym zakątku naszego kraju. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie ku temu szło i że uda nam się i na północy, i na południu, i na zachodzie, i wschodzie, i jeszcze bardziej w centrum znaleźć dogodne miejsca, żeby z tego paliwa można było skorzystać i się zatankować. Dysfunkcja, lotnisko Londyn Heathrow, kiedy była awaria taśmociągu, setki naprawdę bagaży czekało na swoich właścicieli i po prostu brak personelu powodował no, te różne problemy. Kilka lotnisk, których zdecydowanie należy unikać. Bruksela, 72% lotów opóźnionych, Frankfurt 68%, Eindhoven, Londyn, Budapeszt. I przeciwwaga, lotniska z punktualnymi odlotami to Bergamo, tylko 3% lotów opóźnionych, Gran Canaria tylko 8%, Bukareszt, lotnisko w Otopeni 10%, Dublin 15% i Catania 16%. I tak już podsumowując, co to takiego General Aviation Services, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i dlaczego zapraszamy do naszych usług, do skorzystania z nich, to jest przede wszystkim zaangażowanie na każdym etapie naszej podróży, zaufanie, na którym naprawdę budujemy długoletnie relacje i dyskrecja, która towarzyszy nam zawsze i wszędzie. Także bardzo dziękuję za uwagę i pozostaję do dyspozycji, gdyby Państwo mieli jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Mega dziękuję. Teraz zapraszam Panią Klaudię Cyran, która opowie nam o bezpieczeństwie. Dzień dobry Państwu.
Postaram się w przeciągu bardzo krótkiej prezentacji przedstawić Państwu tematykę kultury bezpieczeństwa i jej wpływu na bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Tematyka ta jest bardzo złożona i tak naprawdę można by na ten temat bardzo długo debatować. Na początek takie wprowadzenie i przede wszystkim wytłumaczenie, czym jest bezpieczeństwo, jak my to bezpieczeństwo rozumiemy. W takich bardzo prostych słowach można stwierdzić, że jest to po prostu stan, w którym my kontrolujemy wszystkie ryzyka, w którym wiemy, że one znajdują się na akceptowalnym poziomie. Najbardziej tragiczny wypadek, jeżeli chodzi o lotnictwo cywilne do tej pory, 583 ofiary śmiertelne na Teneryfie. Pozostawiam do Państwa rozważań i ewentualnych przemyśleń, czy jest możliwe, żeby taki wypadek wydarzył się jeszcze ponownie. W ostatnich latach, jeżeli chodzi o lotnictwo komercyjne i tak naprawdę w zakresie lotnictwa na poziomie globalnym, europejskim, mamy tendencje spadkowe. Te wypadki zdarzają się tak naprawdę rzadko. Jeżeli chodzi o wypadki w lotnictwie komercyjnym, jeżeli chodzi o duże samoloty, tych wypadków za 2021 rok nie było w ogóle. Tutaj widzimy, że w przypadku operacji śmigłowcowych tych wypadków było 8. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany dokładną statystyką, bo nie mamy dzisiaj na to zbyt dużo czasu, zachęcam do przeczytania, zapoznania się ze sprawozdaniami, które są opublikowane przez zarówno EASę, jak i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli chodzi o system zarządzania bezpieczeństwem, to tak naprawdę naszym celem jest stworzenie pewnego takiego usystematyzowanego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, a celem funkcjonowania samego SMS-a jest zapewnienie kontrolowania wszelkich zagrożeń, które mamy w operacjach lotniczych. Bardzo króciutko, z czego w ogóle składa się ten SMS? W naszej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to mała organizacja szkoleniowa, czy mówimy o dużym operatorze, to jest to przede wszystkim polityka i cele bezpieczeństwa. Jest to zarządzanie ryzykiem, zapewnienie bezpieczeństwa, czyli określenie wskaźników monitorowania bezpieczeństwa, które pokazują nam tak naprawdę, na jakim poziomie bezpieczeństwa znajduje się nasza organizacja, i promocja tego bezpieczeństwa, czyli to są szkolenia i prowadzenie otwartej komunikacji tak naprawdę pomiędzy pracownikami a kierownictwem. Te wszystkie 4 filary są tak samo ważne. Te wszystkie elementy, które wymieniłam, tak naprawdę nie mogą istnieć bez odpowiedniej kultury bezpieczeństwa. Mówiąc najprościej, kultura bezpieczeństwa jest to tak naprawdę to jest ustanowienie pewnych reguł i zasad w naszej organizacji, w jaki sposób my będziemy to bezpieczeństwo traktować. Kultura bezpieczeństwa nie może istnieć bez odpowiedniej komunikacji, bez otwartej komunikacji pomiędzy pracownikami i kierownictwem. Ta komunikacja jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownicy oczywiście wiedzą, że jeżeli popełnią jakiś błąd, to nie będą ponosili konsekwencje za te popełnione czyny. Dlatego bardzo ważne jest zaufanie, którego budowa jest dosyć długotrwałym procesem, ale wartym zachodu i koniecznym też dla zapewnienia bezpieczeństwa. Na kulturę bezpieczeństwa składa się kilka elementów. Jest to kultura sprawiedliwego traktowania, tak zwana just culture, czyli sytuacja, w której pracownik może, jeżeli popełni błąd, zrobić coś nieumyślnie, może przyjść do swojego pracodawcy i mu o tym powiedzieć, bez konsekwencji tego, że poniesie bez
konsekwencji jakichkolwiek czynów tak naprawdę, czy to ukarania pracownika, pozbawienia go pracy i tym podobne. Ale bardzo ważne jest to oczywiście, żeby to nie usprawiedliwia pracowników przed umyślnymi naruszeniami, bo takie zachowania, które są popełniane w sposób umyślny, oczywiście powinny być karane. To jest tak naprawdę też budowanie odpowiedniej kultury w organizacji, czyli pozostawienie też otwartym na pewnego rodzaju innowacyjność, na rozwój, dlatego że jeżeli my nie rozwijamy się, to tak naprawdę nie tyle, co stoimy w miejscu, ale tak naprawdę się cofamy. To jest też prowadzenie odpowiedniej kultury raportowania, zgłoszeń, zachęcanie w ramach kultury uczenia się do podnoszenia swoich kwalifikacji i kultura informowania pracowników, tak naprawdę feedback do nich odnośnie tego, jaki jest poziom bezpieczeństwa w organizacji. Najpoważniejszymi i najczęstszymi błędami, jeżeli chodzi o takie błędne rozumowanie kultury bezpieczeństwa, to jest przede wszystkim sytuacja, kiedy ktoś uważa, że ludzie są problemem, który należy kontrolować. Tak naprawdę my, zatrudniając pracowników, zatrudniamy ekspertów i my powinniśmy się właśnie na ich błędach pozwalać im na popełnianie tych błędów, oczywiście w rozsądny sposób i pozwalać się też dzięki temu my będziemy z tego mieli korzyści. Dlatego, że będziemy mieli gotowe na przykład informacje o zagrożeniach, jakie są w naszej organizacji. Mierzenie i uważanie, że sukces jest wtedy, że nie występują błędy, problemy i negatywne rzeczy, a także stosowanie zasady, że im większy, im gorszy jest skutek, to tym tak naprawdę jest większa odpowiedzialność. Pamiętajmy o tym, że bardzo łatwo nam jest oceniać pewne sytuacje po fakcie, kiedy one się wydarzą, ale trudniej jest postawić się w sytuacji osoby, która na moment wystąpienia jakiegoś zdarzenia i też stwierdzenie, jaki ona miała poziom wiedzy, czy ten jej poziom wiedzy i poziom wyszkolenia był tak naprawdę odpowiedni, więc starajmy się wykazać tutaj takim głębszym spojrzeniem na tą sytuację i może też takim odrobiną empatii tak naprawdę. I pamiętajmy o tym, że przykład idzie z góry, tak? Czyli to wyższe kierownictwo powinno budować tą otwartą postawę, budować atmosferę zaufania, która dzięki temu może przyczynić się do wzrostu liczby zgłoszeń i może pokazać nam tak naprawdę właśnie, jaki jest stan bezpieczeństwa, czy nasza organizacja znajduje się na tym akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, czy czegoś nie musimy w niej poprawić. Bo nie ukrywajmy też, każdy jak prowadzi organizację, to poza tym chce na tym na pewno zarobić i mieć z tego jakieś też korzyści materialne, a bez utrzymania tego poziomu bezpieczeństwa jest to niemożliwe. I bardzo ważna rzecz na sam koniec. Zaakceptujmy to, że ludzie popełniają błędy. Jest to coś nieuchronnego i starajmy się na tych błędach uczyć. Starajmy też uczyć się na błędach innych i czasami pomimo naszej najlepszej wiedzy, włożenia wysiłku w dane działanie, dochodzi do popełnienia tego błędu, bo błędy popełniają także profesjonaliści. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, czy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, to zapraszam do kontaktu. Dziękujemy, Klaudia, za bardzo ciekawą prezentację. A teraz zapraszam pana Fabiana z firmy Garmin Aviation. Does that work? Okay, perfect. All right, perfect. Hello?
Well, good afternoon again. Thank you for staying so long, and I know everyone is kind of getting ready for some beer and a party later on. Just to recap, my name's Fabian. I'm the aviation sales manager for Garmin Aviation's business. And rather than having an in-depth dive, because we have a bit of a short time anyways, rather than going into the details of our product, of our individual products, I would like to give you a comprehensive overview of the Garmin Aviation business. I think that's interesting to some folks who might know or might not know our brand. Also, let me thank you for our partner, valued partner Air Team, who is here with us today. They have some of our products available for demonstration, and we are around for the rest of the day in case you're interested to learn more about the Garmin products. Okay, so a little bit of Garmin history, and the Garmin is a brand, is a name that has reinvented itself over the last 30 years. And we consider ourselves as a very dynamic, innovative company. We have been founded in 1989 by two former Honeywell engineers, Dr. Gary Burrell and Dr. Min Kao. They also make the name Gary, and Min makes the name Garmin. We consider ourselves as pioneers, a global player in multiple markets that I'm introducing. Our mission is that we want to be enduring, that we want to be building superior products. We want to be a global leader in every segment that we offer, and our values are honesty, integrity, and respect for associates, and of course of our valued customers. Global presence, we are now about 20,000 people globally in 34 countries. We have 84 locations and 9 different production facilities, both in the US and in Asia. We do have a production facility even here in Poland, not for the aviation business, but for some of the automotive products we're building. But the main operations, we are an American company. The main operations is in North America, in Olathe, close to Kansas City. This is where we do have our research and development department. This is where the aviation and automotive OEM manufacturing happens. So every TSO product, every certified product from Garmin is built in the United States, in our facilities in Salem, Oregon, and in Olathe, Kansas. We have our core warehouse and distribution center there, as well as the product support and repair business, and of course all the administrative tasks and marketing. That's important for our aviation business to have a substantial production line in the US, and I think I have a slide about our new aviation center that we just have built and opened up in the main headquarters. So yeah, bear with me. In Europe, we do have 29 offices and more than 2,600 associates in the area. Our main headquarters is in Southampton in the UK. This is also where all the products that have been distributed in the EMEA region are coming in and gonna get distributed through our channels to the EMEA region, so Europe, Middle East, and Africa. And then our consumer products mainly are produced in the Asia-Pacific region. We have factories in China and in Taiwan for all the non-certified, for the non-TSO products. And these are the markets we serve, and I don't know if Garmin has been, depending on your age, 20 years ago Garmin was basically the navigating company. We made those PNDs, those personal navigation devices that you put in your car like a TomTom at that time. This has gone, basically. That market has gone. Everyone has an iPhone or an iPad for navigation, but still we developed out of that, and we have basically a product for every activity, whether it's in the air, on the ground, or underwater. As soon as you're outdoors, we have a product for you. And this is the fitness segment on the left side, all the watches, all the training assets, then outdoor for hiking and trailing, overlanding. We do have, of course, the marine segment for all the fishing activities, yachting, recreational fishing, outdoor motorsports and automotive, and of course, aviation. And looking into the aviation, we basically have a product for everything that flies. We do have general
aviation products, business aviation, helicopters, experimental, defense segment is growing. The commercial aviation is growing, and of course, advanced air mobility, or the UAVs as you call them. This is something where we're heavily investing. On the pictures, if you look at that, what we have here on the left side, that is our G5000 retrofit available for an XLS, Citation XLS and XL. In the middle, that's our core product, the GTN, which we also have here in that kiosk. And on the right side, this is a Black Hawk helicopter, also with the G5000 in a helicopter version. So we have a huge bandwidth of products available, and it's really hard to grasp that within 15 minutes of how wide the product range actually is. So yeah, I mean, avionics from A to Z, for those who don't know, avionics is basically a fake word out of aviation and electronics, and it starts from our aviation watch, the D2 X10 here, or the D2 Mark 1, the aviation watches, smart watches applicability, and up to all the way to an integrated flight deck and everything in between. This is the products and the markets we serve. If you take a little bit of a closer look on what we are seeing here, just from a generic overview, it's flight displays, either the GI-275 or down here, the TXI, G3X, G3000. These are all primary flight displays that allow to steer and to fly the aircraft in a safe manner. And I mean, I mentioned that earlier in the panel, that this is all fully integrated also with your other devices, with the watch, with your Iridium receiver, with your EFB. So these are the things which are basically already existing today for the aviation industry. And we are very proud that we have, that we are able to serve this market and your needs in aviation, depending on what you're flying. Something which is not as visual and maybe not as sexy as the nice glass cockpit are the aviation services we are entering and we are offering as well. And that's something that happens a little bit in the background. We have acquired quite numerous companies in the US over the last couple of years, namely Aerodata, which is basically one of the largest aircraft performance, load planning, and weight and balance providers for air transport categories. So the airliners in the US, more than 135 airlines worldwide, and predominantly in the North American area, more than 70% using the Garmin system for their performance calculation. So we have a huge knowledge in those segments, and that is going to roll into our products, into our EFB solutions at some point. Also, flightplan.com, leading company for flight planning, is something that we have it under our umbrella. And they create and generate thousands and thousands of flight plans every day. Currently only in North America and South America available, but this is going to be rolled out to Europe at some point as well. We do have our Garmin Pilot app, just to find the connection to this morning's panel, EFB. Garmin Pilot is our application for iOS and Android devices for your individual flight planning, for your individual flight navigation and debriefing, as well as Garmin Aviation databases. So we do have our own databases, we have our own database teams, and we create databases that are used within our products, hardware and software. And this is also something where I believe we're going to see a lot more coming also to Europe in terms of the aviation services, because every hardware is useless without the software and the databases that should be installed in the appropriate airing cycles. And I mean, I truly believe, even though we have 4 other market segments, and we do have a lot of fitness, and we do have a lot of automotive products, I truly believe we're an aviation company. That is just so fundamentally founded in our culture. The leadership, the Garmin leadership, they are all pilots, they are flying themselves. We do have a fleet of more than 20 aeroplanes in the US, from the small single-engine piston up to business jets for corporate travel, but also for testing our new products. And we live and breathe aviation, and we revolutionized aviation a couple of times already, starting with our very first ever product, the ProNav GPS 100. This was even before Garmin was named Garmin. We were called ProNav.
That was our first product that's available as a ProNav 100, and it's available as a Garmin GPS 100. And that was a aviation and marine product on top for simple GPS navigation. And you need to think back, 1990, that was the year. Think of iPhones in 1990, not existent. What was the cell phone looking like at that time? It was like a brick, the size of an actual brick, actually. So that was the technology at that time. I think 1990 we had Windows 3 running, for those who are old enough to memorize that. And then second revolution, we introduced, in between here, we had a GPS 155 XL, the first ever TSO'd GPS navigator. And then we came up with something revolutionary, the GNS 430 series that combines multiple functions in one unit. So that was a radio, that is a NAV radio and a GPS with a high crystal, high resolution color display at that time. And that's 25 years ago. 25 years ago, this product came to life, and I wonder how many of you guys have learned to fly on this or have it in their aircraft or fly it today. And it's still in service and it's still supported. So this is really a huge revolution at that time. And then shortly after, we introduced the G1000 as the first ever integrated flight deck in general aviation. That was not existing before that. We always had our analog gauges, and we had the center stack, and we had individual components. But with the G1000, we came up with a solution that is, everything is integrated. You have two large displays, the transponder is there, the radios are there, the nav radios are there, and don't get me wrong, it's hard to find an aircraft without such a glass cockpit today. If you buy a new aircraft, general aviation category, it has something like that installed, either a G1000 or a G3X or any sort of glass cockpit from Garmin. And we are proud that I would believe most of the pilots globally started to learn, or today start to learn, flying on Garmin devices. So we are actually aviation, and that makes us really proud. And we believe that we are market leader, or leaders in the market we serve. So the numbers are not huge if you compare it to iPhones and cars. But integrated flight decks, last year we celebrated 25,000 flight decks in the market. And that means that 25,000 airplanes are flying with a G1000, a G3000, or G5000. And if you look at the numbers, how many aircraft are built per year, that is not much. We came up to 5 integrated flight displays per day that are installed, actually. And of course, all the different numbers, key growth areas where we're going into. We, of course, enter the market to medium and large business jet, commercial airlines, military and government application, and helicopters. And that's kind of like the moving forward platform. All those aircraft you see here are flying with the Garmin solution. And yes, we come from the left side, from the general aviation, the small single engine pistons, all the way up to regional airlines, military platforms, UAV drones, Global Hawks, Black Hawks, and so on. That's the marketing wall. I mean, we are proud that literally every Western or global aviation or aircraft manufacturer is working with us, and we are in discussions with them, and we deliver and supply solutions to those OEMs. Probably also one of the biggest milestones and another revolution is that we introduced, 2 years ago, we introduced Autoland. We were the first ever company who not only made the technical solution, but also we got it certified. We got it market ready, and it's in service today. Systems that can autonomously land an aeroplane in the case the pilot is not capable anymore. And this is just by the press of one single button. We got multiple awards, and of course the biggest is the Robert J. Collier Trophy that starts from the Wright brothers of achievements in aviation, and we are really, really, really proud that we won this award. Another marketing board of all the other awards we won, so we are really working through all our services, and we really hope that we get more. It doesn't matter if it's the product or the product support.
that is serving you when you have chosen for Garmin. So that is something really important to us. Yeah, and that's the new manufacturing distribution center I mentioned. So we got big, we got huge in Olathe. We have an own, basically, factory just dedicated to the aviation business. So whenever you are in the US, close to Olathe, Kansas, make sure that you're going to get a tour through our Garmin facility. So as a customer, you're always able to enter there and have a look around. So I have a couple of videos before I conclude that. I don't know how we're doing in timing, but they're really short, but really interesting. Can I launch them automatically, or is that something you need to do? Okay, I click. Is there sound? We started with a vision that technology could radically change aviation. Garmin is about people and it's about products, and when the products are magnificent, it creates security for all of us and does enrich lives. From that spark grew a surge of ingenuity. We created a cockpit that was intuitive, making flying easier. And now we're soaring toward a new horizon, making flying even safer. We call it autonomy. With autonomy, we're realizing our passion for delivering advanced flight technologies that allow the airplane to fly itself in an emergency. Today, it includes 3 integrated systems. Emergency descent mode automatically reduces aircraft altitude to help prevent pilot loss of control from hypoxia. Electronic stability and protection maintains safe, stable flight by applying corrective forces on the controls. And now, Autoland, the revolutionary avionics system that autonomously lands a plane should the pilot become unable to fly, while even communicating with passengers and air traffic control. Autonomy is changing the way we fly. It's making life-saving technology the new standard. But we're looking forward to tomorrow. We see a future where autonomous flight expands throughout aviation and across new modes of transportation. We'll create systems that lead the way into this new era of flight. And we'll do it the same way we started, with a vision for how to use technology to make aviation smarter and safer every time we fly. At Garmin, we just look forward to the future. So yeah, that was basically the brief video about the autonomy overall. I have another one about Autoland, and then one more about some defense stuff. Flying has always been rewarding for pilots and passengers. Whether that's traveling efficiently for business or enjoying fun and adventure with family and friends. But the pilot is responsible for keeping those passengers safe. Now there's a new way to protect them. It's Garmin Autonomy, featuring Autoland. Autoland is a revolutionary technology that monitors the pilot's interactions with the aircraft. It automatically activates if it senses the pilot isn't responsive, or it can be manually activated by passengers. Emergency Autoland activated. The Emergency Autoland system is controlling the aircraft and will land at the safest nearby airport. Autoland takes complete control of the aircraft. It searches airports for the best option for landing. It considers multiple factors, including fuel range, weather, and runway size. And it flies around terrain and weather. It automatically communicates with air traffic control and transmits the appropriate transponder code. And it updates passengers with flight progress, including time to landing. Emergency Autoland has already informed air traffic control of your situation. Your estimated time to landing is shown on the top of all 3 displays. Autoland autonomously flies the approach. Your airplane has begun maneuvering into position for the final approach to landing. The Emergency Autoland system is controlling all flight functions. And it lands and comes to a full stop on the runway. Wait for aircraft and propeller to stop before exiting the aircraft. That's autonomy,
featuring Autoland. Only from Garmin. A modernized contender is flying. One that launches with advanced digital avionics and complete situational awareness. New competition in the modern adversary role. Detailed airspace insight. A proven, capable platform, equipped with modern tactical displays and radar, suitable for all flight regimes, to deliver high-fidelity opposition for real-world challenges. Because training never ends. It just gets more challenging tomorrow. Modernize the mission with Garmin. So, just the last slide, some useful links if you're interested more to learn more about Garmin Aviation. So we have websites and of course our dedicated flygarmin.com where you can get the aviation newsletter and the aviation blog. And then of course, just follow us on all the important channels, YouTube, Instagram, Facebook. You're gonna find those videos also on YouTube, of course. Really good channel there. And yeah, I mean, that's it. If you're interested, here's my QR code. This is my details. If you want to reach out, if you have further questions, we're going to be around. I'm probably going to have a drink in my hand and you're going to recognize me because I have a beard and no hair. So that's it from my side. Thank you very much. Really pleased that I'm here today and I'm looking forward to meeting you tonight. Thank you. Thank you, Fabian, for this great presentation. Now I would like to ask Konrad Stasiczak for the last presentation about the role of simulator in pilots training. So, Konrad, the floor is yours. Okay, thank you very much. Thank you.
Good afternoon. My name is Konrad Staśczak. Today I'll tell you a few words about role of flight simulators training devices in aviation training. And at first we'll divide it on two parts. At first it will be flight simulators, and the second part will be air traffic controller simulators, which are totally different devices, and they're used for training air traffic controllers. Those are the regulations that regulate actually the flight simulator training devices in Europe, and EASA part ORA describes the requirements that the device must meet to obtain certification of flight simulators. Flight simulators are divided on four type of devices. The most complicated is full flight simulators. Then there are flight training devices, flight navigation and procedures trainers, and those are two types of the simulators. And the most basic and the less complicated simulators are basic instrument training devices. Flight simulator training devices means that if the pilot enters the cabin of the simulators, gets the environment and the instruments as real as they are in the aircraft. And the most complicated simulators are full flight simulators, where the cabin and the whole device is moved, and there's simulation of environment, movement of the aircraft, part of the G-forces, and all instruments and the physics of flight as real as they are in the real aircraft. The less complicated are basic instrument training devices, and thus for the aircrafts. For helicopters, they are just three types because of the type of the training. The basic instruments training device, it's not applicable for helicopters, and it means very basic, as you can see, very basic type of training device. There are instruments that there may be on-screen instruments. They don't need to be gauges that, as we can see on the right side of the photo. It's a ground training device, and it's just a student station. There's no need to be an instrument for instructor. Flight training device, it means that a flight training device, the real size replica of instruments, devices, panels, and control devices of a specific type of aircraft in open or closed cockpit arrangement, and everything is on screens. There's no need to build a simulator with physical gauges and instruments as real as they are in the aircraft. That's why they are just used for training the procedures and for the basic training. Actually, one of the most complicated training devices and simulators is FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer, because except of the physics of the flight, the cabin doesn't need to move, but except of physics of the flight, except of the instruments, of the gauges, the location of the gauges, location of the switches and buttons, there's need of the simulator needs to express the environment, the sounds, and the view outside the cockpit. And those are the simulators that are used for training of the pilots. And full flight simulator is quite expensive because there's need of a moving device. It needs to be installed under the cabin, and it needs to move the whole cabin for the session. This one, it can be a fixed floor, so the cabin doesn't move, but
all instruments, all procedures, everything works like in a real aircraft. That's full flight simulator. That's the most complicated. As you can see, there's Boeing 737 MAX simulator, full flight cabin, and commercial pilots, airline pilots are trained there. Visualization system is providing the view from the flight deck, and there is a full movement of that cabin. It's quite expensive, and the certification is very long and very cost. Okay, so those are the times that pilot needs to spend on the simulator during the training. So for the first license, the program for PPLA, private pilot license, it's 45 hours of training, and 5 of them can be proceed and can be done on the simulator. The second is a commercial pilot license, so it's also 5 hours. Instrument rating and multi-engine takes 40 hours on the simulator because of the complication of the training, and flying on the simulators is, at first, it's very safe, and the second thing is we can stop the simulation and start with the beginning in the air. So we don't need use a lot of fuel. We don't need spend a lot of time in the aircraft. So it's very cheap and it's very safe. For MCC, it's 20 hours. JOC, it's 8 hours because the pilots know the basics of the flying. They are just start to learn how to fly on jet aircraft. And type rating is 60 hours, and then the pilots are going to the real aircraft and start to fly on airliner. The second thing is ATC simulators. That's the second part and second type of simulators. They are not very popular because it's not, let's say, for so popular, because those simulators are for the very strict people. That will be ATC and AFIS controllers. And this simulator should present realism of ATC and AFIS controller training process. There's audiovisual system, computer equipment, workstations, instructor station, and at least 2 pilot stations. So the controller that will be proceeding the training can see the environment around the tower, and there may be 2 pilots that are flying somewhere in the circuit patterns or doing some procedures, and there may be vectored or controlled by the student controller. ATC simulator represents airport management. So we can see the airport map as real as it's in a real life. So we have on the visualization everything around, the landscape and all around there. So editing module for any airport in the world, simulator management module, flight controller station, instructor station, and pilot stations. Here we can see the management module and for the student controller. So we can see the wind, the QNH or QFE. They can instruct and inform pilots what are the conditions on the aircraft on the airport. Sorry. So they can change time of the day, year, weather conditions, airport infrastructure. So everything can be managed. Air traffic, events. So there are also scenarios. Aircraft lighting, airport lighting, and animals at the airport. So every scenario can be trained. There's also a scheduled table of the airport. So the air traffic controllers, they are aware what is going to happen and what time. So we can manage the flow of the aircrafts in the airport and manage them, so the controllers can
train the scenarios. The primary task of the simulator is realistic visual representation of the air and ground situation from the airport tower. The tool shows the complete environment airports including. So we can manage with the configuration of runways and taxiways, aprons, we can close or open the runways, we can manage the lights, the approach lights, we can manage the time of the day, the weather, and the visibility. Everything around the tower is as real as it's in a real life. And this device allows to initialize position of moving objects at any point in the simulated airspace, describe geographic or polar coordinates relative to the radar station. So the air traffic controller can put an aircraft somewhere in space, and in this way they are training, or the instructor puts the aircraft in some position and they are training the future controllers in the case of scenarios or some events. There's a few types of aircrafts and its category, because its category, it's about wake turbulence category, SSR transponder codes, altitude and flight levels, ground speed, velocity vector, and trace from the history of the last position, so we can download the log of the session. And that's all for today. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Cześć. Thank you, Konrad, for this amazing panel and for this amazing presentation. I'm sorry. And right now we have a very interesting panel with Olga Kutz and her ladies. We will have 10 experts from the aviation sector. Olga, the floor is yours. Thank you very much. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Oczywiście wszyscy jesteśmy niemalże w locie. Jest mi ogromnie miło powitać Państwa na panelu kobiecym. Dzięki Joannie startujemy z takim nowym panelem i obiecujemy, że będziemy się bardzo wspierały i wzajemnie dodawały sobie skrzydeł. Bardzo proszę o zajęcie miejsc przez wszystkie moje gościnie, które pojawiły się dzisiaj tutaj na naszym panelu. Zapraszam Panie bardzo serdecznie. Grażynko, Ciebie również. Nie będziemy miały tak dużo czasu na ten lot, jakbyśmy sobie oczywiście tego życzyły, ale to jest, wierzymy, nasz start dopiero, a po tym starcie dopiero nabierzemy odpowiedniej wysokości. O, proszę, robi się niemalże jak na zdjęciu klasowym. Jeżeli możemy poprosić na przykład panów, ale jeżeli nie, to sobie oczywiście poradzimy, tak jak robimy to w świecie lotniczym, o dostawienie jakiegoś krzesełka, abyśmy się mogły wszystkie zmieścić, to cudownie. Ja nie muszę siedzieć, bo ja z przyjemnością będę na was, dziewczyny, patrzyła. Pozwalam sobie mówić dziewczyny, albowiem śmiem twierdzić, iż lotnictwo bardzo odmładza, prawda, drogie panie? W lotnictwie, rzecz jasna, nigdy się nie starzejemy. Drodzy Państwo, siła nośna jest oczywiście kobietą. Udało mi się uknąć to hasło jakiś czas temu i bardzo mocno się go trzymam, niczym strugi powietrza skrzydła, albowiem uważam, że zawiera wszystko to, co jest najważniejsze w kobiecym lotnictwie właśnie. Moglibyśmy w zasadzie o tym nie mówić. Rozmawiałyśmy też o tym z Asią wcześniej, że przecież temat kobiet w lotnictwie bywa kontrowersyjny, a nawet czasem słyszymy, że dlaczego chcemy w ogóle taki temat podnosić? Przecież to dotyczy wszystkich. Lotnictwo jest ujednolicone. Dlaczego chcemy mówić o kobietach w lotnictwie? Po pierwsze, że wtedy lotnictwo jest piękniejsze. Pozwolę sobie na to powiedzieć. Kiedyś zapytano pierwszego pilota w siłach zagranicznych, czym się różni latanie z pewną panią pilot, a z panem pilot, z kapitanem. On powiedział, że jak lata z panią, to w kokpicie ładniej pachnie. I to też jest taki element, o którym my dbamy. I nie boimy się też o tym mówić, że nasze lotnictwo ma inny aspekt, a mężczyźni, których spotykamy w lotnictwie, ci najfajniejsi mężczyźni, to są mężczyźni, którzy absolutnie nas wspierają, chociaż nie bywa łatwo. Więc, czy aby na pewno nie mamy tematu wyzwania, czyżby, jeżeli skład kobiecy w lotnictwie nadal stanowi około 12%, dzisiaj będziemy oczywiście mówiły też o statystykach, więc jest o czym mówić, drodzy Państwo. Jak jest kobietą w strefie
lotniczej właśnie. Czy jest inaczej? Jak zaczynały? Dlaczego zaczynały? I czy było warto? Postaramy się dzisiaj w ogromnym skrócie opowiedzieć. Plan lotu złożony, przyjęty. Wyjdziemy tylko na jeden krąg, drogie panie, bo czeka nas gala i ogłoszenie dzisiaj najbardziej odlotowych ludzi w tym kraju i nie tylko. Jest mi bardzo miło. Aleksandra Kuc. Proszę o brawa dla rozgrzania moich gościń. Będziemy, drodzy Państwo, rozmawiali dzisiaj o wszystkim, począwszy od wyszkolenia lotniczego, które jest niezwykle ważne, bo rozmawiałyśmy tu też z niektórymi paniami, że kobiety są niezwykle dobrze wykształcone w lotnictwie, a skończywszy również na fachowych ubraniach. I nie chodzi tylko o ciuchy, które rzecz jasna, jak widzicie, elegancko ubrane, tu panie bardzo lubimy, ale o to, w czym latamy i czujemy się bezpiecznie. Jest też z nami autorka na przykład mojego kombinezonu. A więc zacznijmy może, mam oczywiście listę tutaj cudownych pań, o wszystkich chciałabym godzinami opowiadać, bo to są naprawdę przepiękne, bogate historie, ale postanowiłam ułożyć sobie panie póki co alfabetycznie. Więc może zaczniemy od pani Beaty Dąbrowskiej, która reprezentuje szkołę lotniczą gliwicką, bardzo mi bliską, bo urodziłam się w Gliwicach, mimo tego, że większość życia spędziłam w Warszawie. Wyszkolenie. Właśnie, to jest ten pierwszy punkt, który musimy zaliczyć, zacząć w lotnictwie, bez względu na to, jaki kierunek wybieramy. Pani Beato, jak to się zaczęło, że pani znalazła się w lotnictwie i zajęła właśnie wyszkoleniem? Jak zaczęła się moja przygoda w lotnictwie? No zupełnie przypadkowo. Po prostu zaczęłam pracować w tej branży bardzo niedawno, bo 3 lata temu, więc bardzo niedawno. Swoją przygodę zaczęłam od szybownictwa, które bardzo lubię. Lot szybowcem jest niesamowity. No w tej chwili troszeczkę związałam tą swoją drogę z samolotami, w zasadzie w dużej mierze. No i również podjęłam się szkolenia na samolotach. Wyszkolenie. No w naszej szkole wyszkolenie jest jakością, ale to już było poruszane na poprzednim panelu. Natomiast to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, szkolenie uczy pokory, daje niesamowite poczucie spełnienia, dla nas kobiet szczególnie satysfakcji i oderwania się od takich codziennych spraw. I to jest to, co ja pokochałam w lotnictwie. To, że mogę się wznieść, a wszystkie problemy zostają na ziemi. Lądujemy i pozwala nam to zweryfikować to nasze życie na ziemi. A wiadomo, my kobiety mamy dużo więcej rzeczy na głowie niż mężczyźni, więc ten reset umysłu jest niesamowicie ważny. I to było dla mnie takim dominującym aspektem przy podejmowaniu decyzji, że tak, po locie zapoznawczym, ja to chcę robić. Cudownie, bardzo się cieszę oczywiście i gratulujemy, bo to jest ogromne wyzwanie. Mnie najtrudniej jako humaniście jednak, który trafił do lotnictwa, mimo tego, że mam lotniczą krew w sobie, było podjęcie tego właśnie technicznego wyzwania, tego zupełnie innego spojrzenia na świat. Tak, i to oderwanie od ziemi stanowi tak naprawdę później lepsze odnalezienie się na lądzie. Dobrze, pani Paulina Borek. Pani Paulina jest między innymi mechanikiem samolotowym. No, tam jest zdecydowanie mało kobiet. To wiem i z wojska, i z lotnictwa cywilnego, ale są i to jest cudowne. Pani Paulina również lata, kocha szybowce i skończyła również szkołę wojskową. Dlaczego te samoloty? Dlaczego na przykład nie inżynieria maszyn ciężkich? Dlaczego latające? Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie i możliwość udziału w tej konferencji. Bardzo miło mi was wszystkich poznać. No w moim przypadku lotnictwo to też całkowity przypadek. Po prostu uciekłam ze szkoły szukając swojego ja. I tam trafiłam na fantastycznych ludzi. W ogóle cała moja historia lotnicza polega na tym, że po prostu na mojej drodze stawali ludzie, którzy budzili we mnie miłość, a później dzięki nim ta miłość do tego lotnictwa rosła na wielu płaszczyznach, tak jak pani powiedziała. Zaczynałam od szybowców, poprzez samoloty, później szkoła lotnicza w Dęblinie, gdzie wybrałam mechanikę samolotową. Głównie przez to, że chciałam wielopłaszczyznowo rozwijać się w tej branży. Natomiast później zrozumiałam, że rozwój w lotnictwie, w szczególności dla kobiet, jest bardzo ważny i nie można spocząć na laurach po ukończeniu jednego kierunku. Dlatego skończyłam również szkołę podyplomową na uczelni Łazarskiego, prawo lotnicze, bardzo polecam. Lotnictwo
za każdym razem, jak odkrywam coś nowego, stwierdzam, że to jest coś, w czym chcę się spełniać i do tej pory uważam, że jeszcze nie znalazłam tego swojego ja w tym całym świecie i cały czas szukam i próbuję wszystkiego. No, mechanika rzeczywiście jest bardzo trudną branżą dla kobiety, ale bardzo satysfakcjonującą i naprawdę, jeżeli ktoś szuka cały czas tego swojego zawodu, to powinien spróbować bycia mechanikiem samolotowym. Ja pracuję w obsłudze liniowej, jest fenomenalna, ponieważ pozwala mi podróżować, a to było dla mnie bardzo ważne od samego początku, poznawać wielu fascynujących ludzi, uczyć się cały czas, a bardzo to lubię i naprawdę uważam, że nie mogłam trafić lepiej. Zawsze są ożywcze. Bardzo gratuluję, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie. My w Aeroklubie Warszawskim mamy też kobietę mechanika, uwielbiam z nią rozmawiać, chociaż mówi, że nie dałaby sobie nawet nie pożyczyłaby nawet roweru, więc nie zostanie nigdy pilotem, ale jest świetnym mechanikiem. Klaudia Cyran. Jest z nami pani Klaudia. Ja bardzo poproszę, bo nie udało nam się porozmawiać wcześniej, żeby pani zechciała się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie, abyśmy oczywiście nie były poszkodowane, że wiemy mniej o pani. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Ja z lotnictwem związana jestem około 7 lat. Tak naprawdę mam doświadczenie w takiej pracy i w przedsiębiorstwach prywatnych i teraz ze strony urzędowej. Lotnictwo u mnie zaczęło się przede wszystkim w taki sposób, że na ostatnim roku studiów prawniczych poszłam na dodatkowe zajęcia z prawa lotniczego i stwierdziłam, że to jest to. I wtedy tak, plan był zupełnie inny, żeby iść na aplikację, iść bardziej może w tym kierunku prawniczym. Okazało się, że to też można połączyć i prawo i lotnictwo tak naprawdę. Więc to lotnictwo wtedy było takim zauroczeniem, tak zastanawiałam się, bo nie wiedziałam, z czym to się, mówiąc kolokwialnie, je. Dlatego podjęłam studia podyplomowe z zakresu i prawa lotniczego i zarządzania bezpieczeństwem, żeby się dokształcić. No i stwierdziłam, że to jest to i to jest to, czym chcę się zajmować i to, o czym panie już wcześniej powiedziały, że to lotnictwo kojarzy się trochę z kobietą z potrzebą posiadania umiejętności ścisłych. A no nie do końca tak jest, dlatego że no niekoniecznie, jeżeli ktoś nie ma takiego umysłu ścisłego, ja mam też umysł raczej humanistyczny, powiedziałabym, to nie dyskwalifikuje do tego, żeby w tej branży pracować i się rozwijać, a myślę, że właśnie wiele kobiet ma takie podejście, że jeżeli ja nie umiem fizyki i matematyki, to się w tym nie odnajdę. I no, mam to szczęście akurat nie, że na co dzień też otaczam się kobietami, mam szefową kobietę, także bardzo dobrze nam się współpracuje. Także zamierzam na pewno kontynuować i staram się też łączyć tą pracę taką z pracą naukową. Dziękuję. No właśnie, widzicie, drodzy Państwo, my kobiety jak w wojsku wiemy, ile mamy czasu na ten lot i tak to się właśnie odbywa. Cudownie. Ja pamiętam, a propos tego, co pani powiedziała, tak, że to jest dla humanisty wyzwanie, ale ten humanistyczny umysł ma też jakąś niezwykłą zdolność do wyobraźni i to może też w tych przedmiotach ścisłych pomagać, chociaż na początku jest ogromnym wyzwaniem. Ja pamiętam, jak uczyłam się prawa lotniczego i podchodziłam do pierwszego egzaminu, to uznałam, że to jest takie ciekawe, że ja się chcę tego jeszcze pouczyć. To nie było dobre życzenie, bo musiałam to zdawać jeszcze raz. Tych pytań było z prawa lotniczego najwięcej, ale faktycznie to prawo lotnicze jest bardzo ciekawe. I wszystkie zajęcia, które miałam w swoim życiu z prawa lotniczego, były zaskakujące dla mnie wówczas, bo wydawało mi się, że to będą wyłącznie przepisy i przepisy. Wykładowcy, na których trafiałam, byli zafascynowani tym, jakie nowe przepisy można stworzyć, co wolno, czego nie wolno w lotnictwie, co tak naprawdę jest niezwykle istotne, na co możemy sobie później w powietrzu bądź na ziemi pozwolić. Jakie mamy zobowiązania. Więc oczywiście gratulacje i wiecie Państwo, dziękuję ogromnie. Grażyna Dojlido. Grażyna
To jest kobieta instytucja. Kobieta, która od wielu lat prowadzi firmę Idefly. Mam przyjemność nosić jej kombinezony, ale też znam samoloty, które mają przyjemność nosić ubrania Grażyny, bo Grażyna ubiera nie tylko lotników, ubiera też mundurowych oraz samoloty. Najpiękniejsze pokrowce, jakie można spotkać w Polsce, pozwolę sobie powiedzieć, mają znaczek Idefly. Grażyna produkuje też profesjonalne banery, na których można na przykład, zbliżają się walentynki, napisać kocham cię i taki baner może mieć 50 metrów, a nie łatwo go uszyć, a później ciągnąć za samolotem. Gratuluję. Jak to się u ciebie, Grażynko, zaczęło? Ja w odróżnieniu od koleżanek nie skończyłam szkoły lotniczej, to znaczy nie jestem z wykształcenia ani technikiem lotniczym, ani mechanikiem lotniczym, ani pilotem. Z kolei mój zawód raczej jest związany z medycyną, skończyłam biochemię i jakoś tak się to wszystko potoczyło, że pracowałam tylko kilka lat w zawodzie zaraz po studiach, a później razem z mężem zaczęliśmy prowadzić szwalnię. Ubieraliśmy pracowników różnych dużych firm w Polsce typu IKEA, Volvo, ale stał się rok 2008, mianowicie duży kryzys gospodarczy w Polsce i wtedy mój mąż wpadł na taki wspaniały pomysł, że w końcu latam, to jest moje środowisko i może byśmy jednak zadbali o to, żeby moi koledzy wyglądali z klasą, wyglądali elegancko. I tak to się zaczęło, a ponieważ zawsze jego wspierałam i byłam też bardzo zdolna, jeżeli chodzi o plastykę i o takie oko wizualne i mam nadzieję, że zostało mi to do dzisiaj. Dlatego zaczęliśmy szyć odzież lotniczą. Na początku kurtki, później zgłaszały się do nas różne instytucje typu straże graniczne, policja latająca i piloci samolotów ultralekkich, aerokluby polskie. No i tak się zaczęło, że w zasadzie jestem autorką kombinezonów specjalistycznych zarówno dla ludzi, którzy latają motolotniami, którzy są pilotami PPG, jak i pilotami śmigłowców i tak dalej. A firma rozwinęła się głównie z tego powodu, że wprowadziliśmy do asortymentu pokrowce, które również wpływają na to, że te samoloty prezentują się elegancko i są przede wszystkim zadbane na ziemi. No i w ten sposób moja firma funkcjonuje. Była to firma rodzinna i nadal jest firmą rodzinną. Wspomaga mnie mój młodszy syn i jego znajomi, więc młoda krew zasiada za biurkiem, a z kolei zespół szyjący i produkcyjny, konstrukcyjny jest zespołem bardzo stałym i takim jeszcze już z tradycjami wiek 50+. Dziękuję bardzo. 50+ do twojej jakości. Świetnie się lata w twoich kombinezonach, potwierdzam. To są autorskie, bardzo fachowe projekty. Dużo zespołów można oglądać w tychże kombinezonach, począwszy od żelaznych na przykład, a skończywszy na przykład na Dragonfly. Oni też mają na motolotniach twoje kombinezony i są cali i zdrowi i nigdy nie marzną. Więc jeżeli, drodzy Państwo, chcecie mieć świetny gadżet lotniczy albo fachowy, profesjonalny kombinezon, to możecie zgłosić się oczywiście do Grażyny. Alice Gronek. Alice, ty założyłaś klub stewardess i kobiet w lotnictwie. Nie założyłaś go oczywiście sama, zebrałaś odpowiednich ludzi. I to jest takie grono, jak mówisz, integrujące personel pokładowy, latający i nielatający, ale również dbający o historię lotniczą. Skąd ten pomysł? Dlaczego nie moda na przykład, albo sztuka, rzeźba, tylko jednak lotnictwo i taki klub? Prawdę mówiąc, nie miałam wyboru, bo urodziłam się już jakby skazana na lotnictwo, ponieważ mój tata był pilotem, instruktorem, najpierw wojskowym, później cywilnym, więc to było zdefiniowane od początku, że prawdopodobnie będę stewardessą i rzeczywiście tak się stało. Po urodzeniu córki zdecydowałam, że uziemię się, wyląduję, ale nie zrezygnowałam z kontaktu ze środowiskiem, z sektorem. Ale poszłam trochę inną ścieżką przez lata. Zmieniał się ustrój w Polsce i zaczęłam pracować w korporacjach, zaczęłam nabywać inne kompetencje.
Zmieniłam też profil, skończyłam studia HR-yczne na poziomie też podyplomowym, a mówię o tym dlatego, że prowadzę od 6 lat własną firmę headhunterską dla sektora lotniczego, między innymi kosmicznego jako naturalna konsekwencja też i wojskowego, bo tam jest wojskowe lotnictwo, więc to się wszystko ładnie integruje. A niezależnie swoją pasję i takie uwikłanie genetyczne, lotnicze włożyłam właśnie w koncepcję klubu stewardess i kobiet w lotnictwie. Ale od razu chcę podkreślić, ten akcent kobiecy nie wynika z jakiejś mojej postawy walecznej, nie prowadzę żadnej wojny, nigdy nie miałam powodu, tylko wynika z pewnej misji grona kobiecego, seniorek lotnictwa, które w zeszłym roku na Złotych Lotkach we Wrocławiu powierzyły mi transfer pokoleniowy opieki nad historią polskich kobiet w lotnictwie, baloniarek, spadochroniarek, szybowniczek. No i w związku z tym założyłam ten klub, zresztą z inicjatywy przyjaciół. Nie była to moja autonomiczna decyzja, tylko miałam takie grono, które jakby jednocześnie zdeterminowało powstanie tego klubu. I stąd stała taka dedykacja paniom. Ale połowa zasobów w klubie to są panowie. To są panowie, którzy wspierają, jak mówi kolega, że to jest bardzo dobry komunikat, wspierają panie w tych wszystkich działaniach związanych z lotnictwem. To nie jest tylko personel pokładowy, to jest każda osoba, która w jakiś sposób kocha lotnictwo. To jest i były personel, i personel aktywny. To są piloci, mechanicy, inżynierowie, konstruktorzy, piloci doświadczalni, historycy lotnictwa. Każdy, kto jest chory na lotnictwo. To jedyna dobra choroba w gronie. No nie wiem, czy jeszcze coś mogę więcej powiedzieć. Dużo rzeczy projektujemy na ten rok, różne wydarzenia, w tym bardzo silna dedykacja właśnie wspomnianemu gronu seniorek kobiet lotnictwa. Przyjdzie pora, ogłosimy, ale już się zaczęło dziać. Będzie się działo. To jest fantastyczne, bo dostajemy bardzo duży, pozytywny feedback, że coś takiego było potrzebne, ponieważ my generalnie propagujemy historię też polskiego lotnictwa, które zostało zaniedbane. Konstrukcje, zakłady, inżynierowie, projektanci, piloci, doświadczalni piloci, panie, panowie, wszystkie aspekty, bo coś złego się bardzo stało parędziesiąt lat temu, w latach 90., kiedy zakłady upadały, a te, które były których wykupywane były udziały większościowe przez firmy zagraniczne, no niekoniecznie kultywowały te nasze osiągnięcia, to dziedzictwo. Więc my pamiętamy, wspieramy też fundację, czyli Składron i Polsko-Czerwone Skrzydła, Biało-Czerwone Skrzydła, tak. I każdego, kto wyszukuje stare polskie konstrukcje, penetruje świat, znajdują w jakichś dziwnych miejscach, przywożą do Polski i próbują je odbudować. Wszyscy, którzy replikują te samoloty. Coś się z tym powinno zrobić metodycznie, ale to pomyślmy. Dziękuję. Dziękuję za waszą reakcję. Dziękujemy za tą inicjatywę, jest niezwykle potrzebna. Świetnie, że dałaś dowód temu, że to jest choroba nieuleczalna, ale dodająca skrzydeł. Więc w zasadzie ciężko to nazywać chorobą, taki pozytywny wirus w tych trudnych czasach. Więc trzymamy kciuki, będziemy, myślę, przecinać te nasze plany lotu. Joanna Kleszczyńska-Frączak reprezentuje lotnisko Chopina. Bardzo ładnie pani reprezentuje to lotnisko. I teraz pytanie, jak to się zaczęło, że ja trochę wiem, że pani zakochała się w tej awiacji 11 lat temu mniej więcej, że jest to pani pasja, że reprezentuje pani biuro sprzedaży, marketingu i komunikacji i partnerów pozalotniczych, ale również lotniczych. Co tam jest takiego fascynującego? Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Ja jestem też zainfekowana lotnictwem praktycznie od dziecka, gdzie miałam okazję podziwiać jeszcze jako mała dziewczynka obloty,
myśliwców, niestety jeszcze wtedy radzieckich, ale powiem szczerze, że kiedy mogłam obserwować i stałam taka urzeczona, patrząc właśnie na popisy panów, którzy w tych swoich maszynach naprawdę pokazywali ogromny show i wtedy z taką buzią otwartą jako dziecko wow, ja muszę być pilotem. No niestety to się nie udało z różnych przyczyn, ale no właśnie ten bakcyl lotniczy został i świadomie z premedytacją rozpoczęłam pracę na lotnisku, zajmując się właśnie, jak już tak wszyscy polatają, pasażerowie poprzechodzą, to wtedy trzeba usiąść i policzyć wszystkich, podliczyć. I zaczęłam właśnie od tworzenia taryf lotniczych, od obliczeń. No i teraz w dziale właśnie sprzedaży moimi klientami są linie lotnicze i zajmuję się wynajmem powierzchni, biura, ale nie tylko, też reklamą i wszystkimi takimi ciekawymi rzeczami dla pasażera, żeby im umilić ten czas. To też troszeczkę działam w kontekście poprawy jakości, jeśli chodzi o salony, executive lunch. I generalnie dążymy do tego, żeby jak najbardziej umilić podróż naszym wspaniałym pasażerom. Dziękuję Państwu. Za co oczywiście bardzo dziękujemy. Ja również jako pasażer. Nie wiem, czy kiedykolwiek dojdę do takiego momentu, że chciałabym być pilotem liniowym, ale to jest niezwykle ważne. Ktoś musi się tym wszystkim zajmować, o czym często nie pamiętamy. I rozumiem, że jako kobieta nie ma Pani, a propos taryfy, o której Pani mówiła, taryfy ulgowej. Bardzo dziękujemy. Pani Olga Palec-Furga, country manager i biznes cargo. To jest bardzo poważna działka, prawda? Co jest takiego tutaj, co lubi Pani najbardziej i co jest dla kobiety w tym dziale największym wyzwaniem? No i oczywiście, kiedy się zaczęła Pani przygoda lotnicza? Dziękuję bardzo. Ja jestem też, jak tutaj wiele z moich przedmówczyń, humanistką i nie mam tradycji, jestem germanistką dokładnie z wykształcenia i nie mam żadnych tradycji rodzinnych, lotniczych. Trafiłam do lotnictwa zupełnie przez przypadek, dlatego że znałam niemiecki i tak na zasadzie domniemania powinnam była startować, czy skierowano mnie do linii Austrian Airlines i tam spędziłam 10 lat. W ostatnich kilku latach byłam station managerem Austrian Airlines na lotnisku Chopina w Warszawie. I później trafiłam do firmy handlingowej Welcome Airport Services, gdzie dalej już z perspektywy obsługi naziemnej, właściwie dalej z perspektywy ziemi, bez wzbijania się w powietrze, obserwowałam tą branżę, czy byłam jej uczestnikiem. Zajmowałam się sprzedażą i marketingiem. Później niejako za karę trafiłam do cargo, które to było wtedy bardzo niechlubną działką, w której dominowali mężczyźni i nikt się nie chciał zajmować. No więc potraktowałam to jako wyzwanie. A teraz gdybym spotkała tego prezesa, który mnie tam zesłał, to bym mu bardzo za to podziękowała, bo uważam, że to była bardzo dobra decyzja i też ja się bardzo dobrze odnalazłam i jestem blisko logistyki, która jest kobietą, jak się mówi, jest bardzo, bardzo ciekawa, ale też jestem blisko awiacji, lotnictwa, które to pociągają mnie. Jestem też orędowniczką właśnie inkluzywności i różnorodności w zespołach. Uważam, że kobiety tworzą wyjątkową atmosferę i
dają zespołom coś, czego nie dają mężczyźni. Oczywiście jest to oczywiste, natomiast to my kobiety mamy jednak tą inteligencję emocjonalną trochę bardziej rozwiniętą i dzięki temu są też zresztą badania, które pokazują, że zespoły, które są różnorodne, a przez różnorodność rozumiem też obecność kobiet w co najmniej 50%, takie zespoły osiągają też lepsze wyniki finansowe i są częściej notowane na giełdach, w których właśnie kobiety biorą udział. Poza tym należy pamiętać o tym, że kobiety są lepiej wykształcone. W Polsce 39% kobiet jest wykształconych, podczas gdy mężczyzn tylko 27%. Jestem też orędowniczką tego, że kobiety powinny być inżynierkami, pilotkami, a nie tylko marzyć o karierze instagramerki czy blogerki, bo na to wskazują badania zrobione niedawno w przedszkolach, gdzie właśnie większość zdecydowana kobiet, małych kobietek marzy o takich karierach. Nie dlatego, że uważam, że kobiety są lepsze, ale właśnie dlatego, że uważam, że kobiety powinny być odważne i sięgać też po ambitne zawody czysto techniczne, matematyczne, bo po prostu jesteśmy w tym świetne i kobiety w zespołach, tak jak powiedziałam, i różnorodność z tym związana zawsze daje pozytywne efekty dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że Pani poruszyła ten temat. Oczywiście przyświeca nam taki cel. Mamy nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie to jest start, który będzie również pracował na to, aby dodawać kobietom odwagi. Długo by o tym mówić, jak kulturowo układały się losy kobiet, ale moim prababciom czy też pradziadkom nie wypadało w rodzie robić pewnych rzeczy, na które ja sobie mogę na przykład pozwolić. I robiły kariery naukowe często na przykład za plecami mężczyzn, bądź nie przyznawały się do swoich wybitnych zdolności. Naprawdę tak było. Więc my jako reprezentacja współczesnych czarownic, skoro zajmujemy się lotnictwem, będziemy głośno mówiły o tym, co warto zmienić. Tak, społecznie również istnieje taka tendencja zachwytu nad zawodami, które wydają się po prostu intratne, bardzo łatwe i oparte wyłącznie na pozorach i powierzchowności. My chciałybyśmy udowodnić, że te starania mają sens i tam się dopiero czuje, że się ma skrzydła. Więc dziękuję bardzo za poruszenie tego. Namawiajcie swoje córki, aby podejmowały nawet najtrudniejsze wyzwania, bo warto. I mogą wtedy, proszę bardzo, opowiadać też i na tych swoich Instagramach o tym, co się tam dzieje. Kolejnym naszym gościem jest oczywiście kolejna fantastyczna pani, Izabela Roman. Pani Izabela była pilotem śmigłowcowym, skończyła również szkołę wojskową w Dęblinie, latała na śmigłowcach. W tej chwili mieszka już za granicą w Malmo i tam zajmuje się również lotnictwem, ale trochę w innym wydaniu. Jak ta ścieżka lotu wyglądała? Ścieżka, szczególnie w wojsku, wyglądała jak droga przez mękę, co moja koleżanka w ostatnim rzędzie jest w stanie potwierdzić i dziękuję jej bardzo, że wspierała mnie w najgorszych momentach tej ścieżki. Było w wojsku udowadnianiem, że się jest w odpowiednim miejscu z odpowiednimi kwalifikacjami praktycznie przez 12 lat. I to spowodowało, że w tym momencie w życiu człowiek jest o wiele silniejszy i się nie boi wyzwań. Ja w grudniu zakończyłam karierę wojskowego pilota, co nie znaczy, że zakończyłam karierę pilota, bo przekwalifikowałam swoje uprawnienia śmigłowcowe na cywilne zawodowe i myślę, że to jeszcze nie będzie koniec mojej ścieżki. A z ciekawości trafiłam do firmy, która zajmuje się Electronic Flightback, do firmy IT, gdzie wspieram swoich kolegów wiedzą lotniczą. I też bardzo doceniam tą pracę, bo daje mi możliwość rozwoju w troszkę innym obszarze, zobaczenia lotnictwa z innej perspektywy, co też jest bardzo, bardzo interesujące. Więc i też mam mega wielką prośbę do mam, do pań, żebyśmy się nie kwalifikowały, czy jesteśmy humanistami, czy jesteśmy ścisłowcami, bo jeżeli jest pasja, to idzie się nawet fizyki kwantowej nauczyć. Więc proszę się nie ograniczać, wierzyć i konsekwentnie dążyć do swoich marzeń, do swoich celów, pomimo tego, że ta droga nie jest zawsze łatwa, przeważnie jest ciężka i czasochłonna,
ale daje na zakończenie, jak się osiągnie to, co się wymarzyło jako dziecko albo jako człowiek młody, jak się dojdzie nawet po nastu albo kilkudziesięciu latach, różnie to bywa, daje mega satysfakcję i wiarę w siebie, więc polecam. Cudownie, ja mam satysfakcję, że Państwo tak reagujecie. Pięknie, dziękuję, że Pani powiedziała o tym, że to wcale nie było łatwe, bo to nie jest łatwe i często, zwłaszcza w tym męskim świecie, trzeba najpierw udowodnić sobie, bo mam nadzieję, że to jest clue tych naszych kobiecych historii, a później jednak społeczeństwu, że tak jest. Przez lata dziewczynki słyszały, że nie wypada, nie można albo są na coś za słabe. Oto dowody, że nie są. To też jest apel do mam, ale również do mężczyzn, do partnerów kobiet, do tatusiów, córek, aby wspierali je w tym. Proszę? Zdecydowanie. To my same przede wszystkim musimy wierzyć w swoją siłę i fantastyczne jest to, za co bardzo Wam dziękuję, że wspieramy siebie wzajemnie, bo to wcale nie jest takie oczywiste w różnych środowiskach. Jedna z największych przyjemności w środowisku lotniczym to są wspaniali mężczyźni, którzy wspierają kobiety, aby rosły im skrzydła, i kobiety, które potrafią się wzajemnie w tym środowisku wspierać, bo wiedzą, ile je to kosztowało wyzwania. A propos wyzwań. Mamy jeszcze taki dział lotniczy, który jest nieoczywisty, bo nazywa się to lotnictwo bezzałogowe, co nie znaczy, że jest to lotnictwo bez personelu. Ja może jednak tutaj się troszeczkę przesunę z tego krzesła. Cieszę się, że nas jest tak dużo, ale trochę się zrobiło ciasno. Właśnie, drony. Drony to coś, co zrewolucjonizowało po pierwsze kinematografię, z czego ja jestem szczególnie zadowolona, ale również przemysł wojenny to jest ten najtrudniejszy aspekt, ale dostarczamy paczki. Zajmujecie się również transportem medycznym, czyli tu jest taka szeroka misja tego, jak można być odpowiedzialnym dzisiaj za drony i co drony mogą zrobić. Tak, i właśnie dla tej misji dołączyłam do Farada Group, bo zaraziła mnie ta perspektywa, w której robimy coś dobrego i wykorzystujemy nową technologię do tego, żeby zmieniać oblicze transportu, i dzięki temu transportowi dronowemu jesteśmy w stanie uczynić logistykę medyczną w tym konkretnym przypadku, jako spółka Laber należąca do grupy Farada, bardziej efektywną. Jesteśmy w stanie przewozić krew, jesteśmy w stanie unikać korków, jesteśmy w stanie być szybciej, bardziej niezawodni z tymi wszystkimi produktami, które tak naprawdę ratują życie. I to było coś, co mnie przyciągnęło tak naprawdę pół roku temu do lotnictwa bezzałogowego. Chwilę po tym, jak sama zostałam pilotem dronów, po to, żeby popatrzeć na świat z góry. Jak się ma 1,60 m, to jednak fajnie czasem spojrzeć z innej perspektywy. I tak, bezzałogowe to nie znaczy właśnie bez personelu. Sektor dronowy jest jedną z tych branż, które się bardzo szybko rozwijają i tutaj się rozwijają w Polsce. Mieliśmy kilka paneli wcześniej, dyskusje na temat tego biznesu dronowego. On się rozwija bardzo dynamicznie w Polsce, powinniśmy być z tego bardzo dumni. Komisja Europejska szacuje, że branża dronowa stworzy 140 000 nowych miejsc pracy do roku 2030, czyli tak naprawdę w ciągu 7 lat. I te miejsca powstaną również dla kobiet i nie boimy się po nie sięgać, bo rzeczywiście są to nowe, bardzo atrakcyjne, innowacyjne miejsca pracy, a przy okazji można robić coś dobrego dla społeczeństwa. Pięknie, bardzo dziękujemy i gratulujemy. Moim marzeniem jest w przyszłości latać w pogotowie, ale tak sobie myślę, że drony będą zawsze mniej zmęczone, bardziej precyzyjne. Jednak przychodzi rewolucja, również w lotnictwie. Uważam, że człowiek jest jednak niezastąpioną jednostką, ale będzie się to zmieniało. I cudownie, że te maszyny mogą tak nas wspierać. Tak jak pani wspomniała o rosyjskich samolotach, które robią wrażenie i wizualne, i dźwiękowe, jedne z największych na świecie, to miejmy nadzieję, że o tych samolotach w tych czasach będziemy słyszeć jak najmniej, a jak najwięcej o właśnie takich pięknych aspektach lotnictwa i pomocy. No i kolejna oczywiście fantastyczna pani, pani Joanna Sikorska. Pani Joanna Sikorska reprezentuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdzie jest dyrektorem. To jest taki urząd, który wszyscy kochamy, a jednocześnie zawsze mamy gęsią skórkę, jak pojawia się hasło ULC na pokazach bądź przed egzaminami. Jak to jest pełnić taką funkcję? Jak to jest kobiecie tam w ULC-u właśnie? Na pewno ciekawie.
Ale może od początku. Tak jak już wszystkie panie mówiły, dla mnie lotnictwo to też jest przypadek. I to ogromny przypadek, bo w latach 90. przyszłam na sezon na lotnisko do obsługi naziemnej. Przerwa między studiami, studia na AWF-ie, więc w ogóle nie ten kierunek. I tak zostało. Tyle tylko, że wtedy było bardzo to podzielone. Panie siedziały w check-inie, panowie byli na rampie. I ten świat był teoretycznie ułożony. No tylko jak się pojawiają takie jednostki, którym to siedzenie cały dzień przy komputerze nie pasuje, no to trzeba coś zmienić. Miałam o tyle szczęście, że firma była amerykańska. Panowie, którzy nią zarządzali, byli otwarci na wszelkie pomysły, więc jak tylko otwierali nowy dział i wiedzieli, że ja chcę coś innego, to przyszli i się... Mikrofon się skończył chyba. Nie, jeszcze działa, dobra. I się zapytali, czy chciałabym robić coś innego. Ja mówię, tak, nareszcie, tak. I tak trafiłam na rampę, tak naprawdę, tylko że jako koordynator, co było wyjątkowo ciekawe, nie można powiedzieć, że trudne, bo wszyscy panowie byli tak chętni do pomocy, żeby czy podpiąć dyszel, czy coś innego przyprowadzić. Zwłaszcza, że wtedy nie było takich ubrań roboczych, jak obowiązują teraz, więc jak trafiło na dzień, kiedy byłam w sukience, to wyjątkowo wszyscy byli chętni do pomocy. I w ten sposób tak naprawdę zakochałam się w tym, co się działo na lotnisku. Przez wiele lat pracowałam w obsłudze naziemnej w różnych miejscach, od koordynatora przez obsługę VIP, przez obsługę rejsów rządowych, przez dział jakości. Tak moje zainteresowania przeszły na paliwa lotnicze, jako audytor jakości paliw lotniczych. I tak też później trafiłam do urzędu, bo w którymś momencie stwierdziłam, że trzeba coś zmienić, że już 20 lat ponad biegania po lotnisku to wystarczy, trzeba popatrzeć z drugiej strony i mówię, pójdę do urzędu, zobaczę, czy mnie tam chcą. No i pierwsze spotkałam w urzędzie jednego pana, który tak popatrzył na mnie, operacyjno-lotniczy? Nie, no tam są sami faceci, nie pasujesz tam. Ja mówię, nie, no jednak zaryzykuję. No i raz, drugi spróbowałam, dostałam się. Inspektorat się rozwijał, obsługa naziemna, paliwa lotnicze. Stwierdziłam, że mogę coś wnieść od siebie. I to tak naprawdę początki były dość fajne, bo człowiek jechał na audyt, po drugiej stronie sami panowie, wiadomo, firmy paliwowe, gdzie tam kobiety. No i wszyscy tak patrzyli, nie no, przyjechała jakaś laska, co ona nam zrobi, nie? No i po 2 pytaniach dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu, że jednak porozmawiamy merytorycznie. Więc w ten sposób jakby urząd mi się spodobał, troszeczkę z drugiej strony, troszeczkę tworzenia przepisów. Człowiek ma wpływ na bezpieczeństwo, co jest zawsze fajne, że widać jadąc któryś raz na lotnisko, że jest bezpieczniej, procedury zostały wdrożone, coś zostało zmienione. To zawsze jest fajne. Również miło, że ktoś po latach pracy w urzędzie zaproponował inne stanowisko, inne wyzwania, inne problemy. Trzeba więcej się starać, więcej udowodnić niektórym, że się coś wie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, plan lotu został złożony mniej więcej na koniec, na lądowanie przed 18 czasu lokalnego. Więc my jesteśmy bardzo precyzyjne, jak to kobiety. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj mówić o kobietach w lotnictwie, bardzo Wam wszystkim Paniom dziękuję. Używam nomenklatury lotniczej w wielu sytuacjach, między innymi ucząc kobiety odwagi. I Wy dzisiaj stałyście się dodatkową inspiracją. Mamy nadzieję, Joasiu, dziękujemy za tą konferencję, że to jest start tego wydarzenia, bo mam nadzieję, że wszyscy Państwo absolutnie czujecie niedosyt po spotkaniu z naszymi specjalistkami. Bardzo Wam wszystkim, drogie Panie, dziękuję.
Teraz już lecimy na galę dotyczącą tych najlepszych, z najlepszych odlotowych ludzi. Jeszcze odbędzie się tutaj kolejna część konferencji, a Państwo możecie zamienić słowo jeszcze z naszymi gościniami. Bardzo dziękuję. Halo, halo. Proszę Państwa, jeszcze bardzo proszę, żeby Państwo zostali, bo będą dwa wystąpienia. Jedno wystąpienie poprowadzi Janusz Janiszewski. Będzie to panel o baloniarstwie. Janusz co prawda jest kontrolerem ruchu lotniczego i przez lata był prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ale na baloniarstwie też się ostatnio poznał w przyspieszonym tempie i będzie nas wspierać w prowadzeniu tej dyskusji. Natomiast wcześniej będziemy mieć wystąpienie pani Kasi Śmiałek, które również poprowadzą eksperci z Air Sports Promotion. Tak, bo ja mam stracha. Potem mi powiedzą, że ona ma na imię panelu, nie? Oni z Grudziądza przyjechali. Ja wiem. No worries. I don't know, but when is this? It's not. This was this. Yes. You know, the problem is that she doesn't know English. She is not speaking English, so that's why I found out about this like 5 minutes Nie ma tej before. konferencji już. Ta pani pojechała. Ta pani już Bo pojechała? ta pani miała być wcześniej, przed tą debatą. Aha. Ona po prostu pojechała. No dobra, to Janusz, słuchaj, zaproś swoich gości. Słychać, czy mnie widać, czy mnie słychać? Witam serdecznie. To chyba będzie nasz ostatni panel, Joasiu. Tak mi się wydaje, że będzie ostatni panel z cyklu i z całodniowych naszych dyskusji. Chciałbym zaprosić moich gości szanownych na scenę. To jest Fundacja Lotniczy Grudziądz, którzy przedstawią nam ciekawą historię tak naprawdę lotnictwa i ziemi grudziąckiej oraz ciekawostek związanych z baloniarstwem. Ja troszeczkę zajmowałem się innym lotnictwem, natomiast miałem też okazję w życiu lecieć balonem, także zapraszam drogich panelistów na scenę. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko. Chodźcie tu bliżej, tak żeby nas było widać w kamerze, choć nie wiem, jak pan kamerzysta nas tutaj będzie chciał ustawić. Ja sobie chyba tutaj usiądę, zapraszam tu. Tak, żebyśmy byli w miarę wszyscy razem, także bardzo mi miło. Wiem, że już za chwilę gala się zacznie, także mamy 15 minut slota, ponieważ wiem, że baloniarstwo to chyba nie tak na czas od razu, nie uda się wylądować tak, jak się zaplanuje czasami, natomiast wydaje mi się, że zmieścimy się w czasie. Bardzo miło mi was powitać i gdybyście mogli się szybko przedstawić z imienia i nazwiska, tak żeby każdy was poznał. Karolina Wilk reprezentuje balonową stronę nieba dzisiaj. Dzień dobry, Adam Ginalski, Safety Manager w Lotniczej Akademii Wojskowej w Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego, pilot balonów zarówno na ogrzane powietrze, jak i gazowych oraz wielu innych urządzeń latających. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Ogonowski, Fundacja Lotniczy Grudziądz, Grudziącki Klub Balonowy. Dzień dobry, Zbigniew Kościński, prezes Fundacji Lotniczy Grudziądz.
To czas zaczęliśmy, odliczamy te 15 minut, drodzy Państwo. Ja zacznę może od fundacji, tak naprawdę trochę od historii, ponieważ dzisiaj usłyszeliśmy bardzo dużo na temat przyszłości lotnictwa, tego jak to lotnictwo będzie się rozwijać, jak będzie cyfryzować się w niedługim czasie, a jak słyszę o fundacji, to zawsze mi się kojarzy to z pewnego rodzaju historią. Jak słyszę o balonach, to już w ogóle dość duża historia i daleka historia, ponieważ chyba tak naprawdę lotnictwo zaczęło się od baloniarstwa, czy też od aerostatów, tak jak to się chyba fachowo nazywa. Jak pamiętam na swoim kursie kontrolerskim miałem taki właśnie podział na określone statki powietrzne i jak dobrze pamiętam, balony to są aerostaty, chyba że się mylę. Mam nadzieję, że nie, bo to już było jakiś czas temu. Także drodzy Państwo, Grudziądz to wielka historia tak naprawdę lotnictwa, 1920 rok, jak dobrze pamiętam, początki, a potem te początki przeniosły się do Dęblina, to rok chyba 34, jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ zawsze staram się odrobić lekcje, także drodzy prezesi, przedstawiciele fundacji, co możecie powiedzieć, co jest waszą misją tak naprawdę funkcjonowania, ponieważ no, ja nauczyłem się wielu rzeczy, że właśnie dzisiaj to lotnictwo, dzisiaj ta młodzież to tak naprawdę komputery, tablety, smartfony, a chyba by trzeba było trochę poznać tej historii, tego ducha tak naprawdę, żeby zrozumieć, czym są fundamenty funkcjonowania lotnictwa. Oddaję głos. Tak jest. No, od balonów się zaczęło. Grudziądz ma bogatą historię i nasza fundacja powstała, ale zanim powiem, jakie miała założenia, to krótko przypomnę tą historię, bo tak króciutko, bo mamy mało czasu. 1904 rok, z czasów pruskie, pojawia się w Grudziądzu, na grudziąckim niebie balon Graudenz o takiej nazwie. To był pierwszy balon miasta. Rok później pojawił się balon Courbier, był tak nazwany na cześć obrońcy Cytadeli przed francuskimi wojskami i te balony latały sobie nad niebie grudziąckim i wylatywały gdzieś rocznie około 100 godzin. Jeden balon Graudenz wylądował na Mierzei Wiślanej, my to zanotowaliśmy, bo to niezły wyczyn, wylądować balonem gazowym na Mierzei. No i balon Graudenz również brał udział w 2 edycjach Pucharu Gordon Bennett w okresie międzywojennym. Grudziądz wrócił do macierzy w 1920 roku i 27 stycznia właśnie 1920 roku na niebie grudziąckim pojawił się samolot Morane-Saulnier MS-30 z 2 polskimi pilotami. I to było nasze stulecie powstania polskiego lotnictwa na ziemi grudziąckiej. W tym samym roku powstaje Wyższa Szkoła Pilotów. W 25 roku powstaje pierwsza w Polsce oficerska szkoła. Po 2 latach, w 27 roku zostaje przeniesiona do Dęblina i w Dęblinie 3. rocznik, w zasadzie promocja odbywa się w Dęblinie, ale w tym samym roku, w 27 w Grudziądzu powstaje szkoła strzelania bombardowania. Jest to szkoła taka dla nas, no, taka szkoła prestiżowa, można powiedzieć początki szkoły myśliwskiej. Tą szkołę, tam też instruktorem był pilot Urbanowicz i po szkole strzelania bombardowania zostaje powołana do życia Wyższa Szkoła Pilotażu, czyli jakby kontynuacja tej szkoły strzelania bombardowania i tą szkołę kończy w Grudziądzu niejaki pilot Żwirko, którego wszyscy znamy, pan Skalski, który również kończy tą szkołę. I w tym okresie jeszcze międzywojennym, w czasie trwania tych 2 szkół strzelania bombardowania i tej szkoły wyższego pilotażu, w Grudziądzu odbywają się szkolenia i treningi do 2 challenge'ów. No to Żwirko, to już mówiliśmy, no to wiadomo, że wygrał, mamy teraz święto lotnictwa z tym związane, no i też Bajan, który też trenował jakby na terenie Grudziądza właśnie do tego challenge'u. Później powstaje jeszcze szkoła LOPP i to właściwie trwa do 1939 roku, później szkoła jest przeniesiona do Łęża. Już się będę streszczał, zaraz po wojnie, w okresie wojennym tą infrastrukturę po naszej szkole przejmują zakłady Focke-Wulfa i tam dalej produkują elementy do samolotów Messerschmitt 109 no i samoloty Heinkel 111 i tam elementy. I nawet tam wiemy o tym, że doszliśmy do tego, że były samoloty z frontu wschodniego, trafiały do Grudziądza do remontów, do tych zakładów Focke-Wulfa. Do dzisiaj mamy tą infrastrukturę i po szkołach polskich, i po zakładach. W tej chwili tam stacjonują wojskowe zakłady uzbrojenia w tej infrastrukturze, a
nieopodal tego lotniska, bo już tego lotniska niestety w Grudziądzu nie ma. Mamy inne lotnisko w Lisich Kątach, które powstało w 1943 roku, a na tym lotnisku mamy teraz osiedle, ale została infrastruktura, hangar Aeroklubu Grudziąckiego, który fundacja się mocno interesuje, bo chce tam muzeum, ale to jeszcze za chwilkę o tym powiemy. No i chyba jedyna w Europie, no w Polsce na pewno, zachowana w taki sposób strzelnica samolotowa, która była wykorzystywana przez zakłady Focke-Wulfa. Po wojnie, w okresie pierwszych tych, no to Lisie Kąty już ruszyły, tam były szkolenia pilotów, instruktorów, to Andrzej za chwilkę też o tym opowie, tylko chciałem wspomnieć, że, bo mówiliśmy, że od balonów się zaczęło i jakby założyliśmy 25 lat, bo w tym roku obchodzimy 25-lecie Grudziąckiego Klubu Balonowego, to jak zakładaliśmy to z Andrzejem 25 lat temu, mówiliśmy, że żadnych tradycji balonowych nie mamy, a okazało się, że Grudziądz w 1965-1966 roku wyprodukował pierwsze, jak do dzisiaj jedyne 4 powłoki balonów gazowych. W zasadzie to powlekarnia grudziąckich zakładów przemysłu gumowego. W kuluarach o tym rozmawialiśmy tutaj z kolegą, że teraz żadnych, właściwie są prywatne na polskich blachach, jak to określił, żadnego balonu gazowego nie mamy, ale mamy spadkobiercę w Grudziądzu, po grudziąckich zakładach przemysłu gumowego, jest to firma Milagro i myślę, że można by było zrobić w końcu ten polski balon i zrobić go w Grudziądzu. My kiedyś mieliśmy z Tomkiem Kuchcińskim taki pomysł, żeby wrócić do tych tradycji. Ja dziękuję, kończę tą historią. Chciałbym tylko, żeby Andrzej teraz opowiedział, jak te nasze początki, króciutko fundacji, jak to powołaliśmy się do życia. Dziękuję bardzo. A mamy 2. O. Halo, halo. W 2018 roku powołaliśmy Fundację Lotniczy Grudziądz. Miała ona na celu, czy ja mógłbym... A pilocik jest gdzieś dostępny? Tyle pilotów, że... Okej, a jeden kontroler. Back. Założyliśmy fundację. Jej celem podstawowym była oczywiście promowanie lotnictwa, tylko na różnych płaszczyznach, jak gdyby. Lotnictwo to nie tylko samoloty, szybowce, nie tylko balony, ale również modelarstwo, nowe dziedziny, paramotolotnie, no i przede wszystkim historia, która nas najbardziej interesowała, ponieważ mieliśmy bardzo bogatą historię i naszego aeroklubu, i innych dziedzin lotniczych. Założyliśmy stronę internetową, fanpage Lotniczy Grudziądz, na który wkładaliśmy różnego rodzaju zdjęcia lotnicze. Nazywałem to trochę takim śmietnikiem. Każdy, kto chciał, mógł te zdjęcia tam wkładać i można było sobie oglądać tą naszą historię naszego lotnictwa. Spotkaliśmy się kiedyś w 2018 roku z kolegą, który był redaktorem, wydawał gazety, wydawał różnego rodzaju wydawnictwa. Andrzej Maciejski miał z nami być, niestety go nie ma. Zaproponował, żeby zrobić album ze zdjęciami, z naszą historią lotniczą. Udało nam się to zrobić i w ramach promocji tej książki postanowiliśmy zrobić coś w rodzaju takiej gali lotniczej, która odbyła się 1 marca 2020 roku z okazji stulecia lotnictwa polskiego w Grudziądzu. Promocja książki, wydanie pierwszej gazety Grudziąckich Wiadomości Lotniczych, dalej nowe przedsięwzięcia, wystawa w Muzeum Grudziąckim poświęcona lotnictwu. No i mieliśmy bardzo duże poparcie naszego Urzędu Miejskiego, prezydenta, wiceprezydenta. Postanowiliśmy wydawać tą naszą gazetę, której teraz Państwo widzicie, okładki, poszczególne numery. Zawarte w nich są aktualności związane z zawodami szybowcowymi, z zawodami balonowymi, z zawodami modelarskimi oraz staramy się przybliżać historię i przybliżać poszczególne dyscypliny sportów lotniczych. Udało nam się w ubiegłym roku zorganizować jubileusz 60-lecia szkolenia lotniczego naszego jedynego kosmonauty, generała Mirosława Hermaszewskiego. Wykonał taki historyczny lot. Odbyła się impreza na naszym lotnisku w Lisich Kątach. Przepiękny wykład, przepiękne wspomnienia. No niestety pana Mirosława już nie ma wśród nas. Nam zostaje dużo wspomnień, mamy dużo nowych pomysłów, dużo nowych przedsięwzięć do wykonania, które mam nadzieję, że w przyszłych latach przy większych normach czasowych będziemy mogli Państwu
zaprezentować. Bardzo ciekawa historia, przeszłość lotnicza tak naprawdę Gruziądza, sięgająca jeszcze czasów, gdy Polski nie było tak naprawdę, a potem no, ciekawa historia wojenna, bo też z tego co pamiętam, V1 i V2 były produkowane w Grudziądzu, to mało kto o tym wie tak naprawdę, natomiast no, trzeba też patrzeć w przyszłość i tutaj no, widzę, że wielkie plany przyszłościowe z tym związane, ale tak może pytanie jeszcze ode mnie, pomimo, że mam krótko czasu, a może jakiś sterowiec byśmy wybudowali, co? Byśmy nawiązali do historii takiego prawdziwego lotnictwa. Wydaje mi się, że chyba no, parę takich pomysłów dzisiaj już padło, żeby, czy też w ogóle pada w dzisiejszych czasach, żeby powrócić do tego typu statków powietrznych. Jest to jakiś pomysł, ale też nie wspomniałem, za czasów pruskich były 2 dyjony na lotnisku w Grudziądzu, kiedy jeszcze było tam lotnisko pruskie, właśnie balonów obserwacyjnych. One były bardzo podobne, można powiedzieć z daleka z budowy do sterowców, ale to nie były sterowce. To były balony na uwięzi, ale o sterowcu to tutaj z kolegą może, no myślę, że po spotkaniu ten pomysł budowy balonu, najpierw może balon zróbmy. To jak mamy taką historię, to ja będę zawsze zachęcał do tego, żebyśmy szli do przodu. Ale dobrze, żeby kontynuując i żebyśmy się w miarę w slocie zmieścili, czy też -5 + 10 minut, jak to w lotnictwie jest, mam kolejne pytanie i mam nadzieję, że któryś ze wspaniałych panelistów mi tutaj odpowie, jak obecnie imprezy balonowe organizowane są na terenie Polski. No ja miałem okazję w 2019 roku słyszeć o Gordonie Benecie i o pewnych trasach, nawet chyba trasy, które łączyły 2 kraje, Polskę i Litwę, czyli kiedyś Wielkie Królestwo Polsko-Litewskie, także przeniesione trochę do dzisiejszych czasów, czyli jakie imprezy możemy organizować teraz, tak żeby przybliżyć to, co było kiedyś początkiem lotnictwa. No więc imprezy balonowe w dzisiejszych czasach są organizowane m.in. przez Balonową Stronę Nieba. Jest to fundacja. Jest to grupa pasjonatów, ale również pilotów, którzy no, z racji pasji organizują w różnych miejscach, promując ten sport balonowy. Zorganizowaliśmy przez ostatnie 6 lat, bo tyle działa fundacja, wielkie imprezy i to w Warszawie, nocne przeloty nad Warszawą, co jest bardzo trudne do zorganizowania. No wiem, ile trzeba zorganizować, ile trzeba procedur zapisać i papierów wypełnić, Dokładnie także tak. zdaję sobie z tego sprawę. Pracujemy obecnie nad imprezą wodorową przy Stadionie Narodowym. Jest to w trakcie przygotowań, więc jest to nie lada wyzwanie. Wymaga to wielu pozwoleń i dużo schodków do dużo pokonania. Wysiłku. Tak jest. Natomiast jako Balonowa Strona Nieba staramy się zrzeszać ludzi, pasjonatów. Jest to fantastyczne wydarzenie, ponieważ balony są bardzo kolorowe, bardzo widowiskowe i przyciągają tłumy. Super, świetnie. Mam nadzieję, że z Joasią zostaniemy zaproszeni na taką imprezę już niedługo, bo naprawdę widać, że warto, ale kontynuując, bo trochę żeśmy poznali tutaj takiej tajemnicy, czy też takiego historii i zarówno świadomości, że sterowce, czy też aerostaty, czyli balony, dzielą się na te, co są nagrzane powietrze i gazowe. Czy moglibyśmy usłyszeć, jaka jest różnica i co tak naprawdę mogą balony gazowe, bo ja bym szczerze mówiąc chciał się nauczyć. Prosta rzecz. Poproszę prezentację. Właśnie widzę, idzie. Dziękuję. Balon gazowy od balonu na ogrzane powietrze różni się materiałem powłoki, z którego jest wykonany. Jest to tkanina podgumowana, szczelna, która nie przepuszcza nam gazu nośnego, jakim jest zazwyczaj wodór. Można latać na helu, lecz hel jest bardzo, bardzo drogi. Można powiedzieć, że latanie na balonach gazowych jest bardzo rozwinięte w Niemczech. Tam jest około 100 balonów gazowych. A jest to związane z tym, że Niemcy mają bardzo łatwy dostęp do tak zwanej rurki z wodorem, której my niestety tutaj w Polsce nigdzie nie mamy, ponieważ żeby pozyskać wodór, który nieraz jest odpadem w zakładach chemicznych, może nie byłoby to problemem, ale zazwyczaj wokół tych zakładów są umieszczone strefy zakazane. Trudnością jest na przykład sprężenie tego wodoru i przetransportowanie go w jakieś oddalone miejsce, ponieważ to są duże koszty. Jeżeli chodzi na przykład o koszt napełnienia balonu w Niemczech, nie uwierzycie Państwo, ale to jest w granicach 150 € teraz za 1000 metrów sześciennych wodoru.
i na tym można lecieć 2, nawet i 3 dni. Baloniarstwo gazowe przed wojną było bardzo, bardzo rozwinięte. Takie nazwiska jak Hynek, Burzyński, Janik, Wysocki. O tym Państwo na pewno możecie poczytać w internecie. No, tutaj nie mamy czasu, żeby to rozwijać, ale warto przyjrzeć się tym postaciom. Właśnie w Polsce jest nas 6 ludzi, 3 załogi, które dysponują 3 balonami, tylko niestety są to balony na niemieckich znakach. W Polsce po prostu jeszcze nie mamy balonu gazowego w rejestrze. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Można powiedzieć, że polskie załogi odniosły w ostatnich, powiedzmy, 5 latach sukces. Było Mistrzostwo Świata, było 4. miejsce. Jeszcze tutaj, tak jak patrzę na tą prezentację, może zmienię szybko temat o zagrożeniach. Być może w Polsce kontrolerzy będą się bać tego, że balony będą przebywać w przestrzeni powietrznej zbyt długo. Otóż nie, to balon porusza się z prędkością wiatru, pół godziny już nie ma go w danej strefie. Myślę, że tutaj nie ma się co obawiać imprezy gdzieś ze startem w Warszawie, ponieważ i tak starty odbywają się w nocy, jeżeli chodzi o balony gazowe. Więc można to zrobić po 23, kiedy okręcie śpi i będzie całkowicie bezpiecznie. Rozumiem, że czas wyszedł, mógłbym tak bardzo długo. Zapraszam do rozmów w kuluarach. Dziękuję. To ja tylko może odpowiem, to nie jest problem tego, że kontrolerzy się nie zgadzają, tylko natomiast przewidywalność lotu takiego statku powietrznego no jest trochę sprzeczna z filozofią kontroli ruchu lotniczego, gdzie tam wszystko wiemy, co się wydarzy tak naprawdę i jest przewidywanie na mniej więcej 15 minut do przodu, a z tego, co sobie zdaję sprawę, no balon leci tam, gdzie powietrze go poniesie, czyli wiatr tak naprawdę. Natomiast gdyby rzeczywiście taki balon miał transponder plus do tego przewidywalność, to chyba by nie było problemu i pamiętajmy, że przestrzeń powietrzna to nie tylko Warszawa, ale również tam w powietrzu. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję serdecznie za ten krótki panel, za przybliżenie historii lotniczego Grudziądza i za to, czym jest baloniarstwo. Zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzać lotniczy Grudziądz i Fundację Lotniczą Grudziądza, żeby zapoznawać się z historią lotnictwa i poznać tego trochę smaku, które powstało ponad 100 lat temu. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy ślicznie.